tam, gdzie się dwóch ludzi spotka, tam już jakaś kultura się wykształca, nie? Jakiś system zachowań. Pytanie, jak to zrobić, żeby ludzie sami to rozumieli? Jest na to framework? No. Absolutnie, to są 4 elementy, ale nie wiem, ile masz czasu, bo to... Ile ty masz czasu? Bo to chwilę zajmie. Są 4 elementy. Pierwsze... Z jakim najlepszym liderem pracowałaś w życiu? Czy jest taka w ogóle osoba, o której ty myślisz, to jest najlepszy lider? Dużo pracowałam właśnie z właścicielami firm, z prezesami, z dyrektorami. I rzecz, której większość ludzi nie wie o nich, a też mam wrażenie, że wielu właścicieli popełnia troszeczkę taki błąd. Ktoś nam posty na social media wrzucał. No, istnieje prawdopodobieństwo, że to nie będzie twój CMO. Prawdopodobnie nie. No. Jak na jednej rozmowie dać człowiekowi podwyżkę za wyniki i powiedzieć mu, że ma ostatnią szansę, bo jak nie zacznie się inaczej komunikować z ludźmi, to go zwolnię. To jest bardzo częsty lęk wielu liderów, który to co byś musiał robić, żeby bardzo dobrze udawać, że jesteś świetnym liderem, tak żeby się nikt nie zorientował, nie? No i właśnie te badania do tego się sprowadzają, że to jest po prostu lista zachowań. To zespół prawie nigdy nie wymienia, albo nigdy, jako cechy dobrego lidera, że jest skuteczny i osiąga cele biznesowe. A góra zawsze. Co ich tam obchodzi, czy on tych ludzi tam, pyta, jak oni się czują. Znaczy nie, oczywiście na przykład ktoś się zachowuje nieracjonalnie, podejmuje jakąś dziwną decyzję. No to większość ludzi się denerwuje. A ja mam takie... A czemu? Czemu tak się stało? A co on ukrywa? Czego nie mówi? A co na niego wpływa? Czy to jest tak, że na przykład, nie wiem, właśnie... Dlaczego taka jesteś? Było tak miło, że taka jesteś. Hej, fajnie, że jesteś, bo dziś z nami ktoś wyjątkowy. Nasza gościni nie tylko słucha, ale słyszy. I co ważniejsze, rozumie. I nie mówię tylko o pierwszej warstwie zrozumienia, ale o tym, że masz wrażenie, jak jej słuchasz, że ona wie, czego obie strony dyskusji pragną, ale tak naprawdę, czego się boją i co sprawi, że ich synergia wytworzy w nich taką motywację, że razem będą w stanie iść w jednym kierunku właśnie. To jak obudzić w sobie tę wrażliwość na innych oraz co zrobić, żeby te skomplikowane zależności międzyludzkie stały się dla nas proste i zrozumiałe? Postaram się nas dziś od niej nauczyć. Wierzę, że te umiejętności wzięły się z tego, że na co dzień ma do czynienia ze skrajnie różnymi stronami, bo rozmawia ze specjalistami, menadżerami średniego i wysokiego szczebla, którzy mają aspiracje, aby świadomie i skutecznie rozwijać swoją karierę, oraz z właścicielami biznesów i szeroko pojętym C-levelem. Nie mogę się już doczekać, dlatego oddaję Ci naszego gościa, konsultantka, trenerka, executive coach, według mnie specjalistka od zrozumienia motywacji jednostki w grupie i zarządzania motywacjami wspólnymi oraz wspólnymi interesami grupy. A prywatnie ultra otwarta osoba, która daje to, co najcenniejsze, czyli przestrzeń, w której nie czujesz się oceniany. Sylwia Zabielska. Cześć Sylwia. O kurczę. Fajnie, że wpadłaś. Mocne. Mocne, dziękuję, wzruszyłam się. Tak, cieszę się. Wiem, że na samym początku trzeba trochę poprawić to, bo wspominałaś mi o tym, że przykleił się do ciebie taki wizerunek, że właśnie pracujesz i z wysoką kadrą właścicielami, C-levelami właśnie dużych firm, ale podobno tak nie jest. To może zacznijmy właśnie od tego, co ty, Sylwia, dzisiaj tak właściwie robisz? No i po co ta agresja na początek? Wiesz co, to jest ciekawe pytanie. Zawsze jak jeżdżę na konferencję albo w ogóle gdzieś jestem i ludzie mnie pytają: Sylwia, a ty czym się zajmujesz? Kurde, jakiś łatwiejszy zestaw Muszę pytań. Poproszę. Ponieważ moja ścieżka ewoluowała. I to, czym ja się teraz zajmuję, to jest taka potrzeba, którą ja bardzo wyraźnie widzę na rynku, ale trudność polega na tym, że nie ma jednego słowa na to, żeby to opisać. Bo zobacz, jak prowadzisz szkolenia z leadershipu, no to leadership. Jak wystąpienia publiczne, no to wystąpienia publiczne. Jak marketing, to marketing, jak pricing, to pricing. A to, co ja zauważyłam, ponieważ ja przez 7 lat pracowałam w McKinsey & Company, to jest firma doradztwa strategicznego, i to, co ci ludzie tam robią, to jest po pierwsze rozwiązują dość skomplikowane problemy, to jest pierwsza rzecz, a druga jest taka, że komunikują te rozwiązania, te swoje rozwiązania, no tak, żeby skłonić innych do działania, czyli żeby inni chcieli działać. I kiedy odeszłam z konsultingu i zaczęłam pracować w branży IT, to przede wszystkim zauważyłam tam, że mnóstwo ludzi oczywiście w Software House na przykład musi pracować z klientami, mimo tego, że nie są handlowcami, tak? Nie są sprzedawcami, ale to są programiści, project managerowie i oni się z tym klientem muszą komunikować.
No i tam jest ogrom frustracji z obu stron, ponieważ eksperci, więc rozszerzając to teraz, są eksperci, którzy są bardzo mądrzy i przez to mają poczucie, że przez to, że oni są mądrzy, to wszyscy powinni ich słuchać, bo oni są mądrzy i oni mają rację, więc oni mają rację, więc wszyscy powinni ich słuchać i nie rozumieją, dlaczego to nie działa. Więc ja właśnie pracuję z ekspertami zarówno wewnątrz organizacji, którzy się komunikują, muszą się komunikować wewnątrz organizacji, albo z klientami, którymi świadczą usługi, właśnie nad tym, jak się komunikować, żeby przekazywać tę swoją mądrość, ekspertyzę, żeby osiągać swoje cele. Ponieważ tam jest jeszcze dużo. Pomiędzy posiadaniem racji, a skłonieniem kogoś do działania jest jeszcze tak, całe mnóstwo miejsca i przestrzeni. Jest przestrzeń. No rzeczywiście trudno to nazwać. I w ogóle, nie ma jednego słowa. Jeżeli ktoś ze słuchaczy ma pomysł, jak to nazwać jednym słowem albo dwoma, to proszę napiszcie do mnie. Nawet bym spróbował, no ale to jest trudne. To jest trudne. No nie. A jest tego bardzo dużo. Ja na przykład... Dobra, a jaki to jest właśnie... Bo ten jeden główny problem to jest co? Właśnie frustracja tych ludzi? Brak poczucia wpływu, powiedziałabym. Okay. Aczkolwiek nikt nie chce się uczyć, jak budować wpływ. Już to się od razu kojarzy z manipulacją. Tak. Ale dostrzegam, kojarzysz takie syndrom, masz tak też, że jak ogląda się film przyrodniczy o niedźwiedziach polarnych, to kibicujesz niedźwiedziowi, żeby złapał fokę. Nie? Kibicujesz niedźwiedziowi. Ale jak oglądasz film przyrodniczy o foce, to kibicujesz foce, żeby foka uciekła przed niedźwiedziem. Rozumiesz? Ciekawe. Bo się utożsamiasz tą postacią. I to, co mnie ciekawi, tak zauważam, że wiele rzeczy na konferencjach czy tematów to jest to samo, ale ludzie oceniają to zupełnie inaczej. Bo zobacz, ludzie chcą się uczyć negocjacji. Tak, to jest coś, powiedzmy, gdzieś powszechnie zrozumianego, szanowanego. Tak. Ludzie chcą się uczyć leadershipu, jak być lepszym liderem, ale nie chcą się uczyć wystąpienia publiczne. Wszyscy chcą się uczyć wystąpień publicznych, ale nikt nie chce się uczyć wywierania wpływu. To jest takie brzydkie. A to jest to samo. Tak. Bycie liderem, chcesz się nauczyć, jak ludzi motywować. Ale po co? Po to, żeby robili to, co chcesz. Więc wywieranie wpływu. Wystąpienia publiczne, wywieranie wpływu. Negocjacje, wywieranie wpływu. Ale samo wywieranie wpływu, wiesz, sprawia, że skóra cierpnie, nie? Okej, dobra. Chociaż jest ta książka Cialdiniego, taka podstawowa, wywieranie wpływu na ludzi, tak to nawet nazwał. I wielki hit, więc może my jednak podskórnie chcemy. Może chcemy, ale nie chcemy. Nie bo oczywiście pytanie, czym się różni manipulacja od wywierania wpływu, no to wiadomo, krąży. Podobno wiadomo, czym się różni? Intencjami? Tak, intencjami, oczywiście. Organizowałam kiedyś szkolenie z wystąpień publicznych. Ja go organizowałam, czyli był trener. I zrobiłam ankietę takiego badania potrzeb uczestników. To było wiele, wiele lat temu. I jeden z uczestników napisał, że chciałby się nauczyć, dowiedzieć, jak zostać guru sekty. No i ja te wyniki ankiety przesłałam do tego prowadzącego. No i ten prowadzący powiedział, że nie ma żadnego problemu, bo to są te same techniki. Czyli tymi samymi technikami możemy nakłonić kogoś do, nie wiem, rezygnacji z plastiku, do zdrowego odżywiania się i do tego, żeby wstąpił do naszej sekty. Nie? Więc tak, to jest tak jak z nożem. Rozumiem tą motywację, żeby chcieć założyć sektę. Chciałbyś zostać guru sekty? Kiedyś o tym myślałem, tak? Ale to wiesz, to było w dzieciństwie bardziej, nie? No. Ale rozumiem tą motywację. Tak Sylwia, czego mogę się od ciebie nauczyć? Chodzi mi o to, czy jest coś takiego, co uważasz, że ty po pierwsze posiadłeś tą umiejętność obiektywnie dużo lepiej niż inni. Wiem, że to jest trudne, jak mówimy o sobie obiektywnie. Jasne. Ale równocześnie jarasz się tym na tyle, żeby móc o tym opowiadać godzinami i wiesz, cieszysz się, jak ktoś rozumie to, co ty zrozumiałaś i mu to tłumaczysz. Tak. To właśnie dokładnie to, na co nie ma jednego słowa, ale to jest to, co uwielbiam. Ja uwielbiam szczególnie moją pracę z klientami 1 na 1. To bardzo często rozmawiamy o ich sytuacji, na przykład wewnątrz firmy, że chcą przekonać prezesa swojej firmy do jakiegoś działania albo klienta do jakiegoś działania. Jak wyrazić jakieś myśli w takiej codziennej interakcji, bo
Też warto zauważyć, że wystąpienia publiczne bardzo się różnią od tego, co zazwyczaj spotyka nas w zawodowym życiu. Jeżeli musimy rozmawiać z klientem, albo z pracownikami, albo z zarządem firmy, z inwestorami. Dlatego, że na wystąpieniu publicznym zazwyczaj masz 18 minut i nikt ci nie przerywa. Tak. Wiesz, stoisz sobie na scenie i opowiadasz swoją historię, wrzucasz na slajd zdjęcie kwiatka, na cały slajd opowiadasz historię z dzieciństwa, no i tak sobie lecisz z tym. Ale z zarządem, klientem, inwestorami jest tak, że pokazujesz pierwszy slajd, przerywają ci 3 pytaniami nie na temat. Tak, nie? tak. A twoje slajdy zrobiły 9 okrążeń po 20 ludziach i musi być na nich tyle treści, żeby każdy je zrozumiał, nawet jeżeli ciebie nie ma obok, żeby je wytłumaczyć. One muszą być, same się, że tak powiem, bronić. Czyli te, które na prezentacjach, takich wystąpieniach publicznych są określane jako gorsze, tak? Nie gorsze, po prostu do innego celu. Okay. Do zupełnie innego celu, bo słuszna uwaga, na wystąpieniu publicznym zazwyczaj walczysz o głosy publiczności. Jak stoisz na scenie na konferencji, walczysz o głosy publiczności. Oni oceniają między innymi po tym, jak dobrze się bawili. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jak wyjdą na przerwę, to nie będą pamiętać, o czym była prezentacja, ale będą pamiętać, jak się czuli. I jak tego słuchali. A z kolei jak pracujesz z inwestorem, z zarządem, z klientem, no to chcesz ich skłonić do konkretnego działania. Nie? Więc... tak, cele są zupełnie inne, więc środki są inne. Więc te slajdy absolutnie nie są gorsze, są po prostu inne, do innego celu służą. Ale chodziło mi bardziej o to, że jakbyś użyła tych, których używasz na zarządzie, na TED-zie, to mogłyby nie łyknąć. Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. W ogóle w komunikacji z górą, gdziekolwiek ta góra by nie była, to warto o tym myśleć jak w wchodzeniu na Mount Everest. Jak wchodzisz na Mount Everest, to im wyżej, tym masz mniej tlenu. I im wyżej ci ludzie są w organizacji, w strukturach, tym oni mają mniej tlenu. W sensie, że musisz dużo szybciej i dużo bardziej zwarcie powiedzieć to, co chcesz przekazać. Ciekawe. I to jest też trochę tak jak... Jakbyś sobie wyobraził wojskowego, który jest na poligonie, na jakichś ćwiczeniach i musi zaraportować postęp przez trzeszczącą krótkofalówkę i istnieje takie ryzyko, że w każdej chwili może mu zerwać połączenie. To mniej więcej tak się pracuje z zarządami, że w każdej chwili może ci zerwać połączenie, bo po prostu ci przerwą i to będzie tyle. Lubisz Friendsów? Taki serial? Oglądałem, ale nie jakoś namiętnie. Nie pytam, który jesteś rocznik, ale tam był Ross i on miał siostrę Monikę i ta Monika lubiła jeść w dzieciństwie. Więc on zawsze mówił, że on się wychowywał z Moniką, więc albo jadłeś szybko, albo nie jadłeś w ogóle. Więc to jest trochę podobnie. Albo przekażesz swoje myśli, nie mówię, że trzeba szybko mówić, ale albo przekażesz swoje myśli w rozsądnej ilości czasu, albo nie będzie ci dane dokończyć swojej historii. A jedzeniem tresowanie tej umiejętności może być bardzo szybkie, bo nie lubimy być głodni. Spoko, śmieszna rzecz. Dobra, nie podchodziłem do tego tak, żeby w ten sposób projektować komunikat. Z drugiej strony zastanawiam się, no dobra, no to w takim układzie to ten podcast powinien nie mieć sensu w momencie, w którym nawet w którym często kieruję właśnie komunikat do ludzi, którzy mają biznes, nie? Więc... A ma, nie? Pewnie, że ma, bo oni tutaj przychodzą po coś innego, nie? Oni w sumie przychodzą po rozrywkę tutaj. Tak. Trochę, Ile trwał twój najdłuższy podcast? Odcinek? Kurczę, 7 godzin? Okej, dobra, to weźmy średni, 2 godziny. No, gdyby ktoś im przyszedł do biura, człowiekowi, który i tak pracuje 11 godzin i przez 2 godziny opowiadał mu o szczegółach jakichś tam finansowych rzeczy, albo HR-owych rzeczy, albo marketingowych rzeczy. Tak, to by go wywalił. No, kumam to. Nie ma takiej możliwości. To jest inny cel. Inny rodzaj, tak. Bo ja też ostatnio o tym sporo myślałem, dlaczego w ogóle ludzie są w stanie słuchać takiego kontentu tak długo, ale ja też słucham długich treści ogólnie. Tak jak jeżeli słucham jakichś zagranicznych podcastów, to słucham długich treści raczej, no bo tam można dojść rzeczywiście do sedna i ktoś mi ostatnio dał takie porównanie, że no dobra, no to rzeczywiście nie, musisz robić, marketingowcy mówią, że musisz robić treści typu maksymalnie 45 minut, bo ten attention span jest krótki. A ktoś mi odpowiedział, no dobra, to jest tak samo jakbyś powiedział snowboardziście, 45 minut to jest maks, co możesz jeździć, bo masz przecież tylko taki attention span, nie? Więc jakby... Tak, bo to jest trochę ja nie znam do końca odpowiedzi na to pytanie, ale rzecz mi się nasunęła. Czy to nie jest tak, że
albo przyciągasz taką publiczność, albo po prostu wychowałeś sobie taką publiczność, ale że to nie jest uniwersalna zasada, tylko wyjątek. Już ci mówię co. Czy kojarzysz Janinę Daily? Ona... Nie. Okej, to sprawdźcie, wygooglaj. W każdym razie ona, jak pisze posty, bardzo, bardzo popularna i znana trenerka, ona występuje publicznie, statystyczka. I jakby się przeczyta, bardzo popularna. To może kojarzę, ale może i teraz nie jakbyś przeczytał posty, które ona pisze, one są długie, rozwlekłe, bardzo zabawne, ale z wieloma zwrotami akcji. Bardzo nietypowe i ona ma na to publiczność, ale ja jestem skłonna się założyć, że gdyby ktokolwiek próbował pisać w jej stylu, to by przepadł bez śladu. Bo wiesz, ona po prostu ma już taką zgrupowaną, zebraną grupę fanów, którzy po prostu już ją lubią, więc przeczytają tak długi tekst, a może właśnie przyszli dlatego, że lubią taki styl. Ale gdyby ktoś zaczynał od zera z takim stylem, to zastanawiam się, czy by... Znaczy, tu bym się chyba aż tego nie doszukiwał bardziej w formacie, bo ludzie tu nie przychodzą, żeby słuchać dla mnie, tylko dla gościa, więc może po prostu całość rzeczywiście formatu. No tak, nie, ogólnie zgadzam się z tym, że to nie jest recepta. Dokładnie, że to się przydarza, ale pytanie, to się nie uda. Dokładnie, bo to samo jak na przykład Steve Jobs, osiągnął co osiągnął i jest przedstawiany jako wizjoner, ale jednak podręczników do leadershipu nie piszemy na jego podstawie, nie? Czyli, że jednak on był wyjątkiem, ale 999 innych ludzi, którzy rządziło tak jak oni, historia o nich nie usłyszała, bo pewnie zbankrutowali, nie? Tak. To jest... Mój znajomy od strategii właśnie mówi, że takim ludziom się udaje mimo tego, że tacy są, a nie dlatego, więc te wzorce często powinniśmy brać właśnie z trochę innych miejsc. Tak, i to jest ten survivor bias. To pewnie kojarzysz, że taki najbardziej znany przypadek był z samolotami chyba w czasie II wojny światowej, że te, które wracały do bazy, to oni patrzyli, gdzie były kule, ślady po kulach i umacniali te kawałki samolotu, bo najczęściej tam samoloty obrywały. I okazało się to wielką pułapką, ponieważ te samoloty, które obrywały w te miejsca, dały radę wrócić do bazy. Więc powinni byli analizować te samoloty, które nie wróciły do bazy, bo to były te krytyczne przypadki. To jest tak zwany survivor bias. I ja to obserwuję wszędzie w ogóle w przestrzeni biznesowej. Wiele postów na LinkedInie jest właśnie wynikiem tego. Na przykład zatrudniłem pracowniczkę, 0 doświadczenia, 0 kompetencji, ale olbrzymi potencjał i ona jest teraz dyrektorką tego i śmego i owego. I takie przypadki się zdarzają, tylko trzeba pamiętać, że ten post nie mówi o tych 999 innych, którzy zrobili tak samo i to niestety nie wyszło. Bo oczywiście w lotto da się wygrać w lotto, ale nie jest to strategia inwestycyjna, którą rekomendujemy na szeroką skalę, nie? Więc tu jest... Tak. Kurczę, bardzo dobrze, że o tym powiedziałaś, bo to jest w ogóle... To jest coś, na co nie ma tak na dobrą sprawę dobrej recepty i rozmawialiśmy tutaj wielokrotnie o tym w podcaście, czy ten podcast w ogóle ma sens, bo siadamy tu przeważnie z ludźmi, którzy właśnie już coś osiągnęli, mają tą wiedzę, zrobili coś i próbujemy zrobić analizę wsteczną tego dlaczego i zgadujemy i prawdopodobnie się mylimy w większości wypadków, więc... Bo nie analizujemy tych wszystkich innych przypadków, które zrobiły tak samo. I to jest przykre, nie? I to jest przykre, kiedy sobie uświadamiasz, kurde, może to nie miało sensu. Z drugiej strony... To była ich droga. Tak, z drugiej strony z Jackiem i Jacek Śledziński tutaj rozmawialiśmy a propos naukowego podejścia do badań jakościowych właśnie w biznesie, bo on tam interesuje się i teorią gier, studiuje też podobne kierunki, no myśli z naukowcami o takich rzeczach związanych z biznesem i prowadzi też biznes. Super. Więc dałoby się to zanalizować właśnie też nawet takimi jakościowymi rozmowami i może jakieś tam wnioski wyciągnąć. Na pewno. Ale dobra, nie o tym. Jeżeli masz przekonanie, że to jest idea, za którą chcesz się dać pogrzebać, to musisz mieć partnera, który pójdzie utonąć z tobą, nawet jeśli położycie biznes. To ostatnio powiedziała Magda Małek na jednej z naszych rozmów. To mi od razu przypomniało jeden z twoich bardzo starych wpisów,
Ja zgaduję, nie jestem pewien, czy tak było w przeszłości, ale zgaduję, że po tym wpisie, jak go przeczytałem, pomyślałem sobie, kurczę, muszę z Sylwią tutaj porozmawiać. I to był post, w którym ty pisałaś, że zaufanie to przestrzeń. Nie, ty to zauważyłaś, że, że zaufanie to pójście za kimś i wspieranie kogoś w decyzji, z którą ty się osobiście nawet nie zgadzasz. I to było coś, co stwierdziłem, kurde, ale trzeba mieć sporo... O kurczę, Na 100%. W sensie Druga część zdania brzmi jak ja. Nie jestem pewna, czy zdefiniowałam to jako zaufanie, ale okej, że część budowania zaufania. Tak. Dobra, już wiem o co chodzi. Okej. Dobra, już wiem o co chodzi. Cofnęłaś się do swoich myśli. Okej, czyli ty masz taką w głowie mapę myśli, co właśnie sądzisz na dane tematy, bo widzę, że się cofasz i Nie, ja po prostu, piszę te rzeczy, które naprawdę wierzę, więc nie muszę pamiętać, co komu nakłamałam. Wiesz, o co chodzi, jest stara zasada. No. Więc chciałam sobie przypomnieć, o które mogło chodzić, bo... Wow. Ale fajne. Okej. Dobra, i sprawdzałaś, odbijałaś sobie od siebie, czy w to wierzysz. To nie brzmi jak ja, ale skądś to wziąłeś, więc mówię, dobra, które to było? Dobra, już wiem, o co chodzi. Super. Po pierwsze, skąd w tobie ta myśl? Bo ja mam wrażenie, że to jest takie, ultra głębokie zrozumienie. Po drugie, gdzie jest granica i szaleństwo, a gdzie dalej zaufanie, nie? Przy tym podejściu, bo to jest takie, dwuwymiarowe. Wiesz co, to się wzięło z tego, już mówię, ja dużo pracowałam właśnie z właścicielami firm, z prezesami, z dyrektorami i rzecz, której większość ludzi nie wie o nich, znaczy myślę, może się domyślają, ale nie myślą o tym na co dzień, to jest to, że ci ludzie się czują bardzo samotni. To po pierwsze. Czują się bardzo samotni. Po drugie, nie wiedzą, co robią. W sensie jak my wszyscy, po prostu to nie jest tak, że ten tam na górze to jest najmądrzejszy, nie? On wstaje rano i jest tak samo przerażony, że wszyscy się zorientują, że on jest oszustem, jak my wszyscy. No i teraz trudność polega na tym, że większość ludzi do tych dyrektorów i właścicieli firm przychodzi z problemami, nie? Przychodzi i narzeka na to, na tamto, na każdą decyzję, krytykuje, bo będąc już na takiej pozycji, to jaką decyzję nie podejmiesz, to będzie jakiś procent pracowników, który będzie niezadowolony. Nie? No po prostu nie da się podejmować takich, to byłby paraliż. To jest jak z contentem. Jak go wypuścisz, zawsze ktoś... I teraz to się wzięło z tego, że bardzo dużo osób chce, jako eksperci, żeby im ufać. Że ja jestem ekspertem i ja chcę, żeby ci ludzie wokół mnie ufali, bo ja jestem ekspertem i ja wiem, co robię. Okay. I ja to mówiłam do tego, że ludzie bardzo źle rozumią, co to znaczy zaufanie. Dlatego, że to, że ktoś mi ufa, to nie znaczy, że będzie się ze mną zgadzał w 100% przypadków. Jakby to, że ktoś kwestionuje to, co ja mówię, to, że ktoś się nie zgadza z moją rekomendacją, to jeszcze absolutnie nie znaczy, że on mi nie ufa. Po prostu to jest niemożliwe idealistycznie, żeby mieć człowieka, który mi ufa i mówi, rób wszystko 100%, jak ty sobie życzysz. To absolutnie nie ma takiej możliwości. No i teraz z tego wynika, właśnie dochodzimy do tego, że ja, ludzie, z którymi pracowałam, którzy mi bardzo ufali, zapraszali mnie do stołów, przy których może nie powinnam siedzieć. Mówili mi rzeczy, których pewnie może nie powinnam była słyszeć. Którzy ufali mi bardzo, nie zgadzali się, nawet nie tyle, że się nie zgadzali, ale nie podejmowali zawsze decyzji zgodnych z moją rekomendacją. Bardzo często nie i to w sytuacjach, w których mi się włos na głowie jeżył, że nie można tak robić. Ale ja nie byłam osobą, która potem, najpierw mówiła, że to nie, to jeszcze zobaczysz, to przyjdziesz, a potem jak nie wychodziło, to robiła trzeba było mnie słuchać, nie? Tylko, że właśnie część tego zaufania się brała z tego, że ja mówiłam, okej, dobra, no to taka jest moja rekomendacja. Słyszę, że chcesz iść w inną stronę. Ja zrobię teraz wszystko, co w mojej mocy, żeby ta inna strona również się udała, tak? Żeby się sprawdziła. Czyli nie byłam tą osobą, która robiła I to jest błąd, których bardzo wiele ekspertów popełnia ten błąd, że oni mówią swoją ekspertyzę i jak ktoś się z nimi nie zgadza, to oni tak w cudzysłowie mówiąc się obrażają. I robią, no to teraz zobaczysz. Więc to jest, a budowanie zaufania to jest proces, nie? Więc jeżeli ktoś raz, drugi, trzeci ci przyjdzie i powie, no i widzisz, trzeba było mnie słuchać, to niestety to zaufanie nadwyręża. Budowanie Nikt nie lubi się czuć głupi. Proces. Zapiszę sobie. Fajnie. Nawet ostatnio
przypomina mi się jakiś twój post związany z tym, że albo post, albo nie wiem, czy komentarz, bo ja lubię twoje komentarze czytać bardziej niż posty, bo ty potrafisz... Muszę się hamować. Potrafisz znaleźć właśnie post i tak, wcale tak nie jest. Ale nie piszę tego w ten sposób i bardzo uważam na to, bo niezgadzanie się i odmawianie bardzo krytyczne punkty w relacji, więc... Tak, ale potrafisz zauważyć to, że na przykład ktoś mówi, tu jest tak, to jest taka prawda objawiona. Ty mówisz, kurczę, tu chodziło o coś zupełnie innego. Temu człowiekowi i temu człowiekowi, wiesz. Tak bywa. No jak mi się rzeczy nie są niespójne, to powiem takie, porozmawiajmy jeszcze o tym. Tak, i ostatnio... Żebyśmy na to spojrzeli jeszcze z tej innej perspektywy. Tak, i ostatnio nawet właśnie pisałaś o takiej postawie ekspertów, którzy mówią coś, ktoś nie wdraża ich rekomendacji, a ty właśnie mówiłaś o tym, że ekspert, który zarządza, on ma zarządzać zmianą i ma być skuteczny w zarządzaniu zmianą. To totalnie mi siadło. Tak, nie? tak. Ja się podpisuję pod tym, bo tam widziałem, że ludzie się z tobą, połowa się z tobą nie zgodziła wcale, ale totalnie się podpisuję pod tym. Chyba pamiętam, który post masz na myśli i one, ale to jest zero komentarzy w kierunku autora. To jest pewien typ postów, który się powtarza, że właśnie przychodzi jakiś ekspert i mówi, dałem rekomendację, a zarząd się obraził, bo im się nie podobało i haha, śmieszny zarząd. Takie... Tak. No tak, jeżeli ktoś przychodzi i robi, kto panu tak spierdolił, no to oczywiście, że będzie defensywność po drugiej stronie. No tak, więc częścią naszej pracy jest zarządzanie tą defensywnością, czy zrobienie tak, żeby tę defensywność jak najbardziej obniżyć. Kiedy pracowałam w McKinsey, no to tam było to samo razy 10, bo gdzieś tam zarząd zapraszał McKinsey, ale dyrektorzy poszczególni. No bo trudność polega na tym, że kiedy zapraszasz konsultanta? No kiedy się coś źle dzieje. Tak? No. Przeważnie. No, chyba, że jesteś ultraświadomym człowiekiem. Tak, ale przeważnie jest coś do naprawy. Może nie tyle, że się źle dzieje, ale jest coś do naprawy. No i teraz ten konsultant przychodzi, ale trudność polega na tym, że ktoś wcześniej tę decyzję podjął. I trzeba wskazać palcem, kto je podjął. I właśnie, jeżeli przyjdziesz i będziesz robił, ty źle zrobiłeś, ty źle, no to ci ludzie oczywiście, że nie będą z tobą współpracować i zrobią wszystko, żeby ukryć to, obronić, oskarżyć firmę konsultingową o to, że się nie zna. I co, trzeba zwalić na proces, nie na ludzi. Są różne sposoby na to, żeby do tego podejść, zależy kto jest jakim człowiekiem. Taki, który ja lubię najbardziej, to jest, znaczy to oczywiście zależy od sytuacji, nie? Ale kiedy pracowałam na przykład z mniejszymi firmami i ci właściciele mniejszych firm mówili, Sylwia, bo u nas jeszcze nie ma tego, tamtego, to pewnie ty się za głowę łapiesz, że nie mamy na przykład jakichś procesów. Wstydzą się oceny. Wstydzą się. To ja zawsze mówię, że no nie, może do tej pory nie były wam potrzebne. Jakby to też nie jest tak, że od trzeciego pracownika trzeba wszystko uprocesowić. No to też nie o to chodzi. Więc do tej pory... Są tacy, którzy tak mówią. Do tej pory, jeżeli wam działało, a macie marżę, rośnie wam biznes, no to działało. A teraz są nowe czasy, patrzymy do przodu, nowa era, nowa faza. Więc to nie jest tak, że to był błąd w przeszłości, to była inna faza, a teraz jesteśmy w innej fazie. Ale to oczywiście zależy od sytuacji, nie? Zresztą chyba jest mnóstwo firm, które są ogromne i nie mają procesów tak zaawansowanych jak inne mniejsze na przykład. To prawda, przy czym musimy być ostrożni, żeby to nie było znowu survivor bias. Wiesz, że jest taka firma i przetrwała, ale pytanie, co się stało z wszystkimi innymi firmami, a bardzo często... Tak, bo to akurat tu miałem na myśli bardzo specyficzną branżę, serio. Miałeś coś na myśli. Tak. Bo wiesz, jak obserwuję firmy, które rosną, to mam wrażenie, że większość startupów przechodzi przez taką fazę Bizancjum. Czyli wiesz, mają mnóstwo pieniędzy, mają product market fit, to im siadło, mają mnóstwo pieniędzy, po prostu imprezy, fontanny, Johnny Walker płynie z kranów, nie? I trochę się nie pilnują tej dyscypliny kosztowej. Ale w pewnym momencie się nagle okazuje, jak ktoś w ten bilans popatrzy, że te pieniądze to tam przez palce przeciekają. Więc oczywiście żyją, ale no to wszystko ma swoją cenę. Tak. Ja ostatnio nawet a propos tego tematu rozmawiałem ze znajomym. Nie powiem imienia, bo pewnie nie chciałbym, żeby w takim kontekście mówić, ale on mi powiedział, no wiesz, bo jak dostaliśmy już finansowanie, to ja siedziałem z moim wspólnikiem i tak, ile już wydałeś dzisiaj, bo ja 300 000. Więc właśnie. To przynajmniej były nawet komiczne, nie? Ale są takie, które po prostu nie zauważają, że
jakie pieniądze płyną, nie? W różnych kierunkach niesprecyzowanych. Więc zgadzam się z tym. Coś za coś, nie? Tak. Coś za coś. I też każdą fazą każdego startupu, mam wrażenie, jest taka faza, no jak już się rośnie, trzeba pewne rzeczy poukładać. No i wtedy oczywiście pracownicy niespecjalnie to lubią, ci, którzy byli od początku, no i wtedy zawsze mówią, że to już kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów. Okay. Ale tak to jest. No nie każdy, kto lubi pracować w małej firmie, nadaje się do pracy w średniej albo dużej firmie. Może to nie jest środowisko, które im pasuje. A też mam wrażenie, że wielu właścicieli popełnia troszeczkę taki błąd, licząc na to, że na przykład ten Krzysiek, nasz pierwszy programista, to on będzie potem naszym CTO, nie? Jak mieliśmy to, a może Krzysiek to nie, albo ten pierwszy ktoś, kto nam posty na social media wrzucał. No istnieje prawdopodobieństwo, że to nie będzie twój CMO. Prawdopodobnie nie, no. Ale się tak przywiązaliśmy, bo to jest Krzysiek, my razem, od tej piwnicy, nie? Przeżyliśmy tyle. Ale są też takie historie, no ale tak jak mówisz. Pytanie? No, dokładnie. Też ten Survivor Bias teraz będzie wszędzie widział. Tak mi to wbiłaś w głowę, ale to dobrze, to teraz jest dodatkowy framework, widzę. Nie wiem, czy wiesz, ale robimy kanały YouTube, które mają przełożenie na biznes. Możemy też zrobić taki dla ciebie. Tak, dla ciebie. Najprawdopodobniej jako jedyna agencja w Polsce stawiamy na ruch organiczny. Nie płacimy za żadne wyświetlenia, budujemy prawdziwą publikę. A robimy to jako jedyni, bo to podejście jest po prostu trudne. Ale nie boimy się wziąć ownershipu za twój wynik. A co ważniejsze, mamy już dowody, że umiemy to robić i że to podejście po prostu działa. Pokażę ci je osobiście. Nawet jeśli, jak niektórzy z naszych klientów, nie wiesz, czy to zadziała w twoim biznesie, obawiasz się występowania przed kamerą, braku czasu czy pomysłów na tworzenie treści, oceny innych, czy po prostu, że ten projekt będzie tak wymagający, że możesz nie dać rady. Może myślisz, że SEO jest lepszą alternatywą lub nie chcesz robić czegoś, co nie przynosi efektów tu i teraz. I nie wiesz, czy da się to przyspieszyć, ale chcesz mieć przecież solidny dopływ jakościowych klientów. Nie przejmuj się. Mamy proces na te i inne twoje obawy. Jeśli to dla ciebie interesujące i chcesz po prostu sprawdzić, bo może sam nie wiesz, czy w twoim biznesie to zadziała, umów się ze mną na wideokawę, klikając link w opisie. Potrafię szybko sprawdzić, czy treści wideo pomogą zbudować z czasem stabilne źródło jakościowych klientów dla ciebie. A wiemy już na pewno, że klienci z kontentu wideo mówią zamiast prześlij wycenę, żebym mógł ją porównać z innymi, zdecydowane oglądam was i chcę pracować właśnie z wami. Umów się teraz, to serio, 2 kliki. Nie czekaj, aż twój konkurent zdominuje twoją niszę. Wracam gadać. Wracając, ja mam wrażenie, że to wcale nie jest powszechne połączenie, taka logika, niemalże matematyczna w twoich wierzeniach i tak dalej, plus zrozumienie emocji, bo jak ty mówisz o emocjach i mówisz o interesach ludzi i w ogóle właśnie tych miękkich rzeczach, mówisz jak matematyk, a nie jak emocjonalista. No, tak. Więc to jest ciekawe. Zawsze tak miałaś? Czy to jest tak, że na przykład, nie wiem, właśnie dlaczego taka jesteś? Mów. Było tak miło. Czemu taka jesteś? Nie, wiesz co, to jest proces. Ja myślę, jak to powtórzyć, wiesz o co chodzi, nie? Okay. Jak się tego nauczyć. Dobra, to powiedziałabym, że 2 rzeczy się bardzo mocno połączyły. 3 rzeczy. No pierwsze to wiadomo, jakieś moje naturalne skłonności, to wiadomo, ale potem 2 rzeczy. Pierwsza to jest 7 lat w McKinsey. To jest... Robi swoje, tak? Robi swoje, okay. Nie? Tam takie słowo synteza, czyli wyciąganie, jaka jest ta esencyjka, nie? Co z tego wynika? Konsultanci zasypiają i budzą się z takim określeniem so what? Czyli co z tego wynika, nie? Że jest taka historia. Ale so what? Co z tego wynika? No, że będziemy robić coś. Ale ale so what? Nie? Co z tego wynika? Więc bardzo uczy niesamowicie takiej dyscypliny w myśleniu. To jest nawet ta komunikacja, o której mówiliśmy, to nawet nie jest tylko sposób wyrażania się, to jest dyscyplina w myśleniu, nie? Więc moje myśli płyną bardzo ustrukturyzowanym algorytmem. No. If this, then that i tak dalej. Więc to jest pierwsza rzecz, która to tak oszlifowała, powiedziałabym. Ekstra, no. A druga rzecz to jest lenistwo wrodzone moje. Dlatego, że ja zajęłam się tym, czym się zajęłam i komunikuję się tak, jak się komunikuje w pracy, bo mi to po prostu oszczędza mnóstwo czasu.
Mnóstwo. Rozumiem, czyli precyzyjnie trafiasz w silny ból, jakby to była reklama. Na przykład, ale też taka chęć zrozumienia ludzi, skąd oni przychodzą, jakie mają potrzeby. Wiesz, jak na przykład ktoś się zachowuje nieracjonalnie, po prostu podejmuje jakąś dziwną decyzję, no to większość ludzi się denerwuje. A ja mam takie, a czemu? Czemu tak się stało? A co on ukrywa? Czego nie mówi? A co na niego wpływa? I ta ciekawość dramatycznie mi usprawnia skomunikowanie się z takim człowiekiem, przez to oszczędza mi czas. I bardzo dużo ludzi, którzy zaczyna się uczyć komunikacji, myśli, że oni nie mają na to czasu, nie? Bo to dłużej, bo to trzeba pomyśleć, bo to trzeba ubrać w zdanie. A ja zawsze to tłumaczę tak, że jak musisz dojechać do jakiegoś celu, no to możesz zazwyczaj jechać albo autostradą, albo po wioskach. No i teraz droga przez autostradę zazwyczaj jest dłuższa w kilometrach, ale jest szybsza. Więc tu jest podobnie, nie? Czasami to jest w cudzysłowie dłuższe w kilometrach, ale mimo wszystko dużo szybsze do osiągnięcia twojego celu. Dobra, to zgaduję, że mnóstwo razy zadałaś sobie i komuś takie pytanie właśnie, dlaczego podejmujesz taką decyzję i czy zdarza się tak, że dochodzisz, wiesz, do takiego sedna, gdzie ta osoba mówi, no dobra, to nie miało sensu, czy nie? Czy tam zawsze jest właśnie jakiś taki, wiesz, ukryty sens, który dodaje ci cegiełkę do tego, żeby właśnie zrozumieć te zależności? Wiesz, co mi chodzi? Przede wszystkim nie pytam dlaczego, bo ludzie nie potrafią odpowiedzieć dlaczego. Czyli nie potrafię. Nie, zazwyczaj nie. Zazwyczaj nie, więc to jest jakby moja dedukcja. Ewentualnie potem ją z kimś sprawdzam, czyli że to słyszę, że zależy ci na tym i na tym, albo słyszę się, że obawiasz się tego i tamtego. Jeżeli kogoś zapytasz, dlaczego to zrobiłeś? Nie. To jeszcze tylko podniesie gardę. W ogóle pytania zaczynające się od dlaczego nie polecam. W większości kojarzą nam się z dzieciństwem, kiedy mama pytała, dlaczego to rozbiłeś szklankę. Nie wiem czemu, dlaczego. No, upadła. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego tego nie zrobiłeś? Dlaczego nie posprzątałeś? Więc pytania zaczynające się od dlaczego często wywołują w ludziach właśnie tę defensywność, bo czują, że muszą się tłumaczyć. Że ktoś żąda od nich tłumaczenia się, a już zwłaszcza w sytuacji, w której oni nie wiedzą, dlaczego tak zrobili. Wow, to ja tak często zadaję to pytanie. Podobnie, to nie znaczy, że nie ma sytuacji, w których to nie działa. Może dlatego mnie nie ale lubią. Pytania na przykład, jak do tego doszedłeś, albo co miało wpływ na twoją decyzję, są takie bardziej kolaboracyjne. Dobra. Ale to nie znaczy, że nikt nigdy nie może zadawać pytania zaczynającego się od dlaczego, nie? To jest w ogóle w komunikacji, trzeba pamiętać, że komunikacja to jest taki przybornik. Jak w Harrym Potterze może być z eliksirami, albo tam u dziadka w garażu, że otwierasz te drzwiczki i tam są narzędzia komunikacyjne różne. I po prostu bierzesz to, co ci jest teraz potrzebne. I moja praca bardzo często polega na tym, żeby poszerzać ludziom ten narzędziownik. Czyli po prostu, żeby nie było tak, że jak masz młotek, to wszystko wygląda jak gwoździe i jedziesz jednym schematem, tylko żebyś wiedział, że masz różne drogi do wyboru i świadomie podjął decyzję, po które narzędzie chcesz dzisiaj sięgnąć, a nie, że po prostu masz jeden tryb i jedziesz sobie tym jednym trybem. Także to nie jest tak, że nie wolno używać pytań zaczynających się od dlaczego. Warto pamiętać, że są też inne. Ale warto wiedzieć też, że potrafi takie pytanie cofnąć kogoś do dzieciństwa, bo może być to twoim celem. Może być. Rozmowie, nie? Może być, oczywiście, że tak. I też warto pamiętać, że w komunikacji jest taka pułapka, że mnóstwo ludzi nie mówi tego wprost, ale taka jest gdzieś tam nadzieja, że są narzędzia, które dadzą ci 100% gwarancji. Czyli wiesz, jak wypowiesz te słowa, to ten ktoś po prostu, wiesz, wszystko ci odda no to chloroform być może, nie? Ma takie właściwości. Więc wszystkie tych technik komunikacyjnych, to one działają na zasadzie plus 5%, plus 5%, plus 5%, nie? I w którymś miejscu ci się przegnie. Kojarzysz taki eksperyment z ręcznikami w hotelu, że testowali jaki napis? Kojarzysz te takie, proszę chroń planetę, coś tam, nie rzucaj ręcznika. Jak rzucisz na podłogę, to ci wymienimy, a jak zostawisz na wieszaku, to ci nie wymienimy i proszę chroń planetę z nami. I robili badania, który napis, jak napisać, żeby było jak najbardziej skuteczne, żeby jak najwięcej osób zechciało używać ponownie tego samego ręcznika. I niestety skłamię cyfry, ale bo nie pamiętam, ale pierwsze było tam chroń z nami planetę, tam 10 kilo, coś tam CO2 i chyba 34% zachowało ręcznik. Potem zmienili, że nie pamiętam dokładnie, że większość gości w tym hotelu
używa ponownie ręcznika, no i tam było 39%, a potem ten najwyższy to było 75% gości, którzy mieszkali w tym pokoju, użyło ponownie tego samego ręcznika i tam skuteczność była 44%, jeżeli dobrze pamiętam, ale mogłam skłamać te cyfry. O, to taka sama jak konwersja z leada kwalifikowanego na klienta u Szymona Negacza. Przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę. Nie sądzę. Ale do czego to mówię? To jest teraz pytanie, czy ta technika jest skuteczna? Dalej połowa ludzi nie użyła ręcznika. I malkontenci komunikacji by powiedzieli, to nie działa, daj nam inne narzędzie. Ale wzrosło o 10 punktów procentowych, tak? Więc jesteś 10% do przodu. I teraz nie ma takiej techniki, która ci zagwarantuje 100% sukcesu, nie? Więc żeby pamiętać o tym, jeżeli ktoś zaczyna się bawić w komunikację, że to jest procent składany, a nie one time, lifetime, wiesz, offer i one and done. Tak, to totalnie to rozumiem. No też nie doszukiwałbym się. W ogóle chyba nie ma w niczym takich strategii, które dają 100%. I warto o tym pamiętać, bo mam wrażenie, że niektórzy nie pamiętają, że to jest procent składany. Poza tym, jak byłoby nudno, gdybyśmy mieli przepis, nie? Co chodzi? To jest jednak ruletka, nie? Tak. Ciekawe. W pierwszym odcinku, który nagrywałem z Szymonem Negaczem, bo teraz właśnie nagrywamy na drugi. Zapraszam na drugi, ale zapraszam bardziej najpierw na pierwszy, potem na drugi, bo jak ja obejrzałem drugi raz pierwszy, to mi wybuchła głowa. On powiedział mi taką rzecz, że jako ludzie mamy tendencję do posiadania zdania na każdy temat. On mówił to o sobie, że ludzie mają coś takiego, że każdy teraz musi mieć na mój temat zdanie. Okej. Wow, I to w ogóle wywołało we mnie taką myśl, kurczę, że ja w ogóle nie chciałbym być takim gościem, który ma zdanie na każdy temat, zwłaszcza kiedy ten temat to jest drugi człowiek. Jasne, absolutnie. Tak, ale rzeczywiście złapałem się na tym, że kurczę, chyba tak jest, nie? Że mamy coś takiego. I zastanawiałem się, czy to jest w ogóle temat, na który ty właśnie jakieś zdanie będziesz miała, bo tu masz dobre rozkminy. No teraz nie mogę mieć zdania, bo wiesz, będzie, że... No, wiesz co, to jest mega ciekawe. Jak powiedziałeś, że ludzie mają zdanie na temat Szymona, to ja nawet miałam kiedyś taką myśl, bo ktoś mi powiedział, że właśnie tam chyba nie lubi, czy zna kogoś, kto nie lubił. Ja tak mówię, naprawdę? Są ludzie, którzy go nie lubią? Przecież tak ładnie nagrywa treści. Jeszcze ja rozumiem, że ktoś w jakimś jednym aspekcie merytorycznie się z nim jest... Sorry, Szymon, że tutaj cię obgaduję w tym podcaście publicznie. Że wiesz, ja rozumiem, jak ktoś on powiedział, to ja się z tym nie zgadzam, rozumiem. Okej, to każdemu, nie? Można mieć różne opinie, ale że ktoś go nie lubi, co on komu robi złego, żeby go nie lubić? Więc to jest, myślę, że takie ludzkie jednak gdzieś tam pewnych ludzi nie lubić, ale ja zazwyczaj, jeżeli widzę takie treści kogoś, kto mi się nie podoba, to ja raczej myślę o tym, że ja nie jestem grupą docelową. No chyba, że ktoś kłamie, wiadomo, jakieś tam złe rzeczy robi. Ale jeżeli po prostu mówi rzeczy, które do mnie nie trafiają, to ja po prostu uważam, że to po prostu nie jest dla mnie, nie? To ja nie jestem grupą docelową, no bo nie da się pisać, czy robić, czy nagrywać tak, żeby całe spektrum wszystkich ludzi, nie? Tak, I wydaje mi się, że trudność polega na tym, że wielu ludzi stawia siebie tak w centrum, w sensie, że wszystko jest o nich. Jakby Ricky Gervais miał taki sketch, nie wiem, czy widziałeś, właśnie o tym, że ludzie mu tam piszą rzeczy, a on mówi, to nie jest o tobie, jakby wyluzuj, nie? To nie jest do ciebie, to nie jest o tobie. I on taki miał sketch, mówił, że to tak jakbyś, ktoś miał plakat, wisiał na mieście, że tam udzielam lekcji gry na gitarze, a przechodzący człowiek by zadzwonił do ten numer i powiedział, ja nie chcę się uczyć grać na gitarze! Nie chcę się uczyć grać na gitarze. Wiesz, tak, to nie jest do ciebie, to nie jest o tobie. Po prostu idź dalej, nie? Tak, ze swoim życiem. Masz rację. No, to pomaga takie myślenie. No tak. No chyba, że właśnie jakaś merytoryczna jest, no to wtedy możemy dyskutować. Tak. Ale właśnie jeżeli ktoś zaczyna używać argumentów ad personam, czyli że a ty jesteś za młoda, ty jesteś za stary, a ty... No to już jest koniec dyskusji, no bo z tym się nie da dyskutować. Merytorycznie możemy, ale jak ktoś zaczyna mówić, a co ty wiesz o życiu, bo to już nie ma. Nie ma o czym. Wiesz co, ja stwierdziłam, że
nie ma nadziei po 2 wypadkach. Pierwszy był taki, kiedy napisałam życzenia na Dzień Kobiet. Na LinkedInie, po prostu Dzień Kobiet, jakieś tam życzenia na Dzień Kobiet. I w komentarzach zostałam oskarżona o seksizm. Więc stwierdziłam, że nie ma bezpiecznych tematów. Okay. A drugie takie, że jest pan na TikToku, który jest terapeutą uzależnień. No i nagrywa dla osób wychodzących z nałogu o tym, jak sobie radzić, jak wyjść z nałogu, no i o tym, że alkohol jest jakby co do zasady trucizną. Chyba kojarzę. No. Jest ich wielu, nie? Ale jeden. I ja, chociaż mało piję, nie jestem 100% abstynentką, ale kiedyś piłam, no to mimo tego, że jakby ja nie biorę osobiście tych jego, wiesz, fajnie, dobra misja. Oczywiście, że alkohol to trucizna. Może ja podejmuję inną decyzję, ale obiektywnie to jest trucizna. Fajnie, że pomaga ludziom uzależnionym. Super! Wiesz, trudno mi sobie było wyobrazić, jak dużo hejtu go spotyka. Że jak dużo osób oskarża go o to, że wmawia im, że są alkoholikami. O ja. Wiesz, o co chodzi? Stwierdziłam, jak pan, który jest terapeutą uzależnień i pomaga alkoholikom, spotyka się z taką ilością hejtu i to nie ma świętości. Jakby, wiesz, nie ma żadnego tematu, który jest bezpieczny, a właśnie wydaje mi się, że bierze się to z tego, że ludzie biorą to wszystko osobiście, nie? Że co ty gadasz, ja tylko tam 5 piwek. Ego. Chyba tak, nie? Że właśnie ludzie tak wszystko osobiście biorą, że to jest o mnie, że to jest o mnie, że to jest do mnie, że nie potrafią po prostu stwierdzić, dobra, to nie jest dla mnie, przewijam, idę dalej ze swoim życiem. No tak, możesz mieć rację. I mi się przypomniało, jak myślałem sobie o tym temacie, czasem sobie siedzę i myślę i mam na to miejsce w kalendarzu, tak. Na myślenie? Tak. Masz zapisane w kalendarzu czas na myślenie? Tak, mam. Polecam. To myślałem sobie właśnie w tym temacie i przypomniał mi się Michał Szafrański, który wiele lat temu, gdzieś mi zostało też w głowie jego... Jakieś zdanie. Powiedział to na jakiejś rozmowie, na bank to słuchałem, że on siedział przed mikrofonem. Masz dobrą pamięć do tego, co ludzie mówią na mieście. Tak. I on powiedział taką rzecz, że on specjalnie, jak wchodzi na spotkanie, to wchodzi w bluzie, normalnie ubrany jak zwykły człowiek, w trampkach i tak dalej. I później tym, jak się wypowiada i jakie ma kompetencje na temat danych tematów, odwraca to zdanie o sobie z pierwszego wrażenia i mówi, że to jeszcze lepiej działa, niż jakby od razu wszedł jako wiesz, dobrze ubrany ekspert i tak dalej, nie? I mówi, że on to lubi robić, nie? Na przykład. Pewnie. Więc to pytanie, czy to jest co? Survivor bias? Myślę, że... Tak, może być. Może hipotetycznie, teoretycznie. Kurde, już nigdy świat nie będzie taki sam. Nigdy nie będzie taki sam. Czuję. Nie będzie taki sam. To mi przypomina Pratfall Effect. Nie wiem, czy kojarzysz, o co w tym chodzi. Jest coś takiego, że jeżeli pokażemy na samym początku swoją kompetencję i później popełnimy jakiś błąd, typu, nie wiem, wylejemy na siebie kawę albo coś, to nasza eksperckość wzrasta w oczach ludzi, a jak wcześniej okazaliśmy się bardzo nieekspertami albo po prostu ludzie nas oceniają, ten to się nie zna i popełnimy błąd, to też wzmacniamy tą poprzednią rzecz. Nie wiedziałam, że to się tak nazywa, ale nie wiem, czy znasz temat gier statusowych. Nie. Gry statusowe to jest takie, jeżeli ktoś jest ekspertem, tego przepraszam, pewnie przekręcę definicję, ale generalnie chodzi o to, że w świecie zwierząt, jak sobie pomyślisz, no to są objawy dominacji i objawy uległości. No. Objawem dominacji jest na przykład wyszczerzanie zębów. Okay. Nie, przepraszam, na odwrót chyba. Dobra, to się wytnie. Znaczy są objawy dominacji i uległości. Na przykład jak piesek się kładzie na pleckach i pokazuje brzuszek, no to jest uległość, nie? I podobnie jest u ludzi, że jesteśmy w stanie swoją dominację różnymi zachowaniami przedstawić lub uległość. Na przykład wyobraź sobie, że idziesz wąskim chodnikiem i idzie naprzeciwko ciebie ktoś. Chodnik jest wąski, nie miniecie się. I co, zatrzymacie się? Będziecie grać w papier, nożyczki, kamień? Jakby, ustalicie? No nie, ktoś instynktownie zejdzie z drogi. Nie? Tak. Więc to jest to. Mniejszy. No, zależy. I do tego też jest to, że jeżeli ktoś ma tak zwany wysoki status, czyli właśnie chodzi wyprostowany, mówi szybko, mówi tonem nieznoszącym sprzeciwu i tam jeszcze jest wiele innych różnych zachowań, to jeżeli taka osoba właśnie pokaże jakąś słabość, to wzmacnia jego... Czyli to jest Dokładnie, czyli na przykład były takie pokazywane książę Harry, jeszcze z tych starych czasów, kiedy był w rodzinie królewskiej, który co do zasady, oni się tak, prowadzą jednak w takiej dominującej pozie i się tego uczy. Były nagrania z jakiegoś stadionu, gdzie jakieś małe dziecko wyjadało mu popcorn.
z tego, że to było takie, wiesz, to dodaje takiej właśnie tego ludzkiego wymiaru. Ale on dawał mu ten popcorn, w sensie... Nie, dzieciaczek mu sięgał po prostu. Rozumiem. To nie było jego dziecko, żeby była jasność. Okay. Ale nie uderzył tego dziecka. Nie. Że mu zabiera. Nie wiedziałam, że to się tak nazywa, ale zdecydowanie. No. Ja też nie wiem, czy to jest jedyna nazwa, ale ja tak... Zresztą mogłem się też pomylić, ale nie, jestem prawie przekonany, że to się Pratfall Effect nazywa. Czy w takim razie myślisz, że jako ludzie trochę za bardzo się skupiamy na pierwszym takim wrażeniu, jeżeli chodzi o innych ludzi? Czy w ogóle to jest dobre? Czy nie ma to żadnego kwantu, czy to jest dobre, czy złe, czy po prostu tak jest? Bo często mówisz, nie obrażajmy się na rzeczywistość, nie? Tak, rzeczywistość ma na to wyrąbane. Tak. No. O, wiesz co, ja mam na to teorię i powiem ci, że ja myślę, to wpadłeś teraz tutaj, wdepnąłeś w pułapkę, w czarną dziurę. Bo słuchajcie, ja czytałam często jakieś rady na LinkedInie, były na konferencjach i patrzyłam na nie i myślę, to jest rada technicznie poprawna, ale strasznie mnie wkurza jako zupełnie bezużyteczna. Jakby taka, której się nie da zastosować. Dobra. I zastanawiałam się długo, czemu tak jest? Czemu ta rada, która jest technicznie poprawna, jak irytuje jako zupełnie bezużyteczna? I wymyśliłam. No. I to się ma chyba do twojego pytania. Dlatego, że wiele osób, które pisze na LinkedInie rzeczy, na przykład, że zespołowi to trzeba dawać autonomię. Trzeba dać autonomię, trzeba im ufać i to się wszystko... No i to jest technicznie prawda. Ale jest kolejność działań, jak w matematyce. Czyli żeby to się stało, musisz wykonać kilka rzeczy pod rząd, żeby móc zrobić te rzeczy. Bo tą rzeczą na końcu drogi nie nadrobisz tych wcześniejszych. Czyli na przykład w przypadku zarządzania firmą, no to musisz mieć dobrą rekrutację, ustrukturyzowane procesy. Musisz mieć strategię, żeby ci ludzie, którym dasz autonomię, wiedzieli, co mają robić. Musisz mieć dobry podział obowiązków. Musisz mieć skuteczny system performance management, czyli jakiejś ewaluacji tych ludzi, żeby sprawdzać, czy oni idą we właściwym kierunku. I jak już zbudujesz tą siatkę, już wokół ludzi, no to możesz ich puścić wolno, tak? No bo ta siatka, myślę, że Szymon też o tym mówi, bo on mówi, że sprzedaż to proces, nie? Tak. To jest podobnie. No nie możesz po prostu zatrudnić świetnych handlowców, a potem puścić ich samopas. Musisz im dać pewien system, który wokół nich zbudujesz. I to jest ponownie pierwsze wrażenie, tak, ale pierwszym wrażeniem nie nadrobisz braku kompetencji, tego, że nie potrafisz w jasny, klarowny sposób się wyrazić, nie? Więc ja mam takie rzeczy jak na przykład granie ciszą albo używanie imion. Lubimy słyszeć swoje imię. Tak. Gdybym powiedziała, Szymon, jak się masz? Nie? O, dobra uwaga, Szymon, fajnie, że o tym powiedziałeś. Nie? Lubimy ten dźwięk. I to jest, ale to nie zastąpi tych wszystkich innych klocków. Wiesz, to jest tak, jak masz słoik. Kojarzysz to takie z zarządzaniem ciastem, ćwiczenie, że masz słoik? Z zarządzaniem ciastem? Czasem. Czasem. Takie wiesz, sprzed 30 lat, że jak masz ten słoik, to najpierw musisz tam włożyć duże kamienie, a potem małe kamienie, a potem zasypać piaskiem, a potem wodą, tak? I to jest ten twój czas, no bo te kamienie to jest ten czas z rodziną, tak? Te wszystkie najważniejsze rzeczy. I tak musisz zarządzać czasem, czyli od tych najważniejszych kawałków. I tu mam wrażenie, jest podobnie, nie? Że są takie kompetencje czy rzeczy, to są takie duże kamienie, a takie rzeczy jak pierwsze wrażenie, to oczywiście jest istotne, ale to już jest bardziej ten piasek, że nie nadrobisz tym, że musi być pewna kolejność rzeczy, w których to robisz i pewnych rzeczy po prostu nie przeskoczysz, nie zastąpisz, nie nadrobisz. Bardzo fajnie, że o tym powiedziałaś, bo i dlatego ja nie lubię, wiesz, TikToków, nie? Tylko lubię dłuższy content. Bo właśnie tutaj mi się przypomina Paweł Sieczkiewicz, który tak mi to głęboko w głowie zostało. On tutaj na fotelu powiedział, że on trochę nie lubi takich właśnie rozmów, które nie są też tak, wiesz, głęboko zawieszone w kontekście. On mówi, kurczę, bez kontekstu to ja ci mogę powiedzieć jakąś radę biznesową, możemy sobie tu postrzelać i tak dalej, ale to może być, ja mogę zrobić komuś krzywdę. Może tak być. Wiesz o co chodzi. I to jest to, o czym ty mówisz, nie? Że kurczę, bez tego kontekstu, bez rzeczywiście... I teraz w takim układzie dlatego to cię właśnie tak triggerowało, że właśnie tam nie było kontekstu w tych właśnie trochę radach? Tak. No? Ja powiem ci, że ja w ogóle w komentarzach... Bo jak ty piszesz,
to ludzie też, nie, chciałem powiedzieć, że ludzie się nie triggerują, ale też się triggerują. Ale rzadko. Ale rzadko. Rzadko. Już to ja merytorycznie zawsze mogę porozmawiać. Ale powiem ci, że ja się staram w komentarzach naprawdę ograniczać. Ja wiem, że moja grupa... Może jakieś troll konto. To jest... Nie. To się wytnie. Ale wiesz, no po prostu... Niech ci zbanuje. No, tak, serio, okay. serio. To nie. Halo LinkedIn, halo tutaj oficer prowadzący. Ponieważ na przykład była taka grupa, która mnie frustrowała bardzo i to są doświadczeni przedsiębiorcy. Trochę bardzo lubię i szanuję, więc to nic, ale trochę zapomniał wół, jak cielęciem był. Czyli oni na przykład piszą posty, że właśnie oni ufają zespołowi i że ich głównym celem to teraz jest zarządzanie emocjami i patrzeć, czy ktoś się nie wypalił, a zadania to się zrobią, nie? Jakby to po prostu brzmi, jakby oni chodzili po biurze i po prostu złotym pyłem ludzi posypywali. Ale to, o czym zapominają powiedzieć, znaczy nie zapominają, po prostu nie o tym jest post, więc ja to też rozumiem. To nie jest tak, że oni to ukrywają świadomie. Że 10 lat budowali tą firmę w taki sposób, żeby teraz mogli odsunąć notatki na bok i zapytać, jak się czujesz, Szymon? Tak? Bo to nie jest tak, że zatrudniasz sobie pierwszego człowieka i robisz, jak się czujesz, Szymon? Wierzę w ciebie, nie? Na pewno to zrobisz. Tak. Bo wtedy nie mielibyśmy takich statystyk upadających firm, jak mamy, nie? Więc to jest po prostu pewne rzeczy, te bez tych nie będą wiesz, ciekawostką. Ultra ważne jest to, co powiedziałaś, bo rzeczywiście, ale czuję, że ty wierzysz w to, że jakby na pewnym etapie właśnie na przykład, czy wierzysz w to, że na pewnym etapie kultura organizacyjna może dać dużo większą dźwignię niż właśnie same procesy? Od początku. Od początku daje dźwignię, tylko że w czasie jak firma rośnie, to zmienia się definicja, że tak powiem. Dlatego, że jak jesteś małą firmą, to taką małą kilkunastoosobową, to kultura organizacyjna, w cudzysłowie po prostu właściciel, founder jest tą kulturą. Bo ten człowiek jest, każdego zna, każdemu rękę poda, widzi dokładnie, co ci ludzie robią i tak dalej. Jak firma rośnie i się skaluje, masz 100, 150, 200, 250 osób, nie znasz tych wszystkich ludzi. Nie jesteś w stanie mu ścisnąć ręki. Nie jesteś w stanie wiedzieć, kto z nich dobrze pracuje, a kto niedobrze pracuje. Więc wtedy ta kultura organizacyjna musi zmienić formę, nie? Więc kultura organizacyjna zawsze jest absolutnie ważna i kluczowa, tylko że co innego te słowa znaczą na różnych etapach rozwoju firmy. Wielkości. Tak, absolutnie. Spoko. No tak. To, że właśnie founder nie zna imion 150 osób, to może być niezły ból. Bo... Tak. I też te 150 osób, na przykład jak founder pracuje bardzo blisko z ludźmi, to ci ludzie dokładnie rozumieją jego wizję. Dokładnie rozumie jego strategię, bo oni rozmawiają o tym codziennie. Tak. A teraz jak 150 osób jest, to na przykład founderzy bardzo często się frustrują tym, że ludzie nie rozumieją, co oni chcą osiągnąć. No bo inaczej się komunikujesz z 10 ludzi, a inaczej się komunikujesz ze 150 osobami. Nie? To już jest zupełnie inny... Tak, to kaskadowanie tej misji, wizji, strategii, celów i tak dalej jest trudne. Nie? Bardzo i te zależności się już mnożą logarytmicznie. Sylwia, w takim razie kim ty jesteś, ale nie chodzi mi o zawód. Czy ty jesteś w stanie w ogóle dać sobie metkę? Czy lubisz to? Bo są ludzie, którzy lubią, zauważyłem, by się ometkować. Są ludzie, którzy nienawidzą tego absolutnie i niedefiniowanie siebie niemalże jest ich wartością. Nie mam. Ale jeżeli ktoś wymyśli, to niech mi napisze, bo to jest właśnie to słowo, którego szukam cały czas. Tylko wiesz, ty grzebiesz w zawodowym życiu, a ja myślę o tobie jako o człowieku, bo to wiesz o co chodzi, bo mamy prawdopodobnie, nie wiem, no niektórzy mają tylko jedno oblicze, nie? Związane tylko z biznesem, ale no zakładam, że ty jakoś... inaczej. Jak ty byś się przedstawiła znajomym, a nie ludziom, wiesz, w pracy? Okej. To mi się przyda, cześć, jestem Sylwia. A ty jak się przedstawiasz? Ja podobnie, tylko nie Sylwia. Tylko, że mam nadzieję, że nie Sylwia, to by było dziwne. To by było trochę niezręczne. Chociaż oczywiście jak to sobie lubi. Wiesz co, nie mam. Nie mam chyba czegoś takiego. Ale jak o sobie myślę czasami, to myślę o sobie jako osobie, która jest w drodze. Ja to, co robię teraz, zajęło mi
kilkanaście lat, bo to był proces. To był iteracyjny proces dochodzenia do rzeczy, rozumienia rzeczy, zmieniania rzeczy. I w ogóle ta droga, ostatnio zrobiłam diagnozę i wyszła mi ADHD, czyli mam na papierze z pieczątką, ale wiesz, co było ciekawe, oprócz tego, ta rozmowa, bo diagnoza ADHD to jest pewien kwestionariusz, no i psycholog tam zadaje pytania, nie? Jak pani sobie radzi z tym sytuacją, a z taką, a w takim. I tam były takie pytania, jak sobie pani na przykład radzi z rutynowymi, powtarzalnymi zadaniami i coś tam. I ja miałam taką refleksję na chyba 10 pytaniach w tym kwestionariuszu, że ja sobie nie muszę radzić z tymi rzeczami, bo ja tak ułożyłam moje życie, żeby ich w ogóle nie mieć w swoim życiu. Okay. I to był zupełnie nieświadomy proces. Znaczy to był świadomy proces, bo ja wiedziałam, że to mnie męczy. Nie wiedziałam dlaczego, ale wiedziałam, że nie mogę tego mieć w swoim życiu, bo mnie to za bardzo męczy. I potem zrozumiałam dlaczego, więc to fajnie. Ale powiedziałam, że właśnie jestem w drodze, bo ciągle coś zmieniam, dostosowuję, zawężam zakres działalności. Więc ale to jest super, to ADHD pomaga w optymalizacji. Oj, to pewnie jednym pomaga, innym nie pomaga. Każdy inaczej to przeżywa. Okej, ciekawe jest to a propos tej diagnozy ADHD. W ogóle to jest dla ciebie komfortowy temat? Tak. Tak? Tak, znaczy to jest nowy temat, więc... Ale tak, tak. A mogłabyś się podzielić, czy dostałaś jakieś leki na to? I czy w ogóle... Są leki na to, ja jeszcze nie decydowałam się. Okay, to jest jeszcze też świeży temat. I powiem ci szczerze, że ja oprócz takich, bo wiesz, pewne rzeczy żyjesz z nimi na co dzień. Coś ty sam ze swoimi myślami, ze swoimi nawykami. Tak. I po prostu w związku z tym, że żyjesz z nimi od zawsze, to nie zauważasz, że one są dziwne, nie? Albo patologiczne, albo odstają od normy, nie? Totalnie. No bo po prostu tak jesteś. I ja jakieś tam miałam swoje wyzwania. Parę lat chodziłam na terapię i pewnych rzeczy nie byłam w stanie przeskoczyć. I miałam takie, teraz to źle zabrzmi, co powiem, ale miałam takie, kurna, ja jestem mądra. Wiesz, ja jestem mądra, ja bym to ogarnęła, tak? Jakby ta pani mi to tłumaczy, ja to rozumiem, co ona do mnie mówi, ale nie jestem tego w stanie wdrożyć nijak w życie przez ileś tam lat. Mówię, no to musi być coś fizjologicznego. To musi być coś fizjologicznego, bo ja bym to ogarnęła. No, to jest jakieś zadanie, jakiś task, to jest, wiesz, to jest do zrobienia. Więc wtedy zaczęłam kminić, że to musi być coś fizjologicznego i po prostu zaczęłam się zastanawiać, co to może być. Okej, dobra. I co? I od razu jakby udało ci się to zdiagnozować w miarę szybko? Czy były jakieś strzały w ogóle? Jak to się stało? Jak już tak, to już, jeżeli tak, że już w cudzysłowie postanowiłam, że to chyba jest najbliżej, to tak, ale też czymś takim, co mnie skłoniło do tego, było to, że bardzo bliska mi osoba zdiagnozowała u siebie. Ta bliska osoba akurat zaczęła brać leki i to jest nie do opisania wzruszenie, której ta osoba doświadczyła, kiedy wzięła te leki. Okay. Bo to jest, o osobach z ADHD mówi się, że to jest tak, oni się tak czują, jakby cały czas żyli na stadionie. Czyli po prostu wiesz, wow, echo, i te głosy i tak dalej. I jak ta osoba wzięła leki i mówi, że Jezus Maria, to ludzie tak żyją? Tak, że tak nic nie słyszą w głowie? Jezus. To wzruszenie, nie? To jest chyba stan, słowo, którym muszę to opisać. Był taki filmik na TikToku pana, dużo jest takich, którzy właśnie pierwszy raz wzięli te leki i jak im to wyłączyło te głosy i pan jest taki śmieszny i jadł twarożek i mówi: o Jezu, jestem tylko ja i mój twarożek. I wiesz, taki Jezus Maria. Myślę, że ludzie, którzy tego nie mają, jakby nie poczują tego, ale więc w związku z tym ta historia mnie tak skłoniła do tego, że to jest tak i w ogóle wiesz, co obserwuję? Że dużo ludzi, którzy to zdiagnozowali, to tak poprawiło ich jakość życia, że rzucają swoją bieżącą pracę i zajmują się psychoedukacją. Bo mają kilka takich przypadków w życiu widziałam. A nawet jak nie rzucają pracy, to się wkręcają w psychoedukację, bo mają takie poczucie, Jezu, 20 lat życia. Nie? Jakby ktoś mi to powiedział 20 lat temu. Tak. Więc właśnie to wzruszenie bardzo jest widoczne. Pamiętam to, jak po książce, nie wiem, czy czytałaś Mindset Carol Dweck, to jest coś, co na mnie wywarło takie wrażenie. Gdzie stwierdziłem, kurde, fajnie, że Growth Mindset i Fixed Mindset? Tak, okay. Fajnie, że nie nałożył śmierci. To przeczytałem, bo bym
się trochę zasmucił. No i mówię, kurde, jeszcze tyle życia przede mną. Tak. No powiem ci, że to też ja jako matka tak wywarło na mnie to wrażenie, ponieważ ja też od dzieciństwa jakieś tam miałam piątki i paski i tak dalej. No i zawsze, Boże, jest taka mądra. I naprawdę tak to poczułam, że, no bo ona tam podaje taki przykład, że jak się dzieciom, nie, że były te dwie grupy dzieci badanych i dawali im zadania, jakieś tam puzzles. No i jedną chwalili za wysiłek włożony, czyli że no, nie poddałeś się, starałeś się i tak dalej, a drugą, że jesteś taki mądry, taki utalentowany. No i jak drugi raz dawali im zadanie do wyboru tak samo trudne albo trudniejsze, no to ta pierwsza grupa brała tak samo trudne, a ta druga trudniejsze. Odwrotnie. Odwrotnie, dokładnie odwrotnie. Ale dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie, no bo te osoby, które miały łatki utalentowany, mądry, inteligentny, to po prostu bały się tą łatkę stracić. Nie? Ja się też tak... I to jest też, myślę, że jeden z powodów, dla których pętlą ludzie boją się wystąpień publicznych, nie? No bo co? I okaże się, że wcale nie jestem taki mądry i taki utalentowany i stracę tę łatkę, stracę tą naklejkę. No, to jest... A to jest duży strach. No tutaj Maciej Aniserowicz właśnie mówił o tym, jak bardzo się stresował przed pierwszym wystąpieniem, że 5 lat mu zajęło pozbycie się tego. No i wiadomo, że jest takim mówcą, że każdy chciałby go zaprosić, ale on już nie udziela takich. Nie musi. Audiencji, dokładnie. Może żyć tak, jak chce. To jest super. Okej, Sylwia, czyli jakbyś miała określić jakąś taką rzecz z przeszłości, która sprawiła najbardziej to, że jesteś kim jesteś? O kurczę. Filozoficzne. Może? Jezu, jedna rzecz. Nie wiem. Jedno wydarzenie? Nie wiem. W sensie to ty to definiuj, nie? Ja staram się zadać to pytanie, jakby ono było jak najbardziej owiane z treści. Okej. Nie, to chyba tak jak zapytałeś mnie wcześniej, czemu jestem taka, jaka jestem, to bym powiedziała, że te rzeczy mocno wpłynęły, czyli właśnie moja ścieżka zawodowa, no i takie trochę wrodzone lenistwo, które zawsze mnie skłania do tego, żeby znaleźć jakąś taką najkrótszą, najszybszą drogę, jednocześnie najlepszą, nie? Więc to właśnie takie kminienie, jak to można zoptymalizować. Nie wiem, czy kojarzysz talenty Gallupa? Tak. Ja zrobiłam sobie wiele lat temu i tam wyszedł mi jeden talent, z którym się totalnie nie zgadzałam. Ale tak wiesz, że musi być jakaś pomyłka. I ten talent to się nazywa maximizer. I mówi o tym, że lubimy pracować na scenariuszach good to great. Czyli jak już jest coś całkiem dobre, ale wiesz, musimy to popchnąć. A więc niekoniecznie lubimy pracować na takich rozsypujących się rzeczach, żeby dociągnąć to do jakiegoś poziomu przyzwoitości, tylko lubimy wziąć coś, co jest naprawdę dobre i jeszcze to przepchnąć. No ale to mi pasuje do ciebie. No właśnie, ja zaczęłam pytać ludzi o to, z którymi pracowałam, to dla nich to było oczywiste. No. Ja mówię, co? Bo ja nigdy nie myślałam o sobie jako perfekcjonistce, nie? Ja 5 razy przeczytam post na LinkedIna i tak będą tam 3 literówki, nie? Więc jakby nie myślałam o tym w ten sposób. Okay. Ale właśnie mam takie, że nie... Ale ja widzę, że to można zrobić lepiej. Tu jeszcze można ściąć troszeczkę na kątach, na rogach. Więc zawsze myślę, jak można to lepiej, jak można to krócej, jak można to jeszcze wycisnąć z tego esencję. No. Nie, no to jest to w ogóle, ja sobie ostatnio zdefiniowałem, z jakimi ludźmi ja nie mógłbym pracować. To są właśnie tacy ludzie, którzy robią good enough. Okay. To ja nie mogę z takimi ludźmi pracować, nie? Więc jak ktoś mówi, wiesz, tak jak ty, że po prostu zróbmy coś wyróżniającego się, co jest, wiesz, co jest ponad przeciętnością, no to ja kupuję. To jest to jak brata traktuje taką osobę. Czemu się mówi jak brata, nie jak siostrę? Okej. Powiedziałaś kiedyś, że twoja praca polega na tym, że jak ktoś powie coś niezgodnego z rzeczywistością, to właśnie większość się oburza, a ty mówisz, aha, to ciekawe i tam drążysz. Czy to nastawienie właśnie takie, to może być właśnie klucz do tego, żeby zacząć rozumieć te zależności? Myślisz, że absolutnie, tak? Absolutnie. Ciekawość. W ogóle ciekawość.
Ciekawość jest kluczem do wszystkiego, nie? Czyli zadanie sobie właśnie pytania, ale dlaczego? Ale po co? Podam ci przykład. Ostatnio we Wrocławiu szukałam miejsca parkingowego. Jest zdjęcie na moim LinkedInie, jak poszukasz, to znajdziesz. I stał samochód zaparkowany w poprzek na 3 miejscach parkingowych. Czyli ja nie mogłam znaleźć miejsca, 3 w poprzek, nie? No i wiadomo, moja pierwsza myśl była... Why? Because fuck you, that's why. Ale mówię, no musi być jakiś powód. No przecież po prostu nie robi tego, bo jest złym człowiekiem. Oczywiście jest pewne prawdopodobieństwo, ale jednak myślę, że mniejsze niż by się wydawało. Mówię, musi być powód. I wymyśliłam. To było w sobotę we Wrocławiu na parkingu pod dworcem Świebockim, a w niedzielę na dworcu Świebockim odbywa się targ. I jak przyjechałam dalej, był drugi taki samochód i trzeci i myślę, dobra, czyli to jest po prostu sprzedawcy z tego targu. Rezerwuje sobie miejsce. Oni sobie w ten sposób rezerwują miejsce, nie? I mówię, dobra, mam to. Tego się nie da wyłączyć. To po prostu nie, widzisz samochód zaparkowany w poprzek. Mówię, musi być jakiś powód. Oprócz tego, że ktoś jest złym człowiekiem i nienawidzi ludzkości. Mówię, musi być jakiś powód. I to jest ciekawość, która się nie wyłącza. Ale z drugiej strony to jest ciekawość połączona z taką wiarą w ludzi. Bo wiesz... Chyba, żebym nie znalazła powodu, to może bym... nie, po prostu wiesz, prawdopodobieństwa, nie? Są taka możliwość, nie? Okej, no ale bardzo rzadko jest tak, że powiem ci, że jedna z takich moich ulubionych grup klientów to są tak zwani ludzie buldożery. Czyli wybitni eksperci, specjaliści w swojej dziedzinie, jakiś wiesz, wybitny programista, świetny menadżer operacyjny, handlowiec, który nie jest lubiany przez ludzi, mówiąc oględnie, bo jest bardzo wymagający, bardzo szorstki, bardzo właśnie nastawiony na wynik, na zadania, tak krótko ludzi trzyma. No i tak sobie rośnie w tej roli, ale w pewnym momencie, jak już musi zarządzać większym zespołem, komunikować się, nie wiem, z zarządem, z górą, lewo, prawo, no to już zaczyna być sufit, nie? Że nie potrafisz się komunikować. No i firmy mają takie nastawienie, że to jest człowiek, którego my chcemy zatrzymać. To jest świetny człowiek, ale niech go ktoś naprawi, wiesz, niech go po prostu ktoś przywróci matce naturze. To jest moja ulubiona grupa, naprawdę, bardzo ich lubię, mimo tego, że większość organizacji ich nie lubi, ale ja ich lubię. Ale do czego to mówię? Że to jest taka ciekawostka, że ja jeszcze nie trafiłam na psychopatę. W sensie ja jeszcze nie trafiłam na takiego człowieka, który po prostu lubi patrzeć, jak świat płonie. Wiesz, co jest najczęstszym powodem tego, że oni się w ten sposób zachowują? To, że im zależy za bardzo. Jak im tak bardzo zależy na kliencie, na projekcie, na zespole, na wyniku finansowym, że oni po prostu trochę jak ty, tylko nie mówię, że wiesz, oni nie mogą zaakceptować faktu, że innym nie zależy tak samo jak im. Jak można to robić na pół gwizdka? Jak można nie podnieść tego z ziemi? Jak ja to rozumiem. Wiesz, no i niestety nie tą emocją, która w nich buzuje, no nie potrafią zarządzić, bo oczywiście nie wolno krzyczeć na ludzi i tak dalej. To jest nieakceptowalne. Jakby wszystkie emocje są okej, nie wszystkie formy wyrażania tych emocji są okej. Tak, możesz czuć złość, super, złość jest ważna i potrzebna, ale nie tłuczemy ludziom szyb w samochodzie, tak, kijem baseballowym, to jest ważne rozróżnienie. No ale właśnie to jest Chyba, że w środę. W środę? W środę można? W Warszawie? Można w środę? Więc to jest to, że oni po prostu nie nauczyli się tą emocją zarządzać, ale jakby intencja była szczytna, nie? Zazwyczaj chodzi o to, że im zależy za bardzo. Tak bardzo im zależy, że aż za bardzo. Dobra, to jak to się transformuje? W sensie, co z tym można zrobić? Co ty z tym robisz? No to są 3 rzeczy. No, przede wszystkim najwięcej czasu w tej pracy zajmuje mi zbudowanie w nich takiego poczucia, dlaczego im to jest potrzebne i dlaczego warto. Bo nauczyć kogoś paru narzędzi to jest pikuś. Ale jeżeli oni nie będą czuli, że to jest w ich interesie i im jest to potrzebne, no to nie. No i wracamy do tego z początku naszej rozmowy, że ja nie mogę przyjść i powiedzieć, słuchaj, tu źle robisz i musisz przestać tak robić, bo źle robisz, nie? Tylko właśnie to jest część takiego zbudowania, zaufania, żeby oni czuli, że ja ich nie oceniam, że ja jestem po ich stronie, że mi zależy na tym, na czym im zależy. No i zazwyczaj do tego się to sprowadza, że dowiaduje się, czego oni chcą, a zazwyczaj chcą albo awansu, albo świętego spokoju, żeby nikt, wiesz, ich się nie czepiał. No i pokazuje im, jak tam dojść, a że przypadkiem
i wiedzie to tą samą drogą, czyli właśnie przez komunikację, no to szczęśliwy przypadek, prawda, nie? Ale sprowadza się do tego, żeby byli w stanie zrealizować swoje cele koniec końców. Okay. Ale to jest jedna rzecz, więc pracujemy nad taką samoświadomością i oczywiście narzędziami też, ale jest jeszcze drugi niezbędny warunek i bez tego nie ma nic, niczego. A mianowicie organizacja albo szef, albo ktoś musi postawić granice. Dlatego, że takie zachowania w organizacji były tolerowane przez wiele lat. To nie jest nowa rzecz. Ten człowiek dowoził wyniki, tak? No i trochę tam, może był trochę szorstki, ale trudno. To było akceptowane. Ten człowiek takie przekonanie w sobie wybudował, że on ten swój sukces osiągnął dzięki temu, a nie pomimo tego. I teraz jak im to zabrać, to oni nie mają żadnego innego skryptu. Wiesz, oni nie mają nic innego. Mój przeulubiony post na Facebooku, który mnie rozbawił do łez, pan pytał tam, słuchajcie grupowicze, jak na jednej rozmowie dać człowiekowi podwyżkę za wyniki i powiedzieć mu, że ma ostatnią szansę, bo jak nie zacznie się inaczej komunikować z ludźmi, to go zwolnię. I ten dysonans występuje tak często. Inny z kolei... Nie da się tego zrobić. Jeżeli organizacja go za to wynagradza nie? A jedyna kara, którą ma, to jest to, że od czasu do czasu musi wysłuchać pogadanki, no to czemu miałby się zmieniać? Tak. No głupi jakiś by był. No przecież działa. No tam trzeba trochę posłuchać, tam jednym uchem wpuścisz, drugim wypuścisz, ale ogólnie, ale działa. Właśnie. W ogóle ludzie się nie zmieniają, dopóki im się pod dupką troszkę nie zacznie palić. Więc no musimy jednak rozpalić jakiś ogień, żeby tam jednak trochę się ciepło zrobiło. Z kolei inny mój klient, to jest historia po prostu świetna, dostał feedback 360 od zespołu. I w tym zespole właśnie było, że jest super merytoryczny, fajnie, ale że właśnie tak nad emocjami nie panuje i czasami stresuje zespół właśnie tak nadmiernie, tym swoimi jakimiś wybuchami, jakimś swoim stresem przykłada i tak dalej. No i ten człowiek się tak zdenerwował na ten feedback, bo bardzo dużo wkładał w to, tak? On całym sercem tam pracował i zaangażowaniem i tak się poczuł, nieprzyjemnie z tym feedbackiem, więc poszedł do szefa z wypowiedzeniem. On wypowiada, że on tu nie będzie tak pracował, bo ten. No a że szef chciał go zatrzymać, to dał mu podwyżkę, żeby nie odchodził. No i powiedz mi, jak to ma działać? Wiesz, jak to ma działać, nie? Właśnie nie ma pewnych pewne rzeczy mają konsekwencje i nie przeskoczysz tego. A propos logiki i racjonalności. Czuję, czyli ty jesteś za, tak jak ja trochę czuję, za takim też po prostu twardą trochę tresurą, tak? Jezu, nie! Ja nie umiem wyrażać czasem tego, co... Może granice, to jest to słowo, którego szukasz? No, tak, stawianie lekkich granic, tak. Granic, tak. Ale to są jednak mechanizmy treserskie, tak? No, tak? O czy Jezu. Nie? To dochodzimy do tego, czym się różni manipulacja od wpływu treserskie. Widzisz, no bo... Znaczy ja to tylko tak nazywam, bo to nie jest pejoratywne dla mnie. Tak, nie? Ja myślę, że dla naszych słuchaczy jest bardzo pejoratywne. Dobra, bo dla mnie po prostu ja chciałabym się z tobą zgodzić, ale kurczę, zgodzić, że to jest tresura, to wiesz, tak jednak się... Ale jeżeli spojrzymy na to, miałeś kiedyś psa? Tak, miałem. Używałeś klikera do tresowania pieska? Nie. Pies mnie tresował, ja powiem tak. No to wiesz, jakie były tego konsekwencje. Niektórzy stosują kliker. Tak, kojarzę. No właśnie, czyli że jak piesek ci robi siat, no to teraz tak, zanim ty wyciągniesz tą przekąskę, zanim ty się schylisz i mu dasz, to on już odejdzie i ten piesek nie kuma, że ten smakołyk to sprzężenie musi być bardzo krótkie. Musi być tu i teraz, tak? Więc jakby mu się skojarzyć, więc... Z ludźmi oczywiście to nie porównujemy do psów, prawda? Ale też muszą rozumieć, że pewne zachowania mają pewne konsekwencje, nie? Bo jeżeli to jest niespójne, no to jest, wiesz, jak woda, nie? Zaczyna wyciekać z sita, szuka najłatwiejszej drogi. Ta kropla zawsze znajdzie sobie, nie? Więc jeżeli nie ma konsekwencji i one nie są spójne, to tak, no to ci się rozlezie w organizacji też i tak samo jest na przykład z dziećmi, nie? Jeżeli mówisz dzieciom na tylnym siedzeniu, że tam jak nie przestaniecie się kłócić, to was wysadzę, nie? A jedziecie po autostradzie 140, no to te dzieciaki wiedzą, że ich nie wysadzisz. Albo wysadzisz. No ja się chyba nie
zdarzyło, nie? Albo, że poszliście do zoo i jak się nie przestaniecie, to wracamy do domu. Dzieciak wie, że nie wrócicie do domu, nie? Więc jedyne, co osiągasz w ten sposób, no to uczysz dzieci, że twoje słowo nic nie znaczy. No i tu jest ponownie, nie? Jeżeli mówisz pracownikowi, że ma się ładnie komunikować z ludźmi, już w uproszczeniu ma nie krzyczeć, a potem dajesz mu podwyżkę, tak. No to czego to uczy, nie? Więc jeżeli nie ma jakichś granic postawionych i ten system nie jest konsekwentny, nie jest spójny, że to oczekujemy od ciebie i faktycznie sprawdzimy, przyjdziemy i powiemy sprawdzam, no to ludzie będą oczywiście, że będą robić tak, żeby im było łatwiej. Oczywiście, że tak. Czyli to, jak ludzie się zachowują, jak tą kulturę się buduje, to też jest po prostu system i da się to zaprojektować i ty często używasz słowa system, nie? Z braku lepszego. Rozumiem. Ale to jest, brakuje mi słów. A nie, to jest bardzo dobre słowo, bo fajnie, że nie używasz słowa proces. Bo ono... Proces jest jak coaching, nie? Już taki narosła wokół niego. Dokładnie, no. Ten system, mi się podoba, bo system jeszcze jest, wiesz, można go używać nie wiem, mi się kojarzy, że więcej płaszczyzn łapie po prostu. Nie? I rzeczywiście do takich miękkich rzeczy też można go użyć. Tak, absolutnie. Bo kultura organizacyjna w takim dużym uproszczeniu, no to buduje się ją tak, w dużym uproszczeniu, więc jeżeli tam są eksperci od kultury, to proszę mnie nie linczować. Jest tak, że tworzymy jakąś listę wartości, listę zachowań, które chcemy promować wewnątrz organizacji i to jest to, co chcemy widzieć od naszych pracowników. No i teraz trudność polega na tym, że wielu przedsiębiorców jest w stanie to stworzyć. Niestety te listy zazwyczaj są zupełnie niepraktyczne, bo mają 159 pozycji i są niepraktyczne, ale są. Ale problem zaczyna się w momencie, kiedy trzeba to wyegzekwować. No bo bardzo wiele osób ma także taki wishful thinking, nie? Czyli my byśmy chcieli, żeby oni tak robili, no i oni powinni tak robić. Czemu nie robią? No nie wiem, ale powinni. I wiesz, i tak się kręcimy w kółko. A ich trzeba wytresować. O Jezu, nie. To jest takie brzydkie słowo. Znajdźmy inne. Nie, ale właśnie... Trzeba przyzwyczaić do dobrego zachowania. Trzeba im wytłumaczyć dlaczego, trzeba im pokazać dobre przykłady, trzeba wynagradzać tych. No wiesz, bardzo często jak widzę... ludzi, to oni tak zarządzających liderów, to oni chcą być tak trochę w ciąży. Czyli na przykład masz świetnego, nie wiem, handlowca, programistę, kogoś operacyjnego i ty byś chciał mu dać feedback, bo nie podoba ci się to, jak on się zachowuje, ale żeby się nie obraził. Jakby chcę, żeby się zmienił i zrozumiał swój błąd, ale żeby nie odszedł. Jakby wiesz, o co chodzi? To ja to nazywam takim syndromem bycia trochę w ciąży. Więc jak już coś wyznaczysz, to pytanie jest, czy jesteś gotowy to wyegzekwować. Bo jeżeli nie jesteś gotowy to wyegzekwować, to tego nie wyznaczaj. Bo oni się szybko zorientują, że twoje słowo nic nie znaczy. Tak, I to jest... wiesz, ja na przykład u mnie w domu, niektórzy rodzice mają taką zasadę, że uczą dzieci, że jak chcesz wziąć kolejną zabawkę z półki, to musisz odłożyć tę pierwszą na półkę. Tak? I dopiero wtedy możesz. I fajnie. Ja nie wdrożyłam takiej zasady nigdy u siebie w domu. I nie dlatego, że nie lubię porządku, ale dlatego, że ja wiedziałam, że to na mnie będzie spoczywała odpowiedzialność na tym, żeby to wyegzekwować. I co najmniej jakieś tam, nie wiem, 90% przypadków, wiadomo, zawsze są wyjątki. No bo jeżeli ja powiem dziecku, że ma tak robić, a potem będę się upominać o to co 20 raz, no to co to znaczy? I ja też uczę moich klientów, moich jakby liderów, z którymi pracuję, że, bo oni mnie czasami pytają, czy mają wdrożyć taką zasadę albo taką. I ja mówię, a jesteś gotowy ją egzekwować? Jakby jesteś gotowy się kłócić 7 razy dziennie z 4-latkiem? No bo to jest wybór. Bo ja mam takie poczucie, że jak się wdraża jakieś zasady, to jest największy problem jest dla tego, kto to wdraża. Wiesz, o co chodzi? A nie dla tego, kto ma to wykonywać, bo to ja muszę potem upilnować. Muszę znaleźć sposób na to, żeby w skali no gdzieś tam to wyegzekwować. No nie może być tak, że wdrażam jakieś zasady, a potem, ale w sumie... Ale one nie działają. One nie działają, a mi się przypomni co 4 miesiąc, że w sumie mieli robić, więc przyjdę z awanturą, a potem znowu za 4 miesiące, a potem znowu przyjdę z awanturą. Kumam. To nie może się udać. A to nie jest tak, że moglibyśmy na przykład wprowadzać wtedy właśnie jakieś nie wiem, zasady, wartości wyższego rzędu i żeby, wiesz, żeby rzeczywiście... Chodzi mi o to, bo to jest trudne,
podejrzewam. Tak, to jest łatwe w teorii, trudne w praktyce, bo bardzo trzeba to robić, to jest żmudne. Tak. Bo to jest konsekwencja pewna wymagana. Ale jak właśnie robić to, żeby ci ludzie sami siebie kontrolowali? Wiesz, o co chodzi? Żeby dać takie wartości, żeby ci ludzie sami potrafili sobie odpowiedzieć na pytanie, aha, to ja muszę odkładać te zabawki na półkę, zanim wezmę następne, bo wiesz, o co mi chodzi? Tutaj właśnie Szymon ostatnio mówił, że on cały czas, że on teraz ma w głowie, uczy się tego, jak tworzyć organizacje samozarządzające się i to mega mi to siadło, bo rzeczywiście to jest trudne. Trudne i czasochłonne, więc nikt nie liczy na to, że jest jeden złoty strzał, więc to takie... Tak, ale odbiłem też myśli z kilkoma znajomymi na ten temat i rzeczywiście mam takiego znajomego, który ma agencję, w której twierdzi, że zbudował właśnie samoorganizującą się agencję, gdzie kultura jest taka, że nie ma kultury. Ale to jest edge'owy przykład, więc nie będę go rozwijał. A co ma na myśli? Bo kultura jest. Tak, kultura jest zawsze. Ona może nie być nazwana, ale kultura to jest to, co ludzie robią, kiedy skończy się proces, nie? Kiedy skończy się playbook. Więc kultura zawsze jest. Tą organizację. Jakaś kultura jest. Tak, ale właśnie to, że nie mają kultury, to jest chyba ich kultura. Nie? Dokładnie, nie? No bo ciekawie, tam, gdzie się dwóch ludzi spotka, tam już jakaś kultura się wykształca, nie? Jakiś system zachowań. Tak. I właśnie trochę do tego dążę, żeby pytanie, jak to zrobić, wiesz, ten meta, taki framework, taki, żeby ludzie sami to rozumieli. Jest na to framework? No. Absolutnie, to są 4 elementy, ale nie wiem, ile masz czasu, bo to... Ile ty masz czasu? Bo to chwilę zajmie. Pierwsza rzecz, o którym pamiętajmy, to jest proces, to zajmuje dużo czasu, to jest żmudne, to jest pewna konsekwencja, jest wymagana konsekwencja w działaniu, tak? Nie ma jednej, magic touch. Są 4 elementy. Pierwsze, trzeba wytłumaczyć ludziom, dlaczego tak ma być, ale w taki sposób, żeby dla nich to miało sens. Okay. Tak? Czyli pewne rzeczy, bo problem polega na tym, jest taki syndrom klątwa wiedzy, nie? Która z grubsza jest błąd poznawczy, który polega na tym, że jak my coś wiemy, to bardzo trudno jest nam sobie wyobrazić, jak to było, kiedy my czegoś nie wiemy. Nie wiedzieliśmy. Tak. Więc teraz właściciel firmy siedzi ze swoim zespołem zarządzającym godzinami. Myśli o tym jak obudzi się do momentu, jak zaśnie. To wszystko jest w głowie. I teraz wydaje mu się, że to jest tak oczywiste, jasne i proste, że wyślę maila i wszyscy będą rozumieć. Nie? Więc pierwszy komponent to jest taki, że trzeba to ludziom wytłumaczyć, a nawet powiedziałabym, jak to było, tryb niedokonany z gramatyki polskiego, że nie wytłumaczyć, tylko trzeba ludziom tłumaczyć. Okay, ciągle i w każdej postaci, ale uwaga, tak żeby to dla nich miało sens. Dla nich miało sens, nie? Ale trudne. Trudne. I to jest wiele różnych narzędzi, które możemy robić, żeby im to tłumaczyć, ale to oni muszą rozumieć, po co to jest. Nie? Po co, dlaczego to jest. Butem nie... I jeszcze się z tym utożsamiać najlepiej. Tak, butem nie przeciśniesz, bo na przykład w jednej z firm miałam takie, że trzeba było wypełniać timesheety, ale ludzie mówili, że ludzie nie wypełniają, nic się nie dzieje. Jakby po co są te timesheety? Bo przecież klientów się fakturuje tyle samo co miesiąc, bo tak ryczałtowy był system, to po co ja ten timesheet wypełniam? I oni nie wypełniali, bo oni na logikę im się to nie kleiło, nie? To po co ja mam to robić? Pracowałam kiedyś opowiadał mi znajomy, pracował w wielkiej korporacji i obrabiał jakieś wielkie Excelo, makro, coś tam systemy i z tego raporty wysyłał. No i on się w pewnym momencie zorientował, że jakieś komórki tam źle są podlinkowane, w każdym razie, że wyniki nie mają żadnego sensu. Nie? Że po prostu te wyniki nie mają żadnego sensu. Ale taki był proces, że on był zatrudniony po to, żeby ten raport robić. Więc zanim udało się uzyskać wszystkie zgody na to, żeby te komórki poprzepinać, to jeszcze z 2 miesiące musiał ten raport robić, mimo tego, że wyniki nie miały żadnego sensu. Nie? Okay. Więc jeżeli człowiek uważa, że coś nie ma sensu, to po prostu nie będzie tego robił, będzie to sabotował. Więc pierwsza rzecz, wytłumaczyć to tak, żeby tłumaczyć ciągle, tak, żeby to miało sens. No i to jest cała sztuka i nauka sama w sobie. Druga rzecz, role modeling. Czyli ludzie muszą widzieć innych ludzi, którzy zachowują się tak samo, jak się oczekuje. I też muszą widzieć, co się robi z ludźmi, którzy nie zachowują się tak, jak się oczekuje. Bo to się replikuje, nie? A już szczególnie z góry. Więc jeżeli ty wymagasz czegoś od ludzi na dole, a twoi liderzy tego nie robią... Krwawy orzeł. Nie masz szans. Oglądałaś Wikingów? Nie.
nie? O, to tam była taka kara, krwawy orzeł, że siekierą się wycinało kręgosłup i się, ludzie rozłączą, tak? i się żebra rozpinało. No. Ale to w ramach konsekwencji kary? Ci się skojarzyło? O Jezu. Tak mi się skojarzyło, wiem. Ojej, to nie chodzi o to, żeby ludzi karać, ale chodzi o to, był taki... We Wrocławiu niedawno były takie plakaty na mieście, że Politechnika Wrocławska zrobiła badania zmieszanych śmieci. Ile śmieci tam, które trafiają do tych zmieszanych, to nie powinno ich tam być. Nie? Czyli, że po prostu ludzie źle recykling robią. No i wyszło im, że 68% śmieci, które trafiają do zmieszanych koszy, nie powinno tam być. To nie powinny tam trafić. I były takie plakaty na mieście, w ogóle wykresy. I to była taka kampania, którą branża marketingowa skrytykowała. I teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego ona była skrytykowana? Ano dlatego, że pokazywała złe zachowanie jako większość. Czyli, że większość ludzi robi źle. I teraz jaki to wysyła sygnał? Po pierwsze, jeżeli robisz źle, luzik, i tak większość to robi. Luzik, ziomeczku, nie jesteś sam, nie? A po drugie wysyła wiadomość do tej mniejszości, że i na co wam to było? Nie musicie tego robić. Wow. Nie? No, okej, czuję to. Tak, i to jest też jak na przykład wysyłasz maila, że ktoś ci czegoś nie wysłał. To jak napiszesz, nikt jeszcze nie wysłał, a termin już minął, to umacniasz ludzi w tym zachowaniu. A jak piszesz, że tylko jedna osoba jeszcze nie wysłała, bardzo proszę o dosłanie. Prezentacje na I Love Marketing, tak? Na przykład. Na przykład. Więc to się wzmacnia, tak? Więc druga rzecz to jest role modeling właśnie. Musisz się zastanawiać, jak pokazywać te dobre zachowania, eksponować je, bo bardzo wielu przedsiębiorców, liderów robi tak, że jak ktoś robi dobrze, faktycznie to grzeczne dziecko, powiedzmy, ma to grzeczne dziecko, to przechodzi nad tym do porządku dziennego na zasadzie w ogóle za to mu płacę, nie? I ugania się za tymi opornikami. A teraz co to grzeczne dziecko widzi? No to grzeczne dziecko widzi, że się nie opyla, bo tych, którzy są niegrzeczni w cudzysłowie, nie spotyka żadna kara, a jeszcze się chodzi do nich i się prosi, im się tłumaczy, im się przypomina i się po prostu pieści nad nimi. Okej, dobra. I jeszcze się spędza, daje się im uwagę. Tak, w ogóle. Więc właśnie, jeżeli chcesz zbudować kulturę organizacyjną w skali, to musisz się bardzo zastanowić, jak wzmacniać te zachowania pożądane. No a co będziesz robił w sytuacjach, kiedy ludzie nie będą tego robić, bo reszta ludzi to widzi. Oni to widzą, że ten i tamten to jest po prostu święta krowa, nie? I wtedy zaczynają wątpić w to, co robią, nie? Więc to jest drugi komponent, bardzo duży. Ale trudne. Ludzie są trudni, a jak się spotka, 100 ludzi naraz, jeszcze są między nimi zależności, to tak. Więc to jest drugi komponent. Trzeci komponent to jest ludzie muszą mieć umiejętności potrzebne do tego, żeby robić te zachowania, które chcesz. Czyli po prostu musisz ich nauczyć pewnych rzeczy, nie? Jeżeli chcesz, żeby ktoś i tu już procesy można się komunikował, albo jakieś tam negocjacje prowadził, albo jakąś prezentację ci zrobił, albo wysyłał ci coś w jakimś tam formacie, no to musisz się upewnić, że oni po prostu potrafią to zrobić, nie? Fizycznie. Nie na zasadzie, no to przecież to jest twoja praca, więc musisz to umieć, tylko się przyjrzeć, czy oni na pewno to potrafią, nie? I to jest można ludzi szkolić, nie? Można szkolić. To jest bardzo częsty lęk wielu liderów, który obserwuję, zwłaszcza takich, przecinaków, że oni nie wiedzą, czego mogą od ludzi oczekiwać. Czyli na przykład pokazują mi, zobacz Sylwia, dostałem to od jakiegoś tam starszego specjalisty. No to jest słabe, ale teraz czy ja mogę oczekiwać, żeby on to umiał zrobić? Czy ja muszę go, czy powinienem móc oczekiwać, że ktoś na tym poziomie już to umie? Czy jakby jeszcze nie? Że to balansowanie pomiędzy czego ja mogę wymagać, a jednak gdzie powinienem uczyć ludzi i dopuszczać, że nie robią tego tak, jak ja chcę. Wow, ale to jest duży problem. No, to jest olbrzymi. No, tak. Więc to jest trzecie. Umiejętności muszą mieć ci ludzie, zdobyte tak czy inaczej. No i teraz czwarty, taki olbrzymi kawałek, olbrzymi. Nazywa się mechanizmy formalne. Czyli to są właściwie wszystkie formalne mechanizmy wokół tego. Pierwszy, najprostszy, który przychodzi oczywiście na myśl, to jest wynagradzanie. Czyli pytanie, za co ludzie są nagradzani, nie? Czyli tutaj masz zasady, ale potem ty przychodzi po podwyżkę i mu dajesz, nawet nie pytasz, o te rzeczy, nie? Czyli prosisz, weźmy już ten timesheet, żeby było, ma wypełniać timesheety, ale jak przychodzi po podwyżkę, to ty nawet nie sprawdzasz, czy ma wszystkie wypełnione, nie? Po prostu zasady sobie, podwyżki sobie i w ogóle nie ma żadnej korelacji między jednym a drugim. Ale też inne są systemy, na przykład jeżeli chcesz, żeby ludzie coś robili, to musisz sprawić, żeby to było okrutnie łatwe.
im łatwiejsze, tym lepiej, nie? Żeby obniżyć barierę wejścia na ziemię. Ja pracowałam dla jednego klienta bardzo dużego korporacyjnego i musiałam się zarejestrować ich w bazie dostawców, tak? Myślałam, że umrę. Ten system był tak nieintuicyjny. Tak, wiesz, tam na przykład wysyłałam tam submit i po tygodniu mi wracało, że rejected, ale nie tłumaczyło mi dlaczego. Wiesz, o co chodzi? Gdzieś było pole IBAN code. To ja myślę, no chyba PL, nie? No to wpisuję PL. Potem po miesiącu, kiedy pani z HR-ów komunikowała się z działem, gdzieś tam się okazało, że tam trzeba było wpisać mój numer konta. Tak? Ale ten system, nie dość, że nie było napisane, że numer konta, to jeszcze mi system przepuszczał dalej, mimo że powinien był zweryfikować, czy te cyfry się zgadzają, liczba cyfr, nie? Więc jeżeli prosisz ludzi o coś, a to jest takie trudne, że oni nie rozumieją, na przykład jak dostaję ankietę, którą mam wypełnić, wiesz, jeżeli ona ma 157 pytań i ja nie rozumiem tych pytań, no to będzie dużo bardziej mnie trudno skłonić do tego, żebym ją wypełniła, niż jeżeli to jest jakaś łatwa rzecz i ja wiem, gdzie to jest i tak dalej. No tutaj oczywiście wchodzą też procesy, tak? Czyli, że jeżeli chcesz, żeby ludzie jakoś tam komunikowali się z twoimi klientami, powiedzmy, no to możesz im napisać manual, tak? Że na jakieś typowe przykłady, skrypty i tak dalej, nie? Czyli musisz te twoje oczekiwania opakować też formalnymi procesami. Musisz pod to rekrutować ludzi, tak? Czyli cały proces rekrutacyjny musi być dostosowany do tego, czego chcesz od ludzi, żeby od razu to sprawdzać. Cały performance management, czyli właśnie proces gdzieś tam oceniania ludzi, dawania feedbacku. No, wszystko razem musi być w jedną stronę, wiesz. Wszystko razem w jedną stronę. I potem jak robisz to przez wiele lat... No, to działa. To jest tak trochę jak taki, wiesz, tankowiec. No, w zależności jak dużą masz firmę, jak masz małą, no to jest szybka łódka, motorówka. Ale jak masz większą firmę, no to jest taki trochę tankowiec. No i musisz pamiętać, że zanim ją ruszysz, tą instytucjonalną pamięć, no to chwilę zajmie, nie? Tak, no nie bezwładność tam może być ogromna. Tak, ale musisz to traktować kulturę organizacyjną jak każdy inny proces. Wiesz, jak masz jakieś procesy w marketingu, to wiesz, że musisz tam grupę docelową, lejki, to tam, masz projekt. Projekt. Prawie, że project managera możesz na tym posadzić. Jak masz fabrykę postawić, to wiesz, że musi być plan, muszą być pozwolenia, musi być to jest projekt. A kultura organizacyjna, wiele ludzi myślę, że ma takie poczucie, że ona to się jakoś tak sama stworzy. Nie? Ja przyjdę i zrobię jedno przemówienie i ona się wytworzy. To też jest projekt. To jest po prostu projekt, który trzeba zaplanować, zaprojektować aż po wdrożenie. Z drugiej strony takie mam wrażenie, że jest gro takich organizacji, które jakoś tego nie projektują, tak wiesz, tak właśnie tak naprawdę namacalnie, nie? Że nie mają takiego procesu, a jednak u nich kultura jest super. A ilu mają pracowników? Na przykład 150. Okay. Właśnie, więc wiesz, mam wrażenie... Pytanie, jakbyśmy tam zajrzeli pod powierzchnię, nie? To czy nie mogłoby być lepiej? No, nie, pewnie tak. Poza tym znowu są specyficzne właśnie sytuacje rynkowe i specyficzne branże i tak jak mówisz, to jest ten survivor bias. Pewnie, no i też to nie jest tak, że na przykład możesz wziąć tylko jedną rzecz, którą na przykład robi Google i ją skopiować i oczekiwać, że będzie działać. No bo to jest właśnie system naczyń połączonych, nie? Te rzeczy się gdzieś tam ze sobą łączą. Na przykład turkusowe organizacje, czyli wiesz, takie, gdzie nie ma... Gdzie ludzie głosują, że kto ma dostać podwyżkę, to zespół głosuje i takie tam... Tak, ja mam wrażenie, że są strasznie mocne dwa obozy. Ludzie, którzy właśnie mówią, że to jest tak powinna wyglądać docelowo, to jest ewolucja właśnie biznesu i tak powinny wyglądać firmy i są tacy, którzy mówią, ja w to nie wierzę, że to w ogóle może tak działać. Jasne. A niektórzy tak działają. Jak komuś działa, to pewnie działa. No ja osobiście nie jestem wielkim fanem. Uważam, że komunizm się jeszcze w historii nie udał. To jest takie trochę podejście. Ale chodzi o to, że jeżeli masz jakąś organizację, nie możesz z dnia na dzień zrobić turkusu. Tak. Wiesz, o co chodzi? To musisz rekrutować, pod to edukować, to, nie? Tak. Więc tylko do tego mówię, że jeżeli chcesz jakąś kulturę wdrożyć, to żeby pamiętać, że to nie jest z dnia na dzień. Znam właśnie jednego właściciela takiej turkusowej organizacji, który właśnie mówił, że to w procesie rekrutacji jest największa robota, tak na dobrą sprawę, żeby to się udało. Jak nie znajdziesz właściwych ludzi, którzy pasują tym mindsetem do ciebie, to... No właśnie. Dużo się mówi o tym, że wystarczy zatrudnić dobrych ludzi i dać im taką autonomię.
i się firma sama zrobi. Da się? No pewnie, można jeszcze chodzić po biurze i złotym pyłem sypać na ludzi. Nie, no to jest też to, o czym rozmawialiśmy, nie? Że to jest jedna z tych opinii, które mnie frustrują jako bezużyteczne, bo tego się oczywiście, po pierwsze, jak już rozmawialiśmy do tej pory, to tak nie działa, bo trzeba jeszcze zbudować wokół nich jakąś siatkę ochronną, to po pierwsze. Ale druga rzecz dodam, to jest taka, że pytanie, czym jest autonomia? To jest dobre pytanie. Autonomia, ja bym zawsze miał na myśli, że autonomia, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo, musi być w pewnych granicach. Nie? Dokładnie. Dokładnie. Ja lubię taką definicję, że autonomia, moja robocza, autonomia to jest to, co ustalimy, że to może. Jest. Okay. Tak, no bo zobacz, jak sobie pomyślisz nawet o prezesie firmy, to nawet prezes firmy nie ma 100% autonomii. Tak, totalnie. To nie jest tak, że masz biznes IT, a potem nagle od jutra robisz pączki. Wiesz, masz inwestorów, masz banki, wspólników. Nawet prezes nie ma autonomii takiej rozumianej jako, że... Ja myślę, że z autonomią jest taki problem, że wiele ludzi ją źle sobie wyobraża, bo oni myślą, że autonomia polega... Pracownicy, że autonomia polega na tym, że ja dostaję zadanie, chowam się do piwnicy, przez pół roku tam coś tam dziubię, robię, wychodzę z tym moim czymś i wszyscy mają klaskać uszami. A jak nie klaszczą, to mikromanagement. Wiesz, że po prostu... Rozumiem, więc autonomia, junior będzie miał zupełnie inny poziom autonomii niż taki dyrektor finansowy gdzieś tam, nie? Jakiejś korporacji. Więc rozmowa o oczekiwaniach jest bardzo ważna. Czyli jak ci zlecam zadanie i chcę ci dać autonomię jakąś, no to musimy już teraz porozmawiać o tym, co ty możesz, czego ty nie możesz, jakie decyzje masz konsultować, jakich nie. Okej, czyli i to jest w sumie, jeżeli weźmiemy te dwie rzeczy pod uwagę, no to jest trochę wzór, tak? Żeby brać ludzi, którzy rzeczywiście są specjalistami i określić, w którym miejscu w sensie granice ich autonomii i to wtedy może się udać. Tak, przy czym to pierwsze, to bym zdefiniował jako branie właściwych ludzi, dlatego, że niekoniecznie zawsze specjalistę, nie? Czasami masz jakiegoś juniora, jakiegoś... Tak, masz rację. Więc tak. Ale też... junior to też taki specjalista w juniorowaniu. Tak, ale też jeszcze na przykład trzeci komponent, w zależności od tego, o jakim mówimy elemencie, nie? Ale właśnie jakieś na przykład procesy i systemy. Bo na przykład, jeżeli weźmiesz fajnego handlowca, specjalistę, ustalisz z nim, co on może, w jakim regionie, na ile cenę może negocjować, tak? Czyli jakiś ten poziom autonomii mu dasz, no to też jak go puścisz wolno, nie będzie tak dobrze, jak mu dasz jakieś skrypty, manuale, propozycje wartości, prezentacje, nie? Więc jeszcze tego... Znaczy, może być to tak jest jak dobrze, w grze komputerowej, taki multiplayer możesz mu zrobić, nie? Tak, okej, dobra, rozumiem. Zgrywalizować całą firmę w środku, wewnątrz. Spoko, bardzo mi się to podoba. No, więc to jest z tą autonomią. W ogóle wiesz, co mnie ciekawi ostatnio? No. Dużo rzeczy ciekawi. Tak czasami siedzę i coś mnie swędzi, nie? I myślę sobie, co jest, muszę to nazwać. Co jest z tym światem? To też. Ale coś muszę sobie nazwać, nie? Po prostu muszę to jakoś rozkminić. Dlaczego to tak jest? Wiesz, co ostatnio mnie po prostu rozwala mi mózg? To jest to, że ludzie mają pewne kompetencje i używają ich w pewnym określonym kontekście. I tam mają pewien nawyk, pewien automatyzm. Ale teraz, jak mają wziąć te kompetencje i użyć ich w innym kontekście, to i przepala styki. Po prostu wywala im bezpieczniki. Przykład, marketing. Są ludzie od marketingu, tak? Eksperci w marketingu. I tam wiedzą z tym klientem, value proposition, to reason to believe, selling point, grupy docelowe, bla, wszystkie te rzeczy. Ale teraz wiesz, co jest ciekawe, jak tacy marketingowcy zaczynają szukać pracy. I zdarza mi się pomagać czasami ekspertom w szukaniu pracy. I nagle taki marketingowiec to po prostu mu styki przepala. Jakby, że on nie widzi tego... Okej, że to jest ta sama że gra. Teraz ty jesteś produktem. No. To jest ta sama gra. Jakby tylko, że teraz ty jesteś produktem, ty jesteś usługą. I to, co próbujesz zrobić, to sprzedać swoje usługi, nie? Musisz mieć swoje value proposition, musisz się wyróżnić od konkurencji, no bo jak wszyscy będziecie tacy sami, to po co przepłacać? Masz swoją grupę docelową, tak? Masz decydentów, masz rekrutera, którego musisz przejść, tak samo jak panią w sekretariacie, tak? To jest to samo. Jakby gdzie, wiesz. Czyli w teorii marketingowcy powinni być świetni w szukaniu sobie pracy. Jezus, no pewnie, że tak. Jak na przykład widzę handlowców, którzy na LinkedInie narzekają, że na rekruterów, którzy nie chcą coś tam, to ja mówię... To chyba nie jesteś dobrym handlowcem. A jak klient nie będzie chciał od ciebie kupić, to też napiszesz posta,
No, to jest absurdalne, nie? Tak, albo na przykład w świecie IT produkcja oprogramowania, nie? To jest właśnie agile, tak? Czyli mamy jakieś tam te sprinty i mamy planning, potem mamy jakieś tam daily, mamy, wiadomo, że musimy potrzeby naszych klientów zrozumieć, przetłumaczyć je na story, potem jest takie demo, czyli pokazujemy to, co już zrobiliśmy do tej pory, zbieramy feedback, potem jest refinement, czyli poprawiamy założenia, które mieliśmy i tak dalej. To powiedziałaś, jak powinno się odbywać w świecie idealnym? Ale... Nie, tak się produkuje oprogramowanie. Tak się produkuje. I ty, wiesz, i ci ludzie w świecie IT tak nie jadą. To jest zrozumiałe. Ale teraz, jak ci sami ludzie mają zrobić jakiś proces wewnętrzny, jakiś projekt, po prostu na wewnętrzne potrzeby, to nagle przepala im styki to mają czkawkę. I nazywają to mikromanagementem. Jak wiesz, ale jak to ja mam iść do dyrektora tego i tamtego i zapytać, czego oni oczekują? Jakby to jest moja autonomia, tak? No ja idę do piwnicy i robię. Że wiesz, że jak robią projekt dla klienta zewnętrznego, to rozumieją, po co to jest i nawet się z tym zgadzają co do zasady. Czyli ale teraz jak mają to zastosować w jakimkolwiek innym projekcie, to po prostu styki im przepala, nie? Jakby wiesz, nie widzą tych odnośników. Ale to jest ciekawe, bo wydawałoby się, że wystarczyłoby właśnie tym ludziom wytłumaczyć, słuchajcie, to jest to samo, to jest tłumaczymy, tylko to trochę zajmuje. Bo właśnie to wiesz, ta autonomia, nie? To, ale co ja będę chodził? Mikromanagement to jest takie ciekawe słowo, bo pracowałam z mikromanagerem, skrajnym, nie? Wszystko musiało przechodzić przez jego biurko. Więc istnieją, potwierdzam, są bardzo męczące, chociaż da się też dogadać. Ale mam poczucie, że bardzo często mikromanagementem nazywa się mnóstwo rzeczy, które mikromanagementem nie są. Jakby ktoś cię prosi, żebyś wysłał status, mikromanagement, nie? Po prostu koniec. Więc mam poczucie, że ta łatka mikromanagementu bywa nadużywana. A co, jak widziałaś takich ludzi, którzy właśnie robią taki mikromanagement w korpo, na pewno masz odpowiedź, jak się to transformuje, jak to się zmienia. Mikromenadżera? No, drugiego człowieka nie zmienisz. Jeżeli ktoś mi przychodzi i mówi, że jego szef jest mikromanagerem, albo w ogóle, że jego szef, czy tam szef jakiejś w organizacji robi jakieś tam rzeczy, powiedzmy, mniej lub bardziej, ale powiedzmy w granicach prawa, tak? Powiedzmy, że nie mamy tutaj żadnych, tylko że po prostu jest jakiś uciążliwy, to ja zawsze pierwsze pytanie zadaję, co na to jego szef. I bardzo często słyszę, że jest taki sam. Ja mówię, to zapomnij. To się nie wydarzy. Zapomnij. Jakby jeżeli ktoś temu człowiekowi nie postawi granicy, ale mam na myśli ktoś z góry, i nie przyjdzie, nie powie, to nie wolno tak robić, to tego nie zmienisz, możesz się nauczyć z tym żyć i to obchodzić dookoła. Jakby, wiesz, gdybym ja w swojej karierze pracowała tylko z ludźmi, których lubię, to bym nie popracowała nigdzie długo, nie? Ja po prostu nie obrażam się... Kogo nie lubisz najbardziej? Jest taki typ, podcast prowadzi. Ale zupełnie szczerze, to ja mam taką zasadę, że dopóki jakimś... Znaczy teraz pracuję na swoim, więc nie, ale jak pracowałam jeszcze na etacie, to miałam taką zasadę, że dopóki plusy przeważają minusy tej pracy, to się uśmiecham, robię na maksa, robię swoje. Jak minusy zaczynają przeważać, to przynoszę ciasto, dziękuję bardzo za wspólną drogę, uśmiecham się i idę w swoją stronę. Ale ilościowo czy wagowo? Nie, wagowo, nie? A są ludzie, którzy po prostu się wkurzają, są bardzo źli na pracodawcę, sfrustrowani, obrażeni, a jeszcze 7 lat tam pracują. I wiesz, i chodzą po prostu i smęcą. I ja... To jest moja zasada. Ciekawe, niekoniecznie zachęcam każdy, oczywiście to też przywilej mój, tak, że mogę sobie na to pozwolić. Ja nigdy nie rzuciłam papierem w przypływie, ale ja mam takie, że dobra, jest jak jest. To jest dynamika, którą mam. To są zawodnicy, że tak powiem, na tej planszy. No i dopóki plusy przeważają minusy, to po prostu poruszam się w tym systemie, tak, żeby zrealizować swoje cele. A kiedy to się robi za trudne lub zbyt męczące, no to wtedy idę gdzie indziej. Jakby, bo wiesz... Rzeczywistość jest jaka jest i mam wywalone na to, że mi się nie podoba, nie? Tak, no. Więc ja wszystkich zachęcam do tego, żeby traktować swoją karierę jako jednoosobową działalność gospodarczą. Jakby ty, pracujesz na etacie, ale to są twoi klienci, no i świadczysz jakąś usługę. I jeżeli jesteś w stanie znaleźć lepszego klienta, to rób to, absolutnie. Ale no jeżeli jesteś to spróbuj to zrobić tak, żeby było ci jak najlepiej w tym, co jest, bo to się nie zmieni. Rzeczywistość ma wyrąbane, nie? Tak. Ja takie zdanie, które często powtarzam, to jest, że to nie jest twoja wina, ale to dalej twój problem.
Więc, Mądre, to, że trafiłeś w takie, to może i to nie jest twoja wina, a to dalej jest twój problem, nie? Więc pytanie, ile czasu chcesz poświęcić na narzekanie, a ile na działanie, nie? Bo... No dobra, a co z tymi, którzy, wiesz, nie mają takiej siły wewnętrznej swojej, żeby to zmienić? Jest sporo takich ludzi, to się chyba nazywa jakiś syndrom, wiesz, więźnia, czy ludzi, którzy są tacy wyuczona bezradność, Ojej, bo wszyscy, wiesz, bo wszyscy dookoła tacy są. To chyba to pytanie do psychologa. Okej. A ty trochę jesteś dla mnie. Ja bardzo... Oczywiście pewnych rzeczy nie przeskoczymy indywidualnie, nie? No. Na przykład jeżeli myślisz sobie, że zmienisz kulturę organizacyjną w danej firmie, to zapomnij, to ta kultura ciebie prędzej zmieni niż ty ją. Więc jeżeli musisz sobie wtedy zadać 3 pytania. Czy mogę to zmienić? Jeżeli nie, to czy mogę to zaakceptować? No bo na przykład, nie wiem, dobra, nie jest do końca fajnie, nudno trochę, ale jest blisko do pracy, mam małe dziecko, potrzebuję L4, cokolwiek. A jeżeli nie możesz tego zaakceptować, no to czy możesz odejść? Nie? No bo to jest pewna kolejność. Bo pewnych rzeczy nie przeskoczysz. I ja absolutnie jestem też za tym, żeby systemowo zmieniać rzeczy. Okay. I ja też chciałabym wierzyć, że każdą organizację, w której pracowałam, zostawiłam lepszą niż ją zastałam dla wszystkich. Nie tylko dla mnie. Jest mnóstwo wspaniałych trenerów, mentorów, konsultantów, którzy właśnie pracują nad tym, żeby rekrutacja była ludzka, żeby kultura organizacyjna była silna, żeby liderzy nie krzyczeli na ludzi, tak? I oczywiście to jest praca boża, ważna, potrzebna, tylko że ja mam taką zasadę, wyznaję, że ja trochę nie mam czasu czekać, aż wszyscy rekruterzy zrozumieją, aż wszyscy liderzy zrozumieją, aż cały świat się zmieni wokół mnie. Jako też na przykład kobieta, tak? I słyszę o pewnych nierównościach i to też tam gdzieś w badaniach wychodzi, że jakieś błędy poznawcze związane z płcią, z rasą, z religią, z akcentem. I oczywiście to warto jest systemowo zmieniać i ta praca, która się w tą zmianę systemową świadomości idzie, super. Ja nawet, wiesz, na wiele różnych tematów przelewam pieniądze, więc wspieram, ale ja nie mam czasu czekać, aż wszyscy zrozumieją, że kobieta też może tak samo jak mężczyzna i tak dalej. To 3 pokolenia mogą minąć, wiesz o co chodzi, ja nie mam czasu. Totalnie. Ale ty nie miałaś chyba nigdy kompleksu związanego właśnie z tym, w sensie jakichś takich barier, że jako kobieta, nie wiem, właśnie masz jakiś kompleks, że nie wiem, że właśnie wolniej idziesz, nie? Ty chyba po prostu nie widzisz tych barier. Oj, wiesz co, to pewnie dużo rzeczy dzieje się za zamkniętymi drzwiami, więc pewnie takie były. Taka chyba największa bariera, nie wiem, czy bariera to jest dobre słowo, ale nierówność, którą ja widziałam, to jest jakbyś mnie poznał na studiach, bo czytałam kiedyś takie śmieszne zdanie, że jak ludzie cię znali na studiach i widzieli cię na studiach, to oni znają zupełnie inną wersję ciebie. Nie? Jakby powiedzmy, że się nie widzieliście od tego czasu, 20 lat się nie widzieliście, to oni znają zupełnie innego Szymona. Prawdopodobnie. Na 100%. Tak. Dokładnie. Totalnie. Totalnie. Takie śmieszne, nie? Jak o tym pomyślisz. Jedna z takich myśli spod prysznica, nie? Że ty w ogóle, to jest ciekawe. To jest ciekawe. I jakbyś mnie znał na studiach, to byś wiedział, że ja byłam dużo bardziej sarkastyczna, impulsywna. Najpierw mówiłam, potem myślałam, co mówiłam i myślę, że ludzie na studiach potwierdziliby. Jakbyś ich zapytał, powiedz mi 3 rzeczy o Sylwii, nie? To byłoby to. I potem, kiedy poszłam do mojej pierwszej... W ogóle też dlaczego zajmuję się tym, czym się zajmuję w swoim życiu zawodowym, to jest to, że ja popełniłam te wszystkie błędy, nie? Ja przeszłam też tę drogę. Czyli to stąd jest to głębokie zrozumienie, tak? Trochę tak, bo ja miałam rację i ja miałam takie, ale ja mam rację. I nie rozumiałam czemu, ale ja mam rację, nie? I w ogóle ja to, zależy mi, jeszcze tego mi zależy, więc ja to robię w dobrej intencji. Więc, ale taka różnica faktycznie, którą widziałam, to jest to, że jak mężczyźni się komunikowali tak bezpośrednio, tak może nawet ciutkę głos podnieśli, może trochę szorstko, może tak twardo, to było twardy lider, nie? Dobra, wymagający, ale tutaj twardy, nie? A jak kobieta tak zrobiła, pewnie ma okres. W ogóle ona jest taka trochę wariatka, trochę niezrównoważona, emocjonalna. Wiesz, że to samo zachowanie bywa oceniane inaczej, jeżeli robi je kobieta, inaczej, jeżeli robi mężczyzna. Ale uwaga, to działa w 2 strony, nie? No bo na przykład u mężczyzn takie rzeczy jak łzy, czy jakieś rzeczy, jakieś przyznanie się do słabości, czy coś, no to nie, to po prostu to są inne zachowania, ale
W sensie, że mogą być negatywnie oceniane, no tak? dokładnie tak. Okay. Że, no, bo na przykład zobacz, jeżeli mężczyzna utrzymuje swoją żonę niepracującą, no spoko, nie? Gitarka, dobrze, fajnie. Tak. Ale wyobraź sobie, że kobieta utrzymuje niepracującego męża, to za truteń w ogóle, do roboty, dziewczyno, ty się nie dawaj tak wykorzystywać, nie? No są podwójne standardy. Totalnie. No. Okej. No ale to może być... Czy my myślisz, że właśnie jako kultura europejska to się właśnie, to się zmienia, czy to jest w ogóle kulturowe? Zmienia się, na pewno. To znaczy zmienia się na pewno na lepsze, ale czy my wejdziemy w taki czas, w którym jakoś niedługo, w którym to nie będzie nic nienormalnego, że na przykład prezesem jest kobieta, bo jakiś czas temu mogło to być Ja myślę, dziwne? że już chyba. Znaczy ja też tak czuję, nie? No, że jesteśmy w takich czasach. Różne powody, dlaczego tak się dzieje, więc też jest kwestia chęci, nie? I woli, bo jak sobie popatrzysz na to kobiety i mężczyźni bardzo jest podobna średnia większości zachowań, na przykład takich jak inteligencja, średnia jest podobna, ale jest inny rozkład. Czyli u mężczyzn jest dużo więcej na ogonach. To oznacza, że jest dużo więcej geniuszy, ale też dużo więcej osób... Debili. No, takich słów używasz brzydkich. A u kobiet jest bardziej uśrednione, nie? Więc jeżeli sobie pomyślisz... O, serio? Tak? Tak, okay. że średnia wychodzi podobnie, ale jest inny rozkład u kobiet i u mężczyzn. Po prostu inny rozkład tego jest. Więc teraz jak sobie pomyślisz, jakim trzeba być człowiekiem, żeby zarządzać miliardową korporacją, która zatrudnia tysiące ludzi, jaki to jest wysiłek, jakie to jest czasowe poświęcenie, emocjonalne. Więc pytanie jest, dlaczego ktokolwiek chciałby to robić? Co chodzi? Że to nawet nie tylko jest kwestia dochodzenia tam, ale pierwsze jest pytanie, kto by w ogóle chciał to robić, nie? No. I jak sobie popatrzysz na statystyki, to wydaje mi się, że że im wyżej, może nie, że im wyżej, ale wśród tych osób najwyżej w organizacji jest dużo większy odsetek psychopatów niż w populacji generalnej. I to ma sens, no bo jeżeli idziesz tam i robisz to takim kosztem, to nie chcę powiedzieć, że musi być z tobą coś nie tak, ale wiesz o co chodzi? Że to musi być pewna specyficzna konstrukcja psychiczna, nie? Tak, chociaż też właśnie trzeba by pójść do definicji psychopaty, nie? Czy to ci psychopaci są nienormalni, czy wszyscy inni są normalni? Wiesz o co chodzi? Filozoficznie. Tak. Trochę tak. Ale ostatnio właśnie rozmawiałem ze znajomym w kontekście jeszcze tego tematu oceniania i ja myślałem, że to jest ludzkie, a to chyba też jest kulturowe. Bo podobno jest tak, że w Nowej Zelandii na przykład ludzie bardzo często na jakieś tematy nie mają właśnie zdania. I ja bym chciał, żeby rzeczywiście, żeby kulturowo było tak fajnie, że ludzie często mówili stary, nie wiem, bo rzadko się to zdarza, prawda? A tam podobno to jest problem. Że właśnie ciężko wejść w głęboką dyskusję, bo ludzie olewają. O, ciekawe. Ale zobacz, i zauważyłeś, jakiego słowa użyłeś? Tak, olewają, no. No więc właśnie, tak. I to już jest pejoratywne, nie? Tak, totalnie. Dokładnie, totalnie, nie? Powiem ci, że ja miałam tą samą myśl, jak widziałam jakieś badania na temat tego, kto jest w Polsce za wprowadzeniem euro, a kto jest przeciwko, nie? Ileś tam procent za, ileś tam przeciwko. Ja mam takie, ale jak wy możecie mieć opinię na ten temat? No właśnie. Czy ty poczytałeś te badania? Czy wiesz, jakie są konsekwencje? Wiesz, jakie są plusy? Jakie są minusy? Jak może być opinia na to? Ja nie mam, bo ja nie włożyłam wysiłku, nie? Nie wierzę w to, że ktokolwiek, w sensie, kto nie jest naprawdę CFO na, wiesz, wykształconym albo, nie wiem, księgową z wieloletnim doświadczeniem, żeby mógł mieć właśnie zdanie na ten temat. Jak możesz mieć opinię na ten temat? Przecież ty nic nie wiesz o tym. Ale tak, ale za to wypowiedzieć się na ten temat bardzo, bardzo łatwo. Śmieszne. No to się też chyba zmienia z różnorodnością, no bo w takich homogenicznych wioskach, gdzie wszyscy się znali i wszyscy byli tacy sami, to jest... Homogeniczne wioski. Ja to już widzę Michała Barczaka, który pisze komentarz. Ludzie nie mogą być homogeniczni. Społeczność, ale jeżeli używam złego słowa, to nie, przepraszam Michała. Bardzo dobre słowo. Generalnie chodzi o to, że to jest ewolucyjny strach przed obcym. Dopóki wszyscy bo obcy może przynieść choroby, może przynieść, wiesz, więc jeżeli jesteśmy w społecznościach i wszyscy jesteśmy mniej więcej tacy sami, to jest po prostu bezpieczne, nie? Z tego też się biorą uprzedzenia, z tego się brał rasizm, że to po prostu było obce i inne, a w związku z tym stwarza zagrożenie. Więc już coraz bardziej żyjemy w globalnej wiosce, no jednak w dużym mieście ty w ogóle nie znasz swojego sąsiada, nie?
A na wiosce każdy ma opinię o sukience, w której Mariolka tam do kościoła poszła, nie? A w mieście to nawet nie wiesz, kto mieszka koło ciebie, więc... Tak, i nie wiesz, kto chodzi do kościoła. Nie wiesz, kto chodzi do kościoła, dokładnie. No, spoko, ciekawe. To, co robisz, brzmi jak taka, kurczę, dużo pracy, bo pracujesz w zmianie i to ludzi jeszcze, a sama nawet użyłaś takiego stwierdzenia, że no kurde, nie zmienisz ludzi, ale ty to robisz, nie? Trochę. No chyba, że ci ludzie chcą. Że ci ludzie chcą. O to chodzi. No tak, nie zmienisz innych ludzi, w sensie innych ludzi, ale siebie możesz, jeżeli chcesz. No, kumam. No brzmi to trochę jak dużo pracy. Z drugiej strony zastanawiam się, jacy ludzie do ciebie przychodzą, bo zakładam, że muszą być samoświadomi, więc masz też przekrój takich właśnie specyficznych tak, ludzi. Bo są ludzie samoświadomi, którzy chcą, ale jest też dużo ludzi, którzy muszą. W sensie, bo ktoś im właśnie dał... Bo ktoś im postawił jakąś granicę i powiedział, tu jeszcze masz taką panią i ta pani ci pomoże, ale jakby, bo to trochę przyszedł przymus. Nie przymus, żeby przyjść ze mną rozmawiać, ale przymus pewnej zmiany. Przepraszam, ale to jest tak, że szefowie każą ludziom... Trochę nie każą, w sensie, że każą się zmienić, tak? Że to były zachowania, które były, a mają być inne. I to jest twoje zadanie. A ci ludzie ciebie znajdują. A nie, i na przykład mówią, znajdź sobie kogoś jak chcesz. Ja ci dam budżet, a ty sobie znajdź kogoś, kto ci pomoże na przykład. Ale jakby to potrzeba, że tak zmiana była wywołana czynnikiem zewnętrznym, dobra. że tak powiem. Są oczywiście też osoby, które same czują trudność w tym, żeby się komunikować wewnętrznie i szukają pomocy, a są też oczywiście właściciele firmy, którzy chcą, żeby ich pracownicy komunikowali się lepiej z ich klientami, nie? Właśnie to jest ciekawe, bo ty uczysz też takich rzeczy, które mogłoby się wydawać, stawiają pracownika w takiej sytuacji, że chodzi mi o to, że pracodawca mógłby pomyśleć, kurczę, dlaczego ja mam szkolić na przykład swojego człowieka, żeby lepiej negocjował ze mną podwyżkę kasy? A nie, to jest efekt uboczny. Nie, bardziej chodzi o to, żeby ci pracownicy lepiej komunikowali się biznesowo, czyli swoje inicjatywy lepiej komunikowali. A to bywa taki efekt uboczny, ale to ja zawsze mówię, że to jest, w negocjacjach jest takie pojęcie, które się nazywa ZOPA, czyli Zone of Possible Agreement. Czyli ten punkt wspólny, nie? Więc chcemy go znaleźć. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś będzie dobrze w stanie wytłumaczyć, dlaczego powinien dostać podwyżkę, a nawet nie. Dowiedzieć się, za co dajemy podwyżkę i potem to robić, to jest win-win. No tak. Dla obu stron. Tak, zgadzam się. Więc to jest to. Więc bardzo często pracodawcy chcą, żeby ich ludzie komunikowali się lepiej, bo na przykład właśnie dostali nowe stanowisko, jakiegoś tam menadżera. To jest super techniczny ekspert, ale nie można go pokazywać ludziom i to jest trochę problem. Albo na przykład programiści, żeby lepiej się komunikowali z klientami software house'ów, prawda? Albo prawnicy, żeby lepiej komunikowali się z klientami kancelarii. Ale większość ludzi, którzy do ciebie przychodzą, chcą się zmienić, tak? Czy Absolutnie, nie? tak. Znaczy chcą, nie chcą, ale biorą taska. To jest zadanie i ja po prostu je teraz będę realizować. Bo oni może niekoniecznie chcą się zmienić, ale chcą tego efektu na końcu, tak? Bo właśnie chcą tego awansu, albo tego świętego spokoju, albo chcą tego, a droga wiedzie tędy, więc już dobra. Ale są ludzie, wiesz, którzy po prostu może nie czują, ale nadrabiają umysłem, nie? Czyli po prostu, dobra, nie wiem do końca czemu, ale... ale dobra. Wiem, że to będzie miało sens. Nie, ja zawsze nawet jak płatnikiem jest firma i jest pacjent, to ja zawsze mówię, że ja się chcę dzwonić z tą osobą na 10-20 minut, żeby ta osoba mogła podjąć decyzję, czy chce w ogóle ze mną pracować. Bo jeżeli poczuje, że to nie jest właściwy mecz, to nie ma sensu. Będzie przychodził odsiedzieć, to nie ma sensu. Ani dla mnie, ani dla tej osoby. Znaczy dla mnie trochę ma, bo wystawię fakturę, nie? Ale nie. Ale nie, no w sumie Więc nigdy na siłę. Z nikim nie pracowałam na siłę. I mam nadzieję, że nie taka sytuacja. Dobra, a z kim byś właśnie nie pracowała, mimo tego, że on by deklarował, że chce? Miałaś takie sytuacje? Miałam sytuację osób, którym wiedziałam, że to, w czym potrzebują pomocy, to nie jest to, w czym ja im jestem w stanie pomóc. Bo na przykład miałam osobę, która chciała wyeliminować takie przerywniki jak a, o. Takie
to bardziej ktoś od emisji głosu, nie? To nie ja. Dużo też... Czyli przychodzą do ciebie ludzie, bo widzą, że na przykład ty robisz dobre prezentacje i chcą się tego nauczyć? Albo usłyszą komunikacja i to im się sklei, bo komunikacja to jest takie pojemne słowo. To jest wszystko. Marketingowa jest komunikacja. Komunikacja jest jak prezentacja, jak 100 wymiarów. Nie pracuję też za bardzo z ludźmi, którzy na przykład są tacy cisi i chcą być bardziej odważni i chcą więcej pewności siebie mieć i tak dalej. To z takimi dużo mniej. I dużo bardziej lubię i jestem dużo skuteczniejsza w tym odwrotnym scenariuszu, czyli mamy kogoś, kto wypełnia całe pomieszczenie i chcemy to jakoś tak ułożyć w jakiś taki sensowny kawałek. Więc co do zasady nie pracuję z ludźmi, którymi mam poczucie, że są inni ludzie, którzy są w stanie im lepiej pomóc. Dobra, rozumiem. Tak, i ja dużo dostaję jakichś zapytań o projekty i mam takie, że nie, są lepsi specjaliści od tego, więc tutaj podaję namiar. To ciekawe jest dla mnie, że ty znalazłaś sobie taką... Ciężko mi sobie wyobrazić jeszcze mniejszą niszę niż ty złapałaś w ogóle. Powiedz mi o tym. To jest coś, co mnie niezmiernie fascynuje, ale z punktu widzenia marketingowego... To jest super. No właśnie na odwrót mam wrażenie. Bo ja nie jestem tego w stanie nikomu wytłumaczyć. I wiesz, w mojej działalności taka trudność polega na tym, że ja nie mam bardzo dużo leadów, ale te leady, które mam, to konwertują prawie w 90%, nie? Bo to jest takie, że to jest dokładnie to, czego szukaliśmy. No właśnie dlatego mówię, bo nisze ale bardzo to są, trudno jest to komuś wytłumaczyć, nie? Żeby właśnie ten, kto bo jak ktoś to tłumaczy, czego szuka, to też robi to na pół strony, wiesz, też jakby... Tak, też nie wie. Nawet nie wiesz, jak, nie wiem, SEO pod to zrobić, wiemy co, nie ma keywordów po prostu do tego. No totalnie, bo to jest taka nisza. Wiem co. Dajesz. YouTube. To jest to, co powinnaś robić. YouTube i co na tym YouTubie? No wszystko to, co tutaj rozmawiamy, przecież to jest tak pojemny temat, że... ale wiesz, jaki jest problem? Bo ja myślałam, żeby newsletter wiesz, wszystkie te rzeczy, co wy marketingowcy... Newsletter też mógłby myślałam, super ale moją rozkminę, nie? Właśnie podcasty, newslettery, coś tam, ale przez to, że ja myślę dość tak... Mój mózg dąży do syntezy. Czyli dobra, co z tego wynika, tak? Jak jest, to ja bym miała, że ja 4 newslettery wyślę i nie będę miała o czym pisać. Że ja całą treść przekażę w tych 4 newsletterach. A tam storytelling ma być. Cała treść, tak, a ja nie mogę. Ale postujesz na LinkedInie. To samo podcasty. O czym ja będę mówić? Ile ja nie wymyślę tyle tematów. Takie mam myśli. Ale na LinkedInie piszę od 5 lat, więc jednak się da. To jest to, co postujesz na LinkedInie, z tego można zrobić YouTube'a. Serio. Tak? Na luzie. Zrobimy. Może, bo właśnie myślałam, dobra, może podcasty, ale po 15 minut, takie bajcy. Ale ja myślę właśnie, że takie YouTube'owe formy typu, że rzeczywiście dane zagadnienie wyczerpujesz w formach typu 5, 10, 15, 20 minut, bo niektóre mogą być, krótsze, niektóre dłuższe. Wydaje mi się, że totalnie by siadło. Może. Wiesz, teraz mam pomysł, bo ja ogólnie lubię rozmawiać z ludźmi, jakieś tam, i prezentacje, i te mentoringi tu uwielbiam, ale teraz wszyscy te e-booki piszą, nie? Ja sobie zawsze myślałam, że to super jest, bo piszesz raz, potem ci się... Fajnie. Ale on taki jest, ale ja nienawidzę pisać tych rzeczy. W sensie, że wiesz, że to jest taki długi projekt, że musisz tam siedzieć 2 miesiące w tej piwnicy i pisać ten projekt. To jest ja bym książkę twoją kupił. O, dziękuję, bardzo mi miło. Ale sobie myślę, Jezu, przecież ja nie... Ale wiesz, jaki wpadłam pomysł? Że napiszę krótką książkę. Jeszcze raz. Napiszę książkę o mówieniu zwięźlej do rzeczy. I ta książka będzie krótka. Ona będzie krótka, super. Wyobraź sobie ten branding, nie? Ekstra. Taka mała książeczka. Taki jak Janko Muzyka. O mówienie zwięźlej do rzeczy. Wiesz, o co chodzi, że ludzi się uczy storytellingu. I storytelling jest fajny i ważne rzeczy, potrzebne, bardzo fajne historie. Ale większość ludzi trochę nie kuma, że żeby uprawiać, że storytelling to jest nakładka na treść, a nie treść sama w sobie. Jak ktoś po prostu pitoli, to pitoli, a nie uprawia storytelling. I większość ludzi nie potrafi powiedzieć zwięźle i do rzeczy tego, co próbuje przekazać. I dopóki tego nie umiesz zrobić, to w ogóle o żadnym storytellingu nie myśl. Nie? Tak, właśnie krótkie treści są bardzo trudne w ogóle, żeby wiesz... I to możesz potem ubrać w historię, w humor, w te wszystkie rzeczy. Ale jeżeli ty nie potrafisz powiedzieć... Na przykład dużo mojej pracy polega na tym, że mój klient do mnie mówi, a ja to potem podsumuję. Okej, czyli chodzi o te 3 rzeczy, tak?
No tak. No świetnie. Wiesz, umiejętność syntetyzowania tego. Ale to jest dobre. To jest bardzo trudne. No. Tak. No chyba były takie, nie? Że Churchill, czy któryś tam mówił, ja mówię rzeczy z pamięci, będę musiała zrobić fact-checking i będziesz takie czerwone napisy umieszczał, że to nie było 34, ale tylko spokojnie. 37. Każdy to tutaj ma, więc... Churchill chyba, czy któryś w każdym razie prezydent czy generał mówił, że jak mam mówić przez godzinę, to idę z marszu. Jak mam mówić przez 10 minut, to się przygotowuję 3 dni. Ale jak mam mówić 10 minut, to się przygotowuje 2 tygodnie. Albo który chyba Mark Twain, coś takiego było znane, że powiedział, że miałem napisać krótki list, ale nie miałem czasu, więc napisałem długi. To dobra. Bo napisanie krótkiego listu zajmie dłużej niż napisanie długiego listu. Fajne. Jaki to jest dobry lider? A to wiemy. Tak? To wiemy z badań. Tak? Tak, oczywiście, że tak. To jest piękne. Wiesz co, wszystko jest proste. Nie chcę powiedzieć, że wszystko jest systemem albo procesem, ale niektóre rzeczy po prostu są i je wiemy na pewno. Ekstra. To ja musimy kombinować. No to właśnie ja chciałbym dążyć do prawdy. Tak, ładne, prawda. Wiesz co, i to jest tak, że właśnie ludzie niektóre tematy, mam wrażenie, tak przekombinowują, nie? Bo jeden z takich ekspertów od leadershipu, który szkoli leadership, wiele lat temu wrzucił post: hej, czy znacie jakieś fajne, nie wiem, tam podcasty, newslettery o leadershipie, bo tam chcę poszerzyć swoją wiedzę. I ja mam takie, ale po co? O leadershipie już wszystko powiedziano. Wszystko już powiedziano o tym, nie? Ale nie ma nic więcej. Że musisz się pogodzić z tym, że to są te rzeczy i musisz je robić konsekwentnie. Więc badania przeprowadził Google na temat tego. Ale fajnie, że przyszłaś. Serio? To jest proste. To jest trudne, ale to jest proste. To jest łatwe, ale to jest proste. I robili badania, żeby sprawdzić... 2 lata się umawialiśmy. To prawda. Tak było. Bo chcesz na miejscu, to jest, wiesz. 2 lata, no. I porównali patrzyli na zespoły, które osiągają swoje wyniki i w którym ludzie są zadowoleni. Tak? No bo to nie jest żadna sztuka zajechać ludzi, tak? I to nie jest żadna sztuka zagłaskać ludzi. To jest jedno i drugie jest bardzo proste. Ale znaleźć ten złoty środek to jest ta trudna rzecz. No i oni przeprowadzili badania na temat tego, jakie rzeczy wyróżniają tych wybitnych liderów od tych najsłabszych liderów. I ja czytając te badania, ja mam takie, też swoją ankietę stworzyłam na podstawie tego, żeby te zachowania, te rzeczy, cechy, które oni tam wypisali, żeby przetłumaczyć na zachowania. Po prostu na zachowania. Bo zobacz, wyobraź sobie, czym się różni życie z osobą, która cię bardzo kocha, ale tak bardzo szczerze, prawdziwie cię bardzo kocha, od osoby, która fantastycznie udaje. Ale tak udaje, że nie możesz się zorientować. Nie ma szans, że się zorientujesz. Niczym. No właśnie. I to jest to pytanie, które trzeba sobie zadać. Czyli jeżeli nie jesteś dobrym liderem, powiedzmy, że nie jesteś, ale chcesz zajebiście dobrze udawać. To co byś musiał robić, żeby bardzo dobrze udawać, że jesteś świetnym liderem, tak żeby się nikt nie zorientował, nie? No i właśnie te badania do tego się sprowadzają, że to jest po prostu lista zachowań. No bo po czym ty oceniasz, że twoja żona cię kocha? No, jest jakaś lista zachowań, tak? Które ona robi i w drugą stronę, po których ty oceniasz, że ona cię kocha. I w leadershipie jest to samo. To się po prostu sprowadza do pewnych zachowań, no bo leadership to jest to, co robimy na co dzień, nie? Więc to jest po prostu lista zachowań. No i z tych badań tam wyszła po prostu lista zachowań. Więc jeżeli chcesz być świetnym liderem i na początek jesteś... To musisz udawać. Na początku, powiedzmy, jesteś skłonny w cudzysłowie udawać, no to się do tego sprowadza, że jest po prostu lista zachowań, które robisz, wieszasz sobie nad biurkiem jak checklistę i odhaczasz i to ja jedziesz. Tak brzydko mówię o tresurze, to ja tak to czytam, tak jesteśmy po prostu, możemy, z drugiej strony ja w to wierzę głęboko, że to nie jest pejoratywne, nie? W sensie możemy siebie wytresować po prostu w byciu dobrymi w konkretnych rzeczach, tak? Jasne. Chyba słowo tresura się tak kojarzy, nie wiem, mi się kojarzy tak z jakąś taką ale przecież ludzie kochają swoje psy i je tresują. Tak, ale ten pies jakby nie ma... Nie ma duszy. Nie ma decyzyjności. Nie ma decyzyjności, nie ma wyboru. To nie jest jego wybór. Dla wszystkich, którzy kochają psy, teraz taki hejt. Nie powiedziałam, że nie mają. To ty powiedziałeś. Tak, ale pomyślałaś. Nie!
Słowo decyzyjność to jest to słowo, które mi przyszło na głośno. Nie. Dobra. Wydaje mi się, że tresura się kojarzy z takim jednostronnym czymś, że ja ciebie tresuję i nie interesuje mnie, co ty na ten temat myślisz. No ale uczysz też właśnie odwrotnie pracowników, żeby tresowali szefa. O Jezu. Nie wiem. Chciałabym do materiału dowodowego, że ja nikogo nie uczę żadnej tresury, ani w jedną, ani w drugą stronę. Okej, Więc dobra. musielibyśmy sięgnąć po definicję. Wytniemy to. Dobra, No dobra, to co proszę. z tych badań wyszło? Jaki jest ten lider? Masz to Musiałabym w głowie? sięgnąć po listę. A masz taką listę? Tak, oczywiście, że tak. A jesteś w stanie po nią sięgnąć teraz? Jestem w stanie po nią sięgnąć. No to sięgaj. Dobra. Bo jak sobie pomyślisz o wszystkim w życiu, prawie wszystkim, Wszystkim naraz. wszystkim naraz, jak sobie pomyślisz, to wszystko w życiu składa się z sumą zachowań. Jakby czym jest bycie dobrym mężem? No to jest suma zachowań. Tak, nawet można by powiedzieć postawą właśnie. Ale z tej postawy wynikają tak. zachowania, Tak, nie? tak, No bo tak, koniec tak, końców, tak. jeżeli ty byś bardzo kochał swoją żonę po cichu w środku, ale wiesz co chodzi, że ja zawsze mówię, że w małżeństwie najważniejsze pytanie, które sobie musisz zadać, to nie jest to, czy ty kochasz swoją żonę. Najważniejsze pytanie, które musisz sobie zadać, to jest, czy twoja żona czuje się kochana. A to nie jest to samo. Okej. Nie? Bo można Dobra. w takim dość prostym ujęciu, że na przykład, nie wiem, kobieta chce, żeby jej tam powiedzieć w prostym seksistowskim ujęciu, za to przepraszam, że ją kochasz i przytulić i zaprosić na kolację, a w uproszczeniu mężczyzna to tam opony jej zmieni, wiesz, jakieś tam rzeczy przyniesie ciężkie z piwnicy. No i że przecież on ją kocha, ale ona tego jakby nie czuje, nie? I to też jest w komunikacji bardzo ważne, dlatego o tym mówię, bo jedna rzecz, jakie ty masz intencje, ale pytanie, czy ta druga strona odbiera twoje intencje tak samo jak ty. Dobra. Byś chciał je projektować, a nie zawsze tak jest. Więc bycie dobrym mężem, suma zachowań. Bycie dobrym ojcem, suma zachowań. Bycie dobrym liderem, suma zachowań. Bo koniec końców to się po prostu tą intencje intencjami, ale nasze interakcje na co dzień, nie? Więc są badania, z których można po prostu dosłownie stworzyć sobie checklistę zachowań. Ekstra. I możesz sobie odhaczać, nie? I te zachowania to są na przykład mój lider w jasny sposób, tu mam po angielsku, więc przepraszam, trochę będę tłumaczyć, trochę będzie niegramatycznie, wybaczcie. Mój lider jasno komunikuje cele dla zespołu. To jest takie proste rzeczy, nie? Czy są jasne cele? Czy one są zakomunikowane? Czy ludzie wiedzą, co mają robić? Bo w przeciwnym razie nie będą mogli robić tego, co ty chcesz, żeby robili, bo nie wiedzą, co to jest, nie? I będą po prostu robić zakręty. Albo mój lider daje mi feedback, to jest actionable, słowo po angielsku, czyli taki sensowny feedback, taki nastawiony właśnie na akcję, na zachowania, który jestem w stanie wdrożyć, żeby właśnie ten mój performance poprawić, nie? Czyli nie bądź bardziej zaangażowany, tylko jak wysyłasz ten raport, to dołącz załącznik, tak? Czyli coś, co po prostu da się zrobić. A nie, że no jakoś tak lepiej to zrób, żeby było bardziej sexy. Nie? No to nie jest feedback, z którym da się coś zrobić. Albo mój lider daje mi zadania, to jest opportunities po angielsku, czyli jakieś tam zadania, które pozwalają mi rozwinąć moją karierę. Czyli, że po prostu są coraz może trudniejsze, coraz bardziej ambitne. Na edge'u kompetencji, tak? Na przykład może być też, ale właśnie jakieś takie zadania, które pozwalają mi się rozwijać w mojej roli. Super. Nie? Bo w ogóle to poczucie career opportunities to jest w ogóle jedna z rzeczy, które najsilniej działają na motywację. Najsilniej cię motywują. Czyli, że masz poczucie, że to, co robisz, jest po coś. I że to cię prowadzi do przodu. Dobra. Bo jeżeli na przykład pracujesz sobie na recepcji i wiesz, że to jest koniec, tak? To jest moja praca, nie ma nic więcej, nie ma nic dalej, to dużo trudniej jest się zmotywować, nie? A niektóre firmy to wykorzystują. Jest taka duża korporacja, może to zmienili, ale kiedyś było tak, że były stanowiska w finansach associate, senior associate i supervising associate, ale uwaga, było associate 1, 2, 3, senior associate 1, 2, 3 i supervising associate 1, 2, 3. To się sprowadzało do tego, że co pół roku dostajesz awans, niewiele się zmienia w twoim życiu, ale masz poczucie, że idziesz do przodu. Wiesz, o co chodzi? Wiem totalnie. Nawet Że o się tym rozwijasz. czytałem. I nawet wiem, o jakiej firmie mówisz. No. Nie wiem, czy dalej tak robią, nie? Ale to tak, chodziło o uzależnienie człowieka, że nie ma prawie nigdy takiego momentu i to jeszcze było skorelowane chyba z rokiem, tak, żeby on
myśląc, że że chce zmienić pracę, żeby jednak był bardziej uzależniony z tą firmą. A ty takie brzydkie słowa używasz. Uzależnienie, tresura. Ale wiesz, to było zaprojektowane celowo chyba. Ale właśnie, ale zobacz, to jest to, że teraz właśnie jak oglądasz film o misiach, to jesteś za misiem, a jak oglądasz film o foce, to jesteś za foką. Bo jak z punktu widzenia przedsiębiorcy zastanawiasz się, jak zbudować system, to mówię fajnie, ale z punktu pracownika to jest uzależnienie, tresura, wiesz o co chodzi? To jest ten sam system. No wiem. No. Trudne, nie? No. Trudne bardzo. I tu jest jeszcze wiele różnych zachowań, ale nawet takie rzeczy, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy ktoś miał ze mną rozmowę na temat mojego rozwoju. Więc po prostu no to co 6 miesięcy musisz rozmawiać z człowiekiem o kierunku rozwoju. Wiesz co? No i takich tutaj zachowań jest powiedzmy 14-16 i to jest po prostu bycie dobrym liderem, to jest suma tych zachowań. Zajebiste. Można to normalnie pobrać, tak? Tak, te zachowania tak. A jeżeli, przepraszam, te opisy tych... Chodzi mi o to badanie całe. Badanie tak, ono się nazywa, są 2 badania, Oxygen i Arystoteles. Przepraszam, nie pamiętam teraz, które jest które, bo jedno jest o liderach, drugie jest o efektywnych zespołach. Dobra. No, ale możemy podlinkować. Jak to się mówi na YouTubie. Podlinkujemy. W opisie. Ale jedna rzecz tylko chciałabym dodać, to zachęcam liderów, bo potrzebujemy dobrych liderów. Liderzy mają większy wpływ na zdrowie psychiczne ludzi niż wiele innych czynników w życiu. Ale jest jedno kłamstwo, które się powtarza liderom. Więc tylko chciałabym je obalić chyba. Zdementować mit, ponieważ trochę buduje się takie poczucie w liderach, że ich zachowanie wystarczy, ich umiejętności, żeby na przykład zmotywować człowieka albo przekonać go do jakiegoś działania, albo że po prostu, że lider, jak jesteś dobrym liderem, to będą robić, a jak nie robią, to znaczy, że jesteś złym liderem. Bo jakbyś był dobrym liderem, to by robili. Okay. A to się łączy z tym systemem, o którym rozmawialiśmy. Jakby dobry lider to jest olbrzymia siła, ale nie przeskoczy tego, że jest zupełnie źle było zrekrutowane, że system wynagradzania jest, bez zasad i nie jest rynkowy, że rola jest źle skrojona, bo jest za szeroka, za wąska, tak? Więc tylko chciałabym też... Zachęcam liderów do bycia najlepszym liderem, bo na to masz wpływ, ale jeżeli wasi ludzie nie robią, to niekoniecznie znaczy, że wy jesteście złymi liderami. Czyli podsumowując, dobry lider w złej organizacji nie będzie dobrym liderem. W sensie nie będzie miał wpływu na... Efekt na końcu dnia może być tak. Okej. Absolutnie tak. Spoko. Absolutnie 100%. Ale ekstra rzecz. Muszę to wniknąć sobie w to badanie bardzo. Performance jest sytuacyjny. Czyli na przykład świetny pracownik w jednej organizacji może być bardzo słabym pracownikiem w drugiej. Są ludzie, że jesteś sobie jakiś i jeden szef nazwie to najlepszą rzeczą po prostu od czasu krojonego chleba, a drugi jest zupełnie inny i nie będzie. Ja miałam takie przypadki w swoim życiu na początku kariery, kiedy tak jeszcze nie, bo potem już nauczyłam sobie z tym radzić, więc to już potem lepiej. Ale ja jestem osobą taką przedsiębiorczą, hej do przodu, podważającą status quo. Jak ktoś mi mówi, że musimy tak zrobić, bo zawsze tak było i zawsze tak robiliśmy, to ja, potrzymaj mi piwo, nie? To jest w ogóle najgorszy argument dla mnie w ogóle czegokolwiek. I pracowałam z liderką, która była zupełnie z drugiej strony spektrum. System, procedura, manual. I jak wdrażali RODO i do RODO trzeba było tam wszystkie te manuale napisać, projekt jej życia. Jakby ona się świetnie bawiła, nie? Ona się fantastycznie bawiła. No i mieliśmy taki system IT, którym ja tam jako analityczka w tamtym czasie coś tam musiałam wdrażać, tylko on był źle napisany, bo to był jeden jakiś tam programista po godzinach, który w ogóle nie było budżetu i tak dalej. Więc manual głosił, że żeby te dane dostać, to ja muszę w jednej kolumnie dopisać 0, dodać kolumnę i tam przekopiować coś skądś. No jakieś takie bezsensowne kroki. No i nie było żadnych czeków, więc on mi na koniec wypluwał raport, ale nie odrzucał mi, że to źle zrobiłam, więc te liczby mogły nie mieć żadnego sensu, nie? No i ja przyszłam do niej i mówię, słuchaj, bo tutaj takie rzeczy, może jakby zainwestujemy w to, żeby nie trzeba było dopisywać 0 w przypadkowej kolumnie, bo inaczej nie działa. I ona była święcie oburzona, że przecież jest manual. I jest instrukcja? Jest instrukcja. No to trzeba po prostu robić zgodnie z instrukcją i w ogóle o co chodzi i wszystko będzie dobrze, nie? Okej, no. Więc my byłyśmy tak różne, że to się nie mogło udać, nie? I ja zmieniłam pracę, ale wiesz, co sobie myślałam o niej i teraz myślę sobie dalej o niej? Jakby bardzo ciepło, w takim sensie, że ona jest okej. I ja jestem okej.
my po prostu do siebie zupełnie nie pasowałyśmy, ale jej talenty są bardzo potrzebne w bardzo wielu miejscach. Tak. Jakby to jest super, że ona to robi, bo wtedy ja nie muszę. Super, że są tacy ludzie na świecie. Ja bym ciasteczka przynosiła, żeby się nie zniechęcili, ale my po prostu razem nie miałyśmy szans. I ja bardzo ciepło ją wspominam, dobrze jej życzę, mam nadzieję, że gdziekolwiek jest, to jest szczęśliwa, ale po prostu ja do niej nie pasowałam. Nie? Okay, ani ona to. do mnie i po prostu do siebie razem. Czuję to. To też może być kulturowe. Oczywiście ludzie w danej kulturze nie są homogeniczni. Tak, musimy sprawdzić. Ja sprawdzę to słowo. Disclaimer. Ale słyszałem o tym, że właśnie jak się pracuje na niemieckim rynku, to tam tak jest, że ktoś mi o tym opowiadał, kurczę, nie pamiętam kto, szczerze mówiąc, że jak miał tam... Albo gdzieś to oglądałem, nieważne. Ja jak mówię, że gdzieś przeczytałam, to myślisz, widziałam na TikToku. Przeczytałam gdzieś. A, kogo ja oszukuję? Nie, myślę po prostu, bo to jest tak charakterystyczne, że to prawdopodobnie można znaleźć gdzieś tą wypowiedź, ale wydaje mi się, że mogłem gdzieś słyszeć, że jak ktoś miał oddział... w poście chyba na LinkedInie. Dobra, nieważne. No, mój mózg teraz, wiesz, stara się tam odnaleźć to źródło. Że jak mieli niemiecki, post na LinkedInie. Jak mieli niemiecki oddział, to tam pracownik... Ktoś nie kumał tego, że w Polsce jak powiesz pracownikowi, że dobra, róbmy tak i tak, no to on zaczyna to robić, tak? A w tym niemieckim oddziale okazało się, że ludzie nie robią tego, mimo tego, że to ustalili i tak on nie wiedział dlaczego. I później się okazało, że no jak to, dlaczego? Bo nie dostaliśmy standardu. Jak to robić, nie? To tak działa, nie? Więc jakby kulturowe, nie? Pewnie jest dużo różnic kulturowych, ale to jest takie polskie słowo, które bardzo trudno chyba jest przetłumaczyć na angielski. I tak obcokrajowcy, którzy mieszkali w Polsce, widziałam takie filmiki na TikToku albo gdzieś tam na Instagramie, może na YouTube Shorts. Przetłumaczyć na angielski jest bardzo trudno i też oni uważają, że to jest bardzo pozytywne słowo, a w Polsce jest używane negatywnie, pejoratywnie czasami. I to słowo nazywa się kombinować. No tak. Czyli, że wiesz, że Polacy to kombinują, ale w tym sensie, że dla nich to było bardzo pozytywne, bo jak sobie pomyślisz, jaka jest definicja kombinowania, no to właśnie to jest taka zaradność, to jest taka, wiesz... A to jest nasze narodowe. No bo nasi rodzice wychowani w PRL, no jak nie kombinowałeś, to nie miałeś butów, nie? I nie miałeś co jeść. Tak. Więc ten właśnie spryt, i to niekoniecznie musi znaczyć coś złego właśnie, to może być taka zaradność, że po prostu musimy to jakoś tutaj znaleźć rozwiązanie. I to jest właśnie smutne a propos sprawczości, że to jest takie coś, co trochę zanika właśnie. Tak. Bo to jest to poczucie sprawczości, nie? Tak. Jest źle, jest ciężko, ale potrzebuję buty, nie? No to kombinuję i jakoś tam... Jest też różnica słowa okej, bo my używamy w Polsce słowa okej jako coś jest zrobione dobrze, a okej w Stanach, z tego co ja wiem, no to jest takie średnio w ogóle akceptowalne, nie? Takie okej, nie? To myślę, że wiele osób się ze mną może nie zgodzić, ale ja uwielbiam to, jak mówią Amerykanie i Brytyjczycy. W sensie, że oni mówią tak pośrednio, nie? Tak... It's a good start. To jest najgorsza rzecz, jaką widziałem, nie? Tak. Najgorsza rzecz, jaką usłyszałam od dyrektora mojego, który był Anglikiem, Brytyjczykiem, jak było takie, jakieś tam zamieszanie w zespole i on coś tam tłumaczył, ktoś trochę inaczej robił i tak dalej. I takim bardzo spokojnym, głębokim, brytyjskim akcentem, głosem powiedział, there seems to be a disconnect. I to już wiedzieliśmy, że premii nie będzie. To jest to już jest koniec, to jest granica. Ale to jest ciekawe, nie? Że my kulturowo dużo bardziej wprost właśnie mówimy i to może być trudne w sensie do wyłapania te niuanse. Jest. Brytyjczycy czy Amerykanie to uważają, zazwyczaj postrzegają nas, tutaj wschodnioeuropejczyków, smiles in Eastern European. Nie, to jest smile in Eastern European. Oni nas najczęściej postrzegają jako osoby, które są non-stop wkurwione. Że po prostu tak, dlaczego on jest wkurwiony? Nie jest, on nie jest wkurwiony. To jest taki, tacy jesteśmy natywnie. Ale to ciekawe. Myślisz, że oni nas postrzegają jako chamów? Jak my jesteśmy tacy bezpośredni? Nie wiem, czy jako chamów, ale wywołuje w nich to dyskomfort.
Miałam takich klientów, którzy właśnie byli z Eastern European i właśnie pracowali dla zachodnioeuropejskiej korporacji. Tak, i ci ludzie chcieli, żeby ten bardzo fajny specjalista się ogarnął. Więc tak, że to wywołuje taki dyskomfort. Ale bardziej niezrozumienie, czy właśnie... Nie, znaczy niezrozumienia, no na pewno, bo właśnie są odbierani jako osoby, tutaj często jako osoby, które narzekają, którym się nic nie podoba, które szukają dziury w całym. No wiesz, Amerykanie są bardziej tacy... Tak, jest let's super. go! Oczywiście, że się da. No tu takie 3 rzeczy małe musimy zrobić, ale oczywiście, że się da, nie? A my, to jest błąd. Czemu nie działa? Nie wiem. I to jest jakby prawda, bo nie wiem, czemu nie działa. A Amerykanin by oczekiwał, że powie, ale już sprawdzam, dam ci znać do godziny, jakby mamy to pod kontrolą. Nie wiem, czemu nie działa. No, nie wiem. Jak się dowiem, to będę wiedział, ale na razie nie wiem. Więc na pewno jest ten niuans. Liderzy introwertycy. To jest taki chyba stereotyp, nie? Że liderzy to są tacy... Dobry lider to jest taki właśnie krzykliwy. I ty gdzieś wyłapałem jakieś... Chyba musiałaś to napisać, bo ja czytam. że właśnie... że jest bardzo dużo dobrych liderów. Nie, oglądałem materiał z tobą. Że jest bardzo dużo, że znasz bardzo dużo wspaniałych liderów, którzy są introwertykami. 100%. Najlepsi liderzy, z którymi pracowałam, to byli introwertycy skrajni. Skrajni tacy na granicy już jakieś, wiesz. Jak tak. myślisz, dlaczego tak jest? I czy to jest w ogóle powiązane w jakikolwiek sposób z tym, że kurczę, może introwertycy są lepszymi liderami? Znaczy wiesz co, jeżeli stawiamy taką tezę, no to trzeba sprawdzić badania. Dawid, tak? Dawid szuka. No to Dawid, tu mamy zadanie dla ciebie. Mamy research do zrobienia. Według mojej wiedzy nie ma badań, które by potwierdzały jakąkolwiek korelację / związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy introwersją a ekstrawersją. Właśnie takie mity są właśnie, że musi być taki tu przebojowy. A introwertycy mają po prostu inne talenty. Nawet jak sobie popatrzysz na te badania typu tam MBTI, właśnie jakieś galupy, to trzeba pamiętać, że to nie jest bardzo silne metodologicznie, więc trzeba o tym myśleć bardziej jako takiej zabawie psychoedukacyjnej, coś takiego, nie? To nie jest narzędzie diagnostyczne, to jest tak psychoedukacja, co też ma swoje plusy, nie? Tak. Psychoedukacja jest bardzo... bardzo ważna, ale nawet te rzeczy mówią o tym, że to nie determinuje tego, co ty możesz robić, to bardziej tłumaczy, jak to będziesz robił. Czyli, że są po prostu różne sposoby na dojście do tego samego. Jak sobie popatrzysz na wybitnych światowych, bo nie zależy jak to liczy, nie? Ale powiedzmy takich, którzy mają obiektywny sukces, większość skrajnie introwertycy. Mark Zuckerberg, Warren Buffett. Mark Zuckerberg, mimo że udaje, że nie, to wiemy, że tak. Więc jak najbardziej. To nie ma limitu, jak widać, nie? Barack Obama, no mnóstwo. Więc jak najbardziej, absolutnie. Wiesz, jaki mam taki... są takie rzeczy, wiesz, takie, które mnie tak triggerują. Nie? Na przykład to trafię na LinkedIn, to muszę jakoś tak małą szpileczkę. Że mam poczucie, że bardzo wiele osób niestety myli introwersję z fobią społeczną. I to jest, ja dostrzegam to non-stop, nie? Bo czym jest introwersja? Że introwersja to jest taka, że czerpiesz energię ze środka, z przebywania samemu, a wyczerpujesz energię rozmawiając z innymi ludźmi. I potrzebujesz tego czasu w samotności, podczas gdy ekstrawertycy na odwrót, nie? Czyli jak w uproszczeniu, jak miałeś zły dzień, to czy idziesz z kumplem na piwo, czy pod kocyk i z książeczką. Ale to nie jest tak, że introwertycy nie lubią ludzi. Absolutnie nie. Więc przeczytałam kiedyś taki komentarz pani na Facebooku, czy na LinkedInie o tym, że to jakieś powroty do biura, nie? No i ona bardzo tam stanowczo, że nie, że w ogóle wy nie rozumiecie introwertyków, czy tam kto tam pisał ten post, bo ja jak tam 1 dzień w tygodniu muszę jechać do biura, to potem przez 2 dni muszę w ciemnym pomieszczeniu siedzieć, żeby te bodźce odreagować. Tak dalej. Pani złota, to nie jest introwersja. To być może pani również jest introwertykiem, ale to może być proszę sobie zrobić przysługę
i znaleźć źródło tego, nie? Więc pamiętajmy, że introwersja to nie jest fobia społeczna, to nie jest to samo. Ja się zgadzam z tym. Mimo że ludzie myślą inaczej, ja jestem bardzo dużym introwertykiem, ale ja uwielbiam kontakt z ludźmi, nie? Ale tak, to jest po prostu wyczerpujące. Dokładnie, i potem potrzebujesz więcej czasu, nie? Ale to nie jest tak, że się boisz ludzi albo... Że... Tak, zgadzam się z tym totalnie. Że to cię paraliżuje. Z jakim najlepszym liderem pracowałaś w życiu? Czy jest taka w ogóle osoba, o której ty myślisz, kurde, to jest najlepszy lider? Absolutnie. Tak? Absolutnie, tak. Okej, dobra, a możesz coś więcej o tym powiedzieć? Czy o waszej... Mogę, aczkolwiek bo wydaje mi się, że te charakterystyki, które ja mam, to prawdopodobnie będą inne niż większość. Okej, super. Bo powiem ci, że tak, zdarza mi się, prowadzę szkolenia z leadershipu, po prostu z tego, jak być liderem. I zawsze na początek zadaję grupie pytanie, jaki jest najlepszy lider, z którym pracowaliście, jaki jest najgorszy lider, z którym pracowaliście. No i oni tam wymieniają bardzo tam soczyście i kwieciście. Tak? Nie, może padły jakieś, ale cechami. I zawsze się śmieję po tym ćwiczeniu, że mówię, dobra, no to na tym kończymy, nie? No jasne, wszystko wiecie, co i jak trzeba robić. Możemy na tym skończyć. Potem wdrożyć to w rzeczywistości, to jest to trudne. Ale do czego mówię? Wiesz, co tam ludzie wymieniają po tej dobrej stronie? No oczywiście, że tam słucha, że rozumie, że wyrozumiały, że takie śmaki. Wiesz, czego nigdy tam nie... Chyba jeszcze nigdy nie przeczytam, nie lubię mówić nigdy, ale powiedzmy, że nigdy. No rozumiem. Osiąga wyniki. Nie przeczytałam tego nigdy. Wiesz, o co chodzi? Że liderzy to jest taka trudna rola, bo oni są jak szynka w kanapce. Że dół ich ciśnie, czyli ich zespół, i góra ich ciśnie, czyli przełożeni zarząd, tylko ciśnie ich zupełnie inne rzeczy. Że jakby to, co dla zespołu jest świetnym liderem, to jest zupełnie co innego niż to, co dla zarządu jest w większości świetnym liderem. Wow, dobra, czuję. I on musi mieć takie rozdwojenie jaźni. I on ma totalne rozdwojenie, nie? Po prostu musi się poruszać między jednym a drugim, jak surykatka, nie? Po prostu tak musi. Więc na przykład to zespół prawie nigdy nie wymienia, albo nigdy, jako cechy dobrego lidera, że jest skuteczny i osiąga cele biznesowe. A góra zawsze. Co ich tam obchodzi, czy on tych ludzi tam, wiesz, pyta, jak oni się czują. Fajne, znaczy nie, oczywiście upraszczam, ale wiesz, o co chodzi. No totalnie. No, więc na przykład ta liderka, z którą ja pracowałam, której ja myślę jako o archetypicznej liderce mojej, taki wiesz, ona była ciul skuteczna. Jakby ona, jak na zarządzie padało, kto zrobi coś, jakby ona po prostu, wiesz, ogarniała, ale teraz jak ona to robiła? Ona była takim typem liderki, z którą się chciało pracować. Jakby ludzie chcieli z nią pracować, bo ona te zadania, które brała, rozdzielała po ludziach, ale nie na takiej zasadzie, że ty to i kolanem ich tam, tylko ona potrafiła tym ludziom pokazać, w jaki sposób im się to przyda do rozwoju ich kariery, do kolejnego awansu i ona faktycznie potem tych ludzi w tych awansach wspierała, nie? Czyli te zadania były tak sensownie rozdzielone po ludziach, bo ona dawała ludziom te zadania, które faktycznie były im potrzebne do tego, żeby ten kolejny krok zrobić. I dlatego ten system wynagradzania jest tak bardzo ważny, żeby on był sensownie zbudowany, żeby ludzie rozumieli, że im się opłaca wziąć ten kolejny projekt. Wiesz, żeby to nie było, wiesz, że tu będziesz teraz siedział do 22, a potem ci powiem, że 2% inflacyjnej, nie? Bo to po prostu załamuje. To jest pewna obietnica, którą musisz ludziom złożyć, no i musisz dotrzymać tej obietnicy, więc to jest... Więc ona... Kurde, to jest jedno z to jest tak mądre, co powiedziałaś. Zajebiste, Dziękuję. Więc ja na przykład myślę o niej, dlatego, że ona w mojej ocenie była bardzo skuteczna biznesowo, ale potrafiła tę skuteczność biznesową właśnie osiągnąć takim ludzkim, rozumiesz, wydaniu, nie? Czyli dobry lider to nie jest taki, który jest dobry albo dla góry, albo dla ludzi, tylko to jest taki, który najlepiej łączy po prostu te kompetencje i te klocki. Bo góra chce zazwyczaj, nie chcę powiedzieć zupełnie co innego, ale jasne. to są... Ale tak, ale różne wymiary, nie? No bo ludzie chcą, żeby właśnie tam ich przytulać, drzewa przytulać. Często właśnie takie, w kierunku takim te opisy zmierzają, nie? No i jak robię szkolenia dla zespołów, to nigdy nie padło, że dobry lider, ten Krzysiek to był świetny lider, był zajebiście skuteczny, nie? Osiągał swoje te cele biznesowe, osiągał. W życiu tego nie przeczytałam, nie? A z kolei jak pytasz zarząd, to wiadomo. Który to najlepsi liderzy, no to ten i tamten, bo dowożą. Tak, no. Ale to jest mądre. Mega. Kurde, to rozpykałaś ten temat w ogóle. Wiesz, to ja jak widzę coś, to mi tak swędzi, nie? Muszę to po prostu ubrać w jakieś słowa, w jakiś sens, bo
I tak czasami niektóre tematy tak 3 lata swędzą, nie? Ale w końcu znajdę słowa, żeby je Ale nie, połapać. To jest niesamowite, bo kurde, ja mam, nie wiem, z 50 pytań do tego właśnie, jaki jest dobry lider, a ty to rozpykałaś, wiesz, jednym tak naprawdę, jednym porównaniem. To znaczy, że ultra głęboko znasz ten temat, nie? I właśnie dlatego nie mogę nagrywać filmów na YouTube, ani pisać newsletteru, bo to byłby jeden newsletter, wiesz, co chodzi. Ale nie, ale wiesz, to znaczy, ja wierzę w coś takiego, że jak zaczynasz o tych mówić na jakiś temat i właśnie syntetyzujesz to, no to jednak tych, wiesz, tematów obok pojawia się coraz więcej. Może tak być. Tak jest. No, ostatnio nawet gdzieś widziałem, ktoś robił jakiś taki eksperyment, że sobie pisał dużo, nie? I żeby rzeczywiście robił posty praktycznie codziennie i tak dalej, tylko że z sensem. Okej, to dobrze, to dobrze. Naprawdę wiem, z czym to się kojarzy. To się kojarzy z tym, że to nie ma sensu i to nie jest składne. I właśnie po jakimś dłuższym eksperymencie mówi, kurde, ja myślałem, że właśnie wyczerpię te tematy, a ja ich mam tyle w kolejce, że po prostu to jest nieskończone. Może być. Ja też te się posty tego na zrobić, LinkedInie. no. Wiesz co, bo ja właśnie, jak zadajesz pytanie, jaki jest najlepszy lider, to większość pewnie osób odpowiada, ma zaufanie do zespołu i daje autonomię i daje przykład i chroni zespół. Ale co ja mam zrobić z tym? Dokładnie. Dawaj mi to. No. Moja wiedza na to jest dokładnie taka sama, jak zanim to usłyszałam. Jakby wiesz, ale co ja mam z tym zrobić? Co ja jutro mam z tym zrobić? Więc to są właśnie te rady, które są technicznie poprawne, ale praktycznie w moim odczuciu bezużyteczne. I zresztą takie, dobra, ale so what? Czyli co z tego wynika dla liderów, dla zespołów, dla rzeczywistości. Mega. Ja się też zastanawiam nad tym, bo gdzieś chyba u ciebie to wygrzebałem, że tak, na twojej stronie. Tak, na twojej stronie to znalazłem. Tam napisałaś, a propos pierwszego kroku, zrozumienie wartości, preferencji i motywacji, którymi się kierujesz, które będą u podstaw twojego autentycznego leadershipu. Mi to tak siadło, myślę sobie, kurde, czyli to, czym jest ten autentyczny leadership? Czyli ty próbujesz rzeczywiście w ludziach znaleźć to, jakie oni mają cechy i zbudować to, jaki będzie jego ten leadership? To zależy. No. To zależy oczywiście, z kim pracujemy, ale oczywiście pewna próba zrozumienia tego, kto w co wierzy i czym się kieruje i co jest dla niego istotne, jest bardzo ważne, bo potem nie da się robić czegoś, co jest zupełnie dla nas kontrintuicyjne. Zresztą, żeby też porozumieć się z taką osobą, to ja muszę zrozumieć, w co wierzy i co jest dla niego ważne, żeby w pewnym stopniu dostroić się falami. Takim bardzo prostym przykładzie nawet używanie słownictwa. Czyli jak pracujesz z kimś z IT, to ja używam słów typu demo, daily, retro, definition of done, nie? Że jak na przykład tłumaczę, że musimy wiedzieć, jaki będzie efekt końcowy, to mówię, że musimy poznać definition of done. Bo to jest po prostu słownictwo, którymi oni się kierują. Więc to jest to. Aczkolwiek to też jest tak, że mój beef na rzeczywistość. Bo jak właśnie o tych liderach, nie? Jak widzę większość szkoleń tam first time manager, first time leader, to one mi się nie podobają. I już ci tłumaczę dlaczego. Dlatego, że one podają tam bardzo ambitne treści, w takim sensie, że wszyscy są różni i indywidualnie trzeba podejść do każdego członka zespołu, właśnie i zrozumieć jego motywację i to i tamto. Dla mnie to jest trochę tak, jakbyś zaczął uczyć kogoś angielskiego od brytyjskiego akcentu i wymowy. Okej. Że to już jest taka topka, nie? A są takie zachowania, to o czym rozmawialiśmy, które nieważne, czy to jest introwertyk w twoim zespole, tak motywowany, nie tak motywowany, to jest taka baza, działać, którą się najpierw naucz, najpierw rób te rzeczy, nieważne, tak w cudzysłowie, nieważne do kogo. Musisz umieć słowa. Dopiero na tej bazie będziemy budować dalej, nie? Więc też w ten sposób można pracować już z osobami, które, że tak powiem, mają
wiesz, bazę i Mhm. podstawy pokryte. Fundamenty. Tak, bo to są też ten słoik z tymi kamieniami, o którym mówiliśmy. Kurczę, słuchacze teraz pomyślą, że mnie wszystko wkurwia. Ale trafiłam na taki film bardzo znany, Simona Sinka, który bardzo znany, który mówił o Navy Seals, że on pracuje w Navy Seals. No i jego teza była taka, że w Navy Seals członków zespołu się wybiera po tym, nie po performance'ie, czyli po tym, jak dobrze performują, tylko po zaufaniu. Czyli jak my sobie ufamy. Bo... Tak, kojarzę ten film. I ja po prostu nie mogłam. Drapie mnie. Mówię, to jest... Nie. Nie, coś jest z tym nie okej, nie? Drapie mnie. 2 lata. Wymyśliłam. Dlaczego? Dlatego, że ponownie to jest kwestia pewnej kolejności. Bo po pierwsze, jak rekrutują ludzi do Navy Seals? Nie? No to jest taka selekcja, że tam się dostaje jeden na nie wiadomo ile. Potem jakiś tam mają trening wykańczający. Odpada kolejna. Pada. Jak muchy padają. Potem mają Hell's Week. Nie wiem, czy jest taka książka, jakiś save, nie. I oni przez ten tydzień chyba śpią kilka godzin w sumie. Tam jest deprywacja po prostu. W zimnej wodzie, w wietrze, w głodzie, na podłodze, tak? I opadają jak muchy. Więc tak. No i potem jeszcze mają oczywiście 2 lata, czy ile tam szkoleń z nawigacji, tego, tamtego, siamtego. No i teraz na koniec, jeżeli ty masz ludzi, którzy różnią się w performance'ie między sobą o 0,00, no to musisz ich po czymś rozróżniać, tak? No ale wtedy to jest właśnie to, co możesz pozwolić na takie, wiesz, zaufanie. Ale jak miałbyś do wyboru takiego średniego Navy Sealsa versus twojego ukochanego ziomeczka z siłowni, którego bardzo ufasz, jest fajnym ziomeczkiem i nawet w liceum na Szczelnicę parę razy pochodził, no to Sorewicz, nie? Ale co byś wybrał? No performance. Więc, że to nie, to jest właśnie jak ludzie próbują taką radę wziąć i zaimplementować w swoim zespole, gdzie mają jakąś przypadkową grupę ludzi. I że to chodzi, że to jest kolejność. Więc tu jest podobnie, nie? Że po prostu w leadershipie są pewne zachowania, które i w zarządzaniu organizacją też, które musimy najpierw zbudować, te kamienie wrzucić do słoika, a dopiero na to możemy sypać żwir i piasek i wodę i takie rzeczy. Jest pewna kolejność, która musi się wydarzyć, bo pewnymi rzeczami nie przeskoczysz innych. Czuję totalnie. Czyli widzisz, czyli Sinek się myli w tym. To znaczy, ja rozumiem... To jest prawda pewnie, tylko że właśnie... Tylko w kontekście. Tylko że nie ma... Właśnie nie mówi o tych przypadkach. Jakby nie mówi... Nie pokazuje pełnego kontekstu. Trochę tak. Dlaczego to działa w tym przypadku? To jest survivor bias. Tak. Że w przypadku Navy Seals to działa, ale są pewne powody, dla którego to działa w przypadku Navy Seals. I one są bardzo intencjonalne, nie? I rozbudowane. Ale to jest niesamowite, że mówisz, że siedziałaś i 2 lata o tym myślałaś. Ale ja poczułam, co się z tym nie tak? Zgrzyci, ale nie mogłam tego, nazwać. Ja to totalnie rozumiem, bo ja też mam takie tematy, w których siedzę i po prostu kminię 2 lata i teraz się zastanawiam, czy to jest tak, że kurde, nawet wtedy sobie myślę, ludzie mówią, to są takie męki twórcze, bo tak nazywa to pewna osoba. I tak sobie myślę, kurde, czy ja jestem teoretykiem, a nie praktykiem, skoro tak siedzę, ale ja czuję się trochę naukowcem w tym dążeniu do prawdy. Na pewno nie z każdym możesz sobie o tym pogadać. W sensie, że ktoś powiesz, no wiesz, czy to jest... A ty... Totalnie. Ja mam takiego znajomego, który się ekonomistą jest. I jak były jakieś debaty, powiedzmy, czy minimalna płaca tak czy nie? Czy powinna być minimalna, czy podnosić minimalną? No i on jest przeciw, nie? To jest jakby takie wolnościowe tu ma poglądy, był przeciw podnoszeniu. No i była debata i on sobie tak wymyślał, dobra, to ja powiem taki argument, no on mi na pewno odpowie na to takim argumentem, nie? No oczywiste. Więc ja mu taki, on mi na to taki, dobra. I wtedy ja tak. I zaczynał rozmowę od tego poziomu. Rozumiesz, bo on pół tej rozmowy już przeprowadził. I wszyscy mówili, wiesz, co widomi, a on chyba nie zrozumiał pytania. A on, wiesz, pół tej debaty odbył w swojej głowie i mówi, no to jest oczywiste, że to pójdzie tak. Tak, to rozgrywkę szachową sobie daj zrobił. Pan spokój, nie? To zacznijmy od tego miejsca, w którym to już się robi ciekawe i zniuansowane. Wow, Jak masz takie właśnie rozkminy filozoficzne, to nie z każdym możesz o tym porozmawiać, bo mogą pomyśleć, że nie zrozumiałeś pytania. Zajebiste. Wow, ale to jest... Ale się cieszę na tą rozmowę. To takie... Naprawdę. Dobra.
ty jeszcze na stronie masz fajne takie 5 kroków, czy 6, czy ileś tam, które pokazujesz a propos właśnie zebrania informacji o interesariuszach. To widać, że tam jest taki system, nie? Serio, nie? Widać, że ty czujesz ten temat, znasz go i rozwijasz tych ludzi. Brzmi po prostu jakbyś wiedziała, co robisz, nie? I jakbyś ściągała trochę ryzyko właśnie z tych klientów i teraz już czuję, że tak, masz to głębokie zrozumienie. Ile to kosztuje, ta twoja usługa? I w ogóle, czy to jest tak, ty mówiłeś, że ty nie masz tak, nie wiem, tak dużo leadów i tak dalej. Jak oni trafiają? Powiedz mi w ogóle trochę od takiej strony biznesowej o tym co robisz. Wiesz co, na pewno większość leadów do mnie trafia z LinkedIna. Ja po prostu sobie piszę i też jakbyś poczytał moje wpisy, że taka trudność, że każdy mnie kojarzy z czymś innym. Okay. Większość ludzi mnie kojarzy jako konsultantkę HR, o czym rozmawialiśmy, gdzie ja nigdy nie oferowałam w ogóle takich usług tak ale byłaś... komercyjnie. Byłam, tak. I też te moje posty, ja właśnie piszę o tym, co mi się tam akurat ciekawi mnie, a nie to nie jest, wiesz, lejek. I teraz muszę to zmienić, bo po prostu, ale wiesz, ja mam taki entuzjazm, że to mnie zaciekawiło dzisiaj, ale nie, to jest spoko. Więc sobie o tym opowiadam. Ale większość trafia z LinkedIna, no i oczywiście z poleceń. I to jest większość, ale powiedziałabym, że większość ludzi, która lubi i szanuje moje treści, nie ma pojęcia, co może ode mnie kupić. Więc to takie marketingowe wyzwanie. Okej, dobra, czyli to nie musisz. Gdybym jaśniej value proposition swoje komunikowała, to na pewno biznesowo byłoby w sumie lepiej. tak, bo rzeczywiście nawet mi wysyłałaś swoją stronę, mówisz, kurczę, zobacz tu na stronie, czym ja się zajmuję, to dlaczego tego nie puszujesz, wiesz? To jest dobre pytanie. Dlaczego? To jest dobre pytanie. Dlaczego? No bo skoro w rozmowie mi to podlinkowałaś i wiesz, że ludzie tego nie czytają. Słuchaj, ja to wiem, że nikt o mnie nie wie tego, nie? Tak, wiem. No. Tak, wiem. No właśnie. To jest dobre pytanie, jakieś, nie wiem, to jest filozoficzne pytanie. Chyba dlatego, że z 2 powodów. Chyba dlatego, że robię to, sprawia mi to olbrzymią przyjemność i chyba gdzieś może w głębi duszy mam takie poczucie, że jakbym to tak, wiesz, nie mogłabym robić takich rzeczy, które chcę, tylko musiałabym robić rzeczy, które muszę. W sensie, wiesz. Że masz duże poczucie autonomii, tak? Trochę tak. Wolność jest wysoko na mojej liście wartości bardzo. Więc takie mam poczucie, że bałabym się, że jeżeli bym to wsadziła w jakieś ramy, to bym straciła do tego entuzjazm i zapał. I ja bardzo zazdroszczę i podziwiam ludzi, którzy mają dużo dyscypliny. Takiej, wiesz, że po prostu trzeba zrobić, to robię, nie? Zakasuję rękawy i coś tam. Mnie jest się tak okrutnie ciężko zmusić do rzeczy, które mnie nie ekscytują. Serio? To też pewnie po części z mojej diagnozy wynika, ale jest mi tak ciężko, więc chyba teraz jak robię soul searching, ale tak naprawdę zadałeś mi pytanie, to wiesz, tak grzebię sobie w duszy, że mam poczucie, bałabym się, że będzie mi ciężko się wtedy do tego zmotywować, jeżeli to nie będzie takie spontaniczne i entuzjastyczne, że to było mi ciężej. Bardzo to rozumiem. A drugi powód jest taki, że wiesz, można w cudzysłowie prowadzić firmę tak źle, jak ci rynek pozwala. Więc w tym sensie, dopóki mam tyle na miesiąc, ile mi wystarcza i nie mam, powiedzmy... Oczywiście zawsze fajnie zarobić więcej, ale jakby powiedzmy, dopóki mam to minimum, które mi pozwala żyć, tak jak wiesz, to się łączy różne kryteria, no to trochę jakby nie muszę, nie? I to też sobie zdaję sprawę, że mam bardzo uprzywilejowaną taką sytuację, że tak mogę żyć, że też mój mąż, wiesz, że to się składa. Nawet jak zarobię 0, to dziecko będzie miało buty na zimę, wiesz, no to jest jakby przywilej, nie? Więc tak jak mówiłam, żeby coś zmienić, to potrzeba trochę, żeby pod dupką się paliło. Więc chyba dlatego. Ale naprawdę chcę. I powiem ci, że czasami miałam takie myśli, bo ja to lubię, uwielbiam to, co robię. Ale skoro wszyscy mnie, wiesz, postrzegają jako konsultantkę HR-ową, może powinna po prostu zacząć nią być i wiesz, i po prostu... Ale mówię,
Nie dałabym rady. Ja rozumiem nie to dałabym totalnie. Rady. Ja to rozumiem. Bo też ludzie na przykład, klienci u nas puszują, żebyśmy byli, to wy jesteście dobrzy w YouTubie, akurat w tym projekcie agencyjnym mówię, to bądźcie naszymi konsultantami, ale my tego nie chcemy robić. My chcemy robić co innego. My chcemy robić kompleks. My chcemy robić coś, co zdominuje daną niszę. Wiesz, o co chodzi? Wow. No, tak. A to ciekawe jest, jak definiujecie niszę? Bo pamiętam, taka książka jest Winning Jacka Welsha, czyli General Electric, tak? CEO, ale jest sprzed 30 lat, więc uważajcie, bo te rady, które tam są, to taki management sprzed 30 lat. I on właśnie miał tak, no bo GE miało wiele różnych spółek, więc on właśnie mówił tak, że on tylko będzie inwestował w te spółki, które zdominują swoją niszę. To jest totalnie Ale tam był chyba taki problem, że menadżerowie kombinowali, jak zdefiniować niszę. Czyli wiesz, że sobie ją zawęzili i wtedy było, że zdominowaliśmy, nie? No bo to jest nisza nauczycieli języka niemieckiego z terenów wiejskich. Wiesz, że to się może... Ciekawa jestem, jak definiujecie niszę. Ale wiesz, no, my nie definiujemy jej, tylko definiuje ją nasz klient, który działa, nie? Czyli to jest twoja nisza. Czyli my zdominujemy twoją niszę. Wow, ale to każdą? Każdą. Naprawdę? No, challenge accepted, no. W sensie takie jest założenie. I żeby zrobić to właśnie organicznie, i żeby zrobić to na liczbach, i żeby poznać tą niszę, eksperymentować i tak dalej. To jest propozycja wartości, której uważam, że na ten moment ja nie spotkałem podobnej, nie? Wow, to trudne, nie? No bo niektóre, no. Trudne, no. Ale się uśmiechasz, jak mówisz, trudne. Tak. I taki uśmiech. Tak, wow, tak. Ja to zdefiniowałem u siebie, że... To jest to, co cię ekscytuje? Jeżeli powiedziałabyś mi, że to jest bardzo, że tego się nie da zrobić, to tak, najprawdopodobniej ja to zrobię. Nie? I jeszcze dodatkowo, jeżeli to ma być długie wyzwanie, to tak, też to zrobię. Nie? Wiesz, że takie i... No pewnie są takie nisze już bardziej dojrzalsze, które ciężej tam wbić clean. Tam, gdzie jest czerwono, mówisz? Tak. Wydaje mi się, że w niektórych jest łatwo. Na przykład w niszy HR-owej. A przez niszę HR-ową masz na myśli usługi do działów HR? Czy employer branding do kandydatów? Wiesz co, mam na myśli wszystko to, co jest w worku, gdzie jest produkowany content skierowany do HR-ów. Więc tam jest czerwono. No tak, bo wszyscy dostawcy jakieś tam benefitów, tego, tamtego, no. Ale nie masz top of mind, prawda? Medium. HR-owego. O to chodzi. Jasne. Nie ma go tam. Jest dużo, jest takie rozdrobnienie. Ale nie ma takiego, które powiesz, kurde, to jest dobre. To rozwala system, nie? Cool, no. A powinno być. Czy to jest jakiś twój aktualny projekt? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Ale obserwujcie nasze konto. Może tak się wydarzyć. No. Wow. Jakie problemy powtarzają się u ludzi, z którymi pracujesz, ale takie prawdziwe? O Jezu, to już ci mówię. Na pierwszym miejscu, i to nieważne, z czym klient do mnie przyjdzie, to zawsze wraca. To jest mówienie zwięźlej do rzeczy. To jest, o Jezu, to 97%. Nawet jak ktoś przychodzi z czymś innym, to prędzej czy później dotykamy tego, nie? To jest... I dlatego napiszę małą i krótką, małą, zwięzłą książkę o mówieniu do rzeczy. A to jest... Fajne. To jest podstawa wszystkiego, nie? No dobra, to... Mogę wymieniać dalej. Mów. Nie krępuj się. Dobrze, więc jest kilka takich rzeczy. W ogóle jeżeli mówimy o, ja to lubię czasami tak nazywać, o budowaniu pozycji zaufanego eksperta. Czyli, że masz jakąś wiedzę, ale chcesz zbudować tą pozycję zaufanego eksperta. Jakby wewnątrz organizacji albo z klientem, nie? No to jest właśnie te kilka rzeczy. To jest mówienie zwięźlej do rzeczy, to jest... I potem możesz to rozbudowywać z tym storytellingiem, wszystkim, ale musisz wiedzieć, co ty w ogóle chcesz powiedzieć. Druga rzecz, to nie mają takiego zrozumienia, co wpływa na to zaufanie i co buduje relacje. Czyli, że nie wystarczy, nawet nie, że nie wystarczy, nie można komuś wpychać swojej ekspertyzy do gardła i chcieć, żeby się zachwycał, nie? Że pyszne ciasto, pyszne, żywej, zapłacone, nie? Czyli takiego, co wpływa na to, że ludzie
zmieniają swoje zdanie. Jak to musimy zrobić, żeby ktoś mi zaufał, żebyśmy zbudowali relacje, żeby ktoś zechciał po prostu tę moją ekspertyzę przyjąć i że wymienianie jeszcze większej ilości danych i argumentów to jest jeden ze sposobów, nie najbardziej skuteczny. Więc, że to trzeba niestety opakować. I to jest taka rzecz, której większości ludzi trudno przychodzi zaakceptowanie tego. Ale zobacz, Rozumiem. o kompetencjach w innym kontekście. Zobacz, jak mamy marketing, to rozumiemy, tak, że musi być value proposition, że musimy zrozumieć naszego klienta, że są buyer persony, że są la. Ale teraz tak, ci ludzie, którzy kupują jogurt, którzy kupują fotowoltaikę, którzy oglądają twoje YouTube'y dla HR-ów, to są ci sami ludzie, którzy potem przychodzą do pracy. I rozumiemy, że marketing na tych ludzi działa. Tak? Przekonuje ich, że ta konkretna rzecz spełni ich potrzeby. Tak. I wiemy, że nie wystarczy wziąć wodę mineralną i powiedzieć kupią. Tak? Wiemy, że to nie działa. Ale nagle oczekujemy, że jak ci ludzie przyjdą do pracy, to wiesz, po prostu to wszystko zawieszą na kołku i teraz będą po prostu robotami, którzy mierzą i ważą. No nie, no po prostu nie ma... To trzeba sprzedać. Nie masz szans, to jest ten sam człowiek, na niego działają te same prawa grawitacji, te same prawa psychologii. Więc jeżeli on na jakiejś podstawie przed chwilą kupił jogurt, to on teraz również ma jakieś błędy poznawcze, jakieś uczucia, emocje, strachy, lęki, ambicje. Więc takie zaakceptowanie tego, że ludzie, z którymi pracujesz, nie są robotami, tylko są ludźmi i działają na nich te wszystkie prawa, które działają na nich, jak są klientami czegoś tam, no to po pierwsze zaakceptowanie tego faktu, a drugie nauczenie się, co z tym zrobić. I powiedziałabym, że trzecia taka rzecz, która jest ważna i potrzebna, to jest problem solving, to jest umiejętność rozwiązywania problemów, takich, w którym poziom skomplikowania i niepewność wykluczają oczywiste odpowiedzi. I to jest coś też, z czym większość ludzi ma problem, bo zazwyczaj problemy w organizacjach rozwiązuje się na misia, czyli mamy jakiś problem i potem siedzimy przy stole i misiujemy, czyli mi się wydaje, i tu jakiś pada pomysł, mi się wydaje coś innego i mi się wydaje coś innego, a potem odpalamy drugą fazę metody na misia, którą roboczo nazywam spirala nienawiści, czyli powtarzamy w kółko to samo, tylko głośniej. I tak można długo. A jak skończy nam się spotkanie, to się spotykamy za tydzień w tym samym gronie, powtarzamy jeszcze raz to samo. I tak w kółko. Tak, to no, tak. Totalnie. Więc też trochę jak w marketingu jest tak, że człowiek przychodzi z czymś, że chce kupić coś, ale jak zaczynasz grzebać, to się okazuje, że potrzeba, która... Tak, jest inna. Tak, więc to jest podobnie, nie? Że ludzie przychodzą do mnie z czymś, a potem zaczynamy zdrapywać ten lukier i patrzymy, na co to się tak naprawdę przekłada, na co to się rozkłada. Zajebiste. Ile trwa mniej więcej takie lifetime value twojego klienta? O Jezu! Nie, no to zależy. No. To zależy bardzo. Z niektórymi pracuję od 2 lat, z niektórymi to jest 6-12 spotkań. Ale to jest, ty jesteś dla nich trochę takim psychologiem? Bywam kaczuszką. Aha, okej. Bywam kaczuszką. Okay, że wiesz, ktoś przychodzi i mówi, a ja... Trochę jak na konferencji czasami jest tak, że idziesz, niby to wiesz, ale usłyszysz taką jedną myśl, która nie jest... Więc po jakimś czasie, jak już mamy te wszystkie rzeczy przerobione, to czasami tak jest, nie? Że ktoś mi coś tam opowiada, mówię, czyli zależy ci na tym, albo chodzi o... O kurde, zajebiste. Dokładnie tak. Okay. Ale na tych krótszych procesach, no to pracujemy na konkretnych celach. Na przykład miałam jednego klienta, to był menadżer w Europie Wschodniej, jeszcze bardziej wschodniej niż my, który miał zostać szefem kraju w tej firmie, która globalną jest firmą. No ale niestety jego komunikacja była uciążliwa dla otoczenia, no i dostał cel, że ma 3 miesiące, nie? Żeby poprawić swoją komunikację. Okej. No i jak tutaj masz panią, jak chcesz, to możesz się z nią pospotykać. I zaczynaliśmy od takiego, wiesz, wschodnioeuropejskiego WhatsApp, przecież ja wszystko mam rację, tu mam jeszcze cyfry na to, liczby mam. No i dostał ten awans. Wow. No, więc to była taka... Wow, zajebiście. Duma.
taki namacalny To efekt. dobry track record, no. Tak. No. W ogóle czuję, że ty czujesz, że pomagasz klientom. Bardzo, bardzo, jakkolwiek czuję pewną misyjność. No. Tak, bo czuję, że oni sami sobie czasami, wiesz, przywiązują worek cementu, nie? Do nogi i go ciągną tak zupełnie niepotrzebnie. I ty to jeszcze rozumiesz i jesteś w stanie im to wytłumaczyć i jeszcze jesteś w stanie na to wpłynąć. I też na tym korzysta i organizacja, i zespół, w którym oni pracują. Jakby wiesz, że to jest, oni dostają to, co chcą, zespół się cieszy, bo jest lepsza atmosfera i tak dalej. Firma się cieszy, no bo większy efekt biznesowy jest, więc to jest, wiesz, win. Totalnie. Więc to mi sprawia olbrzymią frajdę, olbrzymią satysfakcję. Czuję, naprawiasz świat. No? One manager at the time. No właśnie, nie myślałeś o tym? Jest takie brzydkie, znaczy nie brzydkie powiedzenie. Powiedzenie jest spoko, ale w tym kontekście. No. Bo co mi sprawia taką frajdę, to jest, wiesz co mówią, że jak adoptujesz psa, bądź ze mną, jak adoptujesz psa, to nie zmienisz całego świata, ale zmienisz cały świat dla tego psa. Tak, zmienia się cały świat dla tego psa. I ja mam takie poczucie, że jak pracuję z menadżerami, to oczywiście pojedynczymi, no to nie zmieniam całego świata w oczywisty sposób, ale zmieniam bardzo dużą część zawodowego świata dla tego człowieka, bo jemu jest po prostu dużo łatwiej potem iść przez życie. Kurde, no to są, ja podejrzewam, że to są tak ultra mocne rekomendacje później właśnie od takich ludzi, no bo kurde, jak taki człowiek, wiesz... Tak, takie piękne, no miałam, wiesz, feedback. Ja to jest też moja marketingowo słaba strona, że w ogóle, żeby, wiesz, prosić o te oceny i czy mogę je opublikować na stronie, jakby, to głupio, nie? Ale no takie, wiesz, jak czytasz feedback gdzieś tam na mailu, że Sylwia uratowała moją karierę. Albo jeden pan mi napisał, że Sylwia, dzięki tobie pierwszy raz od miesięcy spokojnie spałem w nocy. No. Więc wiesz, to są takie rzeczy, że tak już... No, tam nie ma przypadku, w sensie to jest tak mocna usługa, że... Tak, to jest, no jak ktoś tego naprawdę szuka, to tak jak mówię, to konwertujesz, bo to jest dokładnie to, czego ktoś szukał, nie? Ja czuję olbrzymią satysfakcję, naprawdę. Ja jak się wdzwaniam na te moje call mentoringowe, to ja po prostu się rozłączam jak króliczek Duracella, nie? Bo jak prowadzę szkolenia, to też lubię, ale to mnie kosztuje dużo więcej energii. Muszę tam jechać 8 godzin, czy tam przejść, czy ileś. Tak, a to po prostu, wiesz, to mi po prostu daje olbrzymią frajdę. Kurde, a nie myślałaś o tym, żeby to... Na pewno tak, Szymon. Ja o wielu rzeczach myślę. Co się dzieje z tym, to jest zupełnie inne. Patrz, przykład fryzjera. Nie? Ja znam takiego okolicznego fryzjera, który... Ja byłem zaskoczony, bo ja kiedyś do niego przyszedłem. Dawno nie byłem, tak, bo nie mam czasu, serio. Ale byłem u tego gościa i on ma menadżera, który się specjalizuje w pozyskiwaniu klientów dla fryzjerów i prowadzi mu całego Facebooka, Messengera i tak dalej. I ty myślisz, że rozmawiasz z tym fryzjerem, a on tam ma menadżera, który ściąga lidy i on mi mówił, że on nie chce tego skalować, ale dzisiaj widzę po kilku latach, że tam ma już 8 swoich fryzjerów, 8 stanowisk i tak dalej i rośnie. Panie. I pytanie, czy ty właśnie nie myślałaś o tym, żeby to sprofesjonalizować na takiej zasadzie, żeby zatrudnić kogoś, kto będzie dla ciebie robił to, czego ty nie robisz? Myślałam, bo kilka osób mi to sugerowało, nawet wiesz, taka ala wirtualna asystentka, bo ja też w ogóle jestem takim przedsiębiorcą, że mi się klienci muszą przypominać, że mi fakturę wysłała, albo wiesz, takie rzeczy. Zmieniasz życia, wiesz, masz już secret sauce. Ojej, no kurde, tak pięknie. Ale wystarczy, że wiesz, że obudujesz to. No, ale to zawsze mam taką myśl, że... I weźmiesz za to 10 razy więcej. O kurczę, ale ty to jaki biznesplan, że ty to wszędzie widzisz hajs. Ale... Dobrze dla twoich klientów, że ty im wszystko 10 razy pomnożysz. Ale Sylwia, zobacz, masz gościa, któremu zmieniłaś życie i on w tym momencie zarządza w firmie danym krajem. No ile to jest warte? No ile? Widzę, skąd przychodzisz.
Wiesz, zawsze... 10 razy jego wiesz, pensję obecną. Chyba mam takie, wiesz, jakieś takie, po pierwsze, wyrzuty sumienia, bo ja mam czas, żeby to sama zrobić, tylko wiesz, ciężko mi się zebrać do tych aktywności, więc mam Ale takie... po co masz No sama właśnie, to wiesz, ale robić? mam takie, no ale mam czas, no to czemu miałam, wiesz, to trzeba się zmusić, wiesz, zebrać. A drugie miałam takie, czy ja to komuś będę w stanie wytłumaczyć? Wiesz, ten syndrom taki, że sama lepiej zrobię, No wiesz, wiem, o co no. chodzi, Wiem. klasyka gatunku. No. Ale no, to wszystko, co mówisz, ma sens. To Okej. są wszystko absolutnie prawdziwe rzeczy. Czasami człowiek potrzebuje czasu, żeby do pewnych rzeczy dojrzeć. Trochę jak wiesz, z tym zdrowym żywieniem i snem. To No. niby słyszysz, ale przychodzi taki moment w twoim życiu, nie? Kiedy dobra, to naprawdę teraz. No. Nie, moim tak, zdaniem mogłabyś kasować, w sensie tu nie ma limitu. Tu nie ma sufitu, jeżeli chodzi o tą twoją Tak, usługę. z punktu jeżeli widzenia chodzi o... organizacji na pewno, jeżeli mają takiego lidera, no mówiąc, że jeszcze pani nikt nie odrzucił mojej oferty ze względu na stawkę. W sensie, no, więc... No, to za mało bierzesz. Właśnie też to, No, w sensie też nie mi ma to opcji. mówią. Nie ma opcji. Też mi to mówią, bo jak masz takiego Jeżeli menadżera, ktoś którego cię nie po prostu... odrzuca wiesz, przez kasę, to... To mój mąż mi to mówi. Sylwia, podnoś, aż ci odrzucą. Po prostu Dokładnie. znajdź ten punkt. I tak mówię, no ale tak wiesz. Wiesz, jak to jest innym radzić, a samemu robić? To jest... Wiem. Wiesz, bo jak ja ci radzę podnosić Wiem. stawki, jak masz pełen Wiem. kalendarz, to ma sens. To Tak. jest logiczne, ale jak ty mi radzisz, Tak. to No. nie rozpędzajmy się. Ale no, właśnie tak, to też obserwuję, że jak mają takiego menadżera, którego kochają, bo po prostu No. jest operacyjnie bardzo silny, to tak, to zdecydowanie jest dużo dla nich warte, żeby go albo ją... No. Właśnie i nawet płatnikiem nie musi być ten Tak. ktoś. Tak, Hello, tylko zdecydowanie, korpo, nie? zdecydowanie. Wiesz, która nie ma limitu budżetu. O. Nie, no to jest... No Piękne. inaczej się wydaje, nie swoje pieniądze, nie? Inne tam zasady No, rządzą tym totalnie. światem. Totalnie. Co ty uważasz, że jest najtrudniejsze w całym tym procesie, który ty robisz z ludźmi? Paradoksalnie najtrudniejsze jest to, żeby organizacja postawiła tym ludziom granice. W sensie, żeby oni naprawdę poczuli w tej części klientów. Bo potem, jeżeli to już potem z górki ja mam swój sposób na to, że jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś, wiesz, totalnie nie kupił tego i wiedział, że nie, dobra, jakieś bzdury. To nie. Jeżeli klienci przychodzą sami, to też pracujemy nad tym, co chcą, więc chyba największym moim problemem jest wytłumaczyć, co robię, tak żeby ktoś to, wiesz, żeby to nie zajęło 3 godziny rozmowy. Więc ogłaszam konkurs, jak ktoś, wiesz, będzie w stanie to w jednym zdaniu jakoś podsumować jakimś sensownym value proposition, to zapraszam. Zapraszam do tego, no. Super. Okej, dobra. Tak się zastanawiałem, czy jest jakaś na przykład grupa klientów, z którymi jest trudniej niż z innymi? Właśnie jeżeli chodzi o tą transformację. Może jedna taka grupa. Jak ma na imię? Właśnie, ale to też jest totalnie do przejścia. Ale jest taka grupa osób, która właśnie co nie mówimy, ja nie mówię, nie rozmawiamy, jakieś tych, o nie, to nie działa, ja już próbowałem, to nie działa. Albo inna opcja tego samego, ale ja już to robię. Wiesz, bo są takie rzeczy, na przykład jak sprzedajesz gdzieś szkolenia i cię pytają, co by tam, liderskie nawet, co by tam i tam wypisujesz jakieś rzeczy, to na przykład ktoś mówi, a nie, to już było. No. A robicie? I jakby wiesz, że to, że ile było szkoleń ludzie mają z feedbacku, a dalej wiesz, dalej nie ogarniają. Więc taka umiejętność oddzielenia tego, co im się wydaje od tego, co jest naprawdę, nie? Że im się czasami wydaje, że oni już to robią, albo że właśnie czuję. Ja próbowałem, byłem kiedyś na urlopie, nie podobało mi się, nie? Czyli że gdzieś tam raz zrobiłem, ale to nie działało, więc taka dysonans pomiędzy, wiesz, teorią rzeczywistością a praktyką. Ale też się da pracować, bo jest wiele różnych sposobów na to, żeby zachęcić kogoś do tego, żeby to jeszcze raz zrewidować. A są takie rzeczy, byłam kiedyś na szkoleniu
z czego to było? Chyba z feedbacku. Byłam jako uczestnik, bo tam z ramienia firmy miałam coś tam ocenić, czy zobaczyć, jak to działa i tak dalej. No ale żeby nie było, że ja tam jestem, wiesz, wizytuję, no to jak uczestnik tam robiłam wszystkie ćwiczenia, w ogóle wszystko elegancko. No i były takie ćwiczenia, że mieliśmy sobie dawać feedback w parach na forum, czyli jedna para to robi, a reszta patrzy i obserwuje. Okay. Tak, i dostałam zadanie z gwiazdką, bo sytuacja była taka, że miałam dać feedback Kasi, a sytuacja była taka, że ja się dowiedziałam, że Kasia mówi rzeczy o mnie za plecami. Czyli, że Kasia mnie tam obgaduje i w ogóle jakieś takie... I to jest takie trudne, nie? No bo jak wiesz, że Kasia coś tam robi, no to się opierasz na tym. Mówisz o faktach, których sam zaobserwowałeś swoimi oczami, że Kasiu, kiedy ty wczoraj przyszłaś o 9:05 albo nie wysłałaś raportu na piątek, a miał być na piątek, no to... Ale jeżeli to są zasłyszane rzeczy, no to jest trudniej, nie? No bo nie wiesz do końca, czy faktycznie te rzeczy padły, więc trudno. No i tam... Trzeba pułapkę zostawić. Więc wtedy jest ciężej. Więc ja tam, no ale jest ćwiczenie, to robię. No i potem pytała prowadząca Kasi, nie? I Kasiu, jak ty się czułaś? A ona mówi, super się czułam, że ja tak chciałam, że my to rozwiążemy, nie? I że my razem i coś tam. I to dla mnie było takie ciekawe doświadczenie, bo ja wiedziałam, co robię. Jakby to nie był przypadek, nie? Te zdania, których ja użyłam, te słowa, których ja użyłam, to było skondensowane wiele różnych narzędzi i technik, które sprawiły, że ona na koniec dnia, że ja jej dawałam feedback, a ona po prostu była podekscytowana, że razem naprawimy tę sytuację, nie? Więc jest wiele takich rzeczy, nawet w dawaniu feedbacku, że ludziom się wydaje, że dają, ale potem wiesz, jakbyś miał to naprawdę zobaczyć na żywo, to jest bardzo dużo miejsca do poprawy. I to jest... Ja na przykład widziałam w swoim życiu ludzi, którzy byli zwalniani i byli w absolutnym, totalnym szoku. Nie spodziewali się tego. Co jest oczywiście porażką organizacji, lidera, HR-ów. Absolutnie źle. Bardzo nie może tak być. Ale dlaczego tak się działo? Jeden pattern. Był taki, że jak pytałam lidera, czy dawał feedback, mówił, że oczywiście, że dawał feedback. Człowiek mówił, że pierwsze słyszy. No i potem się okazywało, że ten lider dawał feedback, ale taki, no wiesz, mógłbyś trochę szybciej i tutaj mógłbyś trochę bardziej. Więc ten człowiek nie miał takiego świadomości, że to jest poważna sytuacja. Że to już nie jest tak, że sobie gadamy. No bo kto nie chce szybciej, kto nie chce lepiej, nie chce bardziej, nie? Ale ci ludzie się nie orientowali, że to jest poważna sytuacja. Więc to jest taka trudność, no bo ja nie jestem z tymi ludźmi na żywo, nie? Więc jak on mi mówi, że to robi, no to wiesz, to jakby możemy zrobić ćwiczenia i tak dalej, ale wiesz, no jakby mnie tam nie ma. Więc jak ktoś jest taki przeświadczony o tym, że nie, że on to już ma wszystko opanowane, nie? No to wiadomo, wtedy robimy sobie parę ćwiczonek i patrzymy, gdzie to jeszcze ewentualnie możemy dociągnąć. Wow. Ale właśnie taka, bo ja z kolei jak na przykład mam jakiś pomysł, który chcę komuś przedstawić, to jest takie moje hobby. Mam dużo dziwnych hobby. Mówię to. Jakieś tam value proposition, tak? Że jakieś tam przedstawiam, że to, bo to. I patrzę. No i że tutaj ktoś nie zrozumiał, tu zmarszczył brew, tu zadał 2 pytania. Ja biorę to, dodaję do mojego value proposition, że dobra, są takie 2 obiekcje, no to muszę od razu je wyjaśnić. W tym zdaniu ktoś nie zrozumiał, to muszę to zdanie inaczej powiedzieć i idę znowu, nie? I mówię jakiejś tam kolejnej osobie, czy no tu jeszcze coś padło, biorę, poprawiam i idę z tym komunikatem już za 3 razem, jest taki, że mucha nie siada, nie? I to mnie strasznie jara, że mogę tak doszlifować ten komunikat. Totalnie rozumiem. Tak, więc jak na przykład mam takie rzeczy, że ktoś mi mówi, że ta komunikacja jest, a dlaczego to ja mam się dostosowywać, a nie oni do mnie, czy wiesz, jakieś takie obiekcje, to ja już wiesz, po tylu klientach to ja już mam tak to story, wiesz, wyszlifowane, że już po prostu... To dlaczego nie zrobisz tak właśnie ze swoją usługą? Oj, po co ta agresja? Przepraszam, nie musiałem. No. Nie, ale żeby była jasność, to ty masz rację. Ty masz rację. Oczywiście, że ty masz rację. A ja mam ograniczenia, które na mnie, siły grawitacji, które mnie przyciągają. Rozumiem. No tak, no jesteśmy ludźmi. Czy to jest tak, że czasem wpadają do ciebie jacyś ludzie, którym ty stwierdzasz, kurde, nie da się tobie pomóc? O Jezu, czy ja mam takiego człowieka? Nie. Nie. Nie,
bo miałam takie poczucie, zdarzało mi się sporadycznie, ale miałam, że ktoś jest niereformowalny, nie? Nazwiska dawaj. Że po prostu ja sobie, że jakby wiesz, że jakby kwestionuję to, co mówię, że nie ten, ale potem się okazywało, że jednak to mu przynosiło wartość. Okej. Że po prostu taki miał styl może, taką, ale że to mu przynosiło wartość, tylko jakby nie do końca potrafił to okazać. Rozumiem. Dobra. Okay, tak, że są postawa... tacy ludzie, którzy lubią drążyć, szukać dziury w całym, tak kwestionować. Po prostu tacy są. Tak jakby i to może być odbierane jako, że oni, wiesz, to gdzieś są podpierdalaczem, ale koniec końców i tak jakby wynosili z tego wartość, tylko nie byli taką osobą. Więc czasami tak mi się wydawało, były takie sytuacje, że myślałam, o Boże, to chyba nie idzie dobrze. A potem się okazywało, że szło dobrze, tylko inaczej. Co musiałby się stać, żeby taki proces się nie udał? Taka osoba... Dobrze, to chyba... widzisz, to był jeden taki przypadek, kiedy ta transformacja nie zakończyła się sukcesem, ale widzisz, to jest dobre pytanie. Żeby ten proces się nie udał, to musi taka osoba nie mieć wsparcia w otoczeniu i musi mieć toksyczne osoby wokół siebie. Okej, dobra. Miałam sytuację, w której jakiś tam dyrektor miał swoją panią dyrektor, czy menadżerkę, no i że właśnie, że ona, po prostu trzeba ją naprawić, nie? Że super skuteczna jest właśnie w swojej dziedzinie, ale jest taka, on to tak opisywał, emocjonalna i się obraża i siedzi cały czas z taką miną i jakieś tam rzeczy, że tak, jakieś tam. Dobra, zebraliśmy feedback 360, żeby wiedzieć, na czym konkretnie pracować. No i faktycznie tam się okazało, że zespół, klasyczna sytuacja w ogóle, zespół ją kochał, bo była w tej... była ekspertką po prostu, więc oni szalenie ją szanowali i bardzo często to widzę, że menadżerowie są wobec swoich zespołów taka matka kwoka. Po prostu, że to jest mój zespół, mój kochany zespół i tak dalej. Ale jak się muszą komunikować z górą, to przepala im bezpieczniki, nomen omen. Bo oni sobie wtedy kminią to tak, że ja jestem opiekuńcza tu wobec mojego zespołu i ja biorę na klatę wszystkie ich uczucia, emocje, potrzeby i tak dalej. Więc teraz jak ja idę do swojego lidera, to on ma wziąć na klatę moje. Okej, dobra. Że teraz rozumiem. ja jestem dzieckiem, tak? I wychodzą i wylewają i tak dalej. A trudność polega na tym, że ten wyższy dyrektor nie widzi ciebie w twoich codziennych operacjach. Nie widzi, jak pracujesz z zespołem, nie widzi, jak pracujesz z klientem. Widzi cię na waszych spotkaniach. Wow, czuję. I ekstrapoluje po prostu, że jeżeli ty się z nią tak komunikujesz... To znaczy, że tam nic nie działa. To znaczy, że innych też tak traktujesz, nie? Więc te interakcje są... No i faktycznie to z tego feedbacku wyszło, że tam były jakieś rzeczy za uszami i tak dalej. No i pracowałyśmy, ale faktycznie ciężko to szło, nie? Ona jakby kumała te wszystkie rzeczy, wdrażała, pokazywała mi, tłumaczyła, ale jakby nie było jakoś tak... Nie było przełomu. Ja, to już było dość dawno, ale ja z tego wyciągnęłam duże wnioski, bo się okazało, że ten jej przełożony no to po prostu był bardzo toksyczną osobą. I nie chcę powiedzieć, że nie miał dobrych intencji, ale to trochę jak przemocowy mąż. Jakby wiesz, że możesz się zastanawiać, jak się komunikować z mężem, żeby cię nie bił, ale ma to swoje ograniczenia. Fizyka. I trochę za późno się zorientowałam, nie? Już wyciągnęłam dużo wniosków z tej sytuacji. No więc że on na przykład miał takie oczekiwania, że ona tam prowadzi jakieś spotkanie z zespołem, a on wchodził z buta i mówił temu zespołowi, co ma robić, podważał to, co ona robi, że nie tak, jak ona mówi, będziemy robić inaczej. I on miał żal, że ona się złości. Wow. I jakby wiesz, o co chodziło, że on miał, że ona mówiła, ale hej, słuchaj, bo możemy tu... Proszę, stawia się, nie? Buntowniczka. Proszę ją naprawić. Więc... Więc... Co wtedy się dzieje? Wtedy rozmawiasz z tym jej... I to on był zleceniodawcą? Tak. Tak. Wiesz, co mi to nasunęło? To było dawno, nie? Więc też nauczyłam się dużo, ale nie wiem, czy kojarzysz jakieś na żywo coś tam, takie wiesz, gazetki, co tam historie zmyślone piszą, ale mam taką historię, że mąż wynajął... Ukryta prawda, tak? Coś takiego, że mąż wynajął detektywa, żeby sprawdzić, czy żona go nie zdradza. Tak? I że ten detektyw... To jakiś był wywiad z detektywem w ogóle. I ten detektyw jeździł za tą żoną, żeby sprawdzić, czy żona go nie zdradza. A się okazało, że to on ją zdradzał i chciał wiedzieć, gdzie ona jest. Żeby nie przyszła. Jak on ją zdradzał. Dobre. Więc to jest Dobry myśliciel. Że to
chodzi sytuacja, nie? Że jakby niech ją ktoś naprawi, a tak naprawdę... Rozumiem. No, więc w takiej sytuacji powiedziałabym, że taka osoba trochę nie ma szans. Nie? No to jest trochę jak życie z przemocowym mężem, tak, nie? totalnie. Ale wracasz wtedy, wróciłaś do tego, wiesz... Ja rozmawiałam z panią z HR-ów, która tam była tym pośrednikiem. Ale później rozmawiałaś z tym przełożonym? Nie, potem już nie. Nie, rozmawiałam z tą panią z HR-ów, żeby tak grzecznie i kulturalnie podsumować proces i jakie tam różne wpływają na te siły, na to, jak ja to postrzegam, a on wiem. Okej, czyli oni jeszcze zdawać sobie z tego sprawę. Dobre. Więc to jest... I to już jest taka sytuacja, gdzie tego gościa można by posłać na terapię po prostu. No to już nie jest moja rola, rozumiem, ale pewnych rzeczy nie przeskoczysz, tak. Ale on by się pewnych rzeczy rzeczy nie zgodził. nie przeskoczysz. No. Więc bo powiem ci, że w tej komunikacji, jak ludzie mają na tym pracować, to często, każdy właściwie przechodzi taką fazę, ja też uprzedzam moich klientów, że przyjdzie taka faza i żeby byli na to gotowi. Taka faza, że to ja już po prostu to wszystko jebnę, rzucę, pojadę w Bieszczady. Ja w ogóle najlepiej to nie będę się odzywać. Ja się po prostu przestanę odzywać, wtedy nikt się nie będzie czepiał. Tak. Ja się po prostu nie będę odzywać. I tak będzie najlepiej. I ja im też zawsze mówię, że absolutnie masz się odzywać. Organizacja ceni twoją ekspertę. Płaci ci za to, żebyś się odzywał. Wszystko można powiedzieć, tylko trzeba wiedzieć jak. Nie? No i teraz jeżeli taki człowiek przełamuje te schematy, stara się, wdraża, a ta druga strona widzi tylko znowu te błędy, no bo nie da się przejść od 0 do 100, no to jest proces. Tak. Ten człowiek dalej będzie jakby i ta druga strona, czy ten szef, czy ktoś nie docenia tych zmian, czyli nie widzi, nie wzmacnia, nie wspiera, mówi, o super, mega, to mi się podobało, to mi się podoba, tylko to jak ten na 99 razy zrobi po nowemu dobrze, ale jeden raz, no w emocjach gdzieś tam wróci do starego schematu, no to nawyki, więc aha! Nie, po prostu, czyli ty dalej, ty znowu, ty zawsze, to jest bardzo demotywujące. No, nie, jasne, totalnie to rozumiem, żeby w sensie przyłapywanie ludzi na tym, że zrobili błąd. Tak, mimo tego, że naprawdę starają się zmienić i dobrze im idzie, nie? Bo jednak jest ten progres. No. Myślałaś o tym, żeby zrobić z tego kurs i to sprzedać? Nie wiem, no. Mój mąż jest we Wrocławiu z Kozanowa. To jest taka, tak jak Nowa Huta w Krakowie, nie? Taki rodzaj dzielnicy. I on zawsze mawia, że można wyciągnąć chłopaka z Kozanowa, ale nie można wyciągnąć Kozanowa z chłopaka. Czuję, no? Tylko mam wrażenie, że można wyciągnąć chłopaka z marketingu, ale nie można wyciągnąć marketingu z chłopaka. No. Myślałam, o czym ja nie myślałam, ale właśnie takie nagrywanie tego w samotności, wiesz, to jest taki długi proces. Ta nagroda jest taka daleka. Możesz mieć, wiesz, reżysera ale nawet. Że ta nagroda jest, wiesz, że takie krótkie sprinty to najbardziej mnie ekscytują. Właśnie dzwaniam się na godzinkę, rozmawiamy, super, to jest moje ulubione. Ale wiesz, można by z tego zrobić taką, wiesz, boczną linię biznesową całą, nie? Wiem. W sensie, nie wiem, tak pewnie, że tak, oczywiście, że masz rację, biznesowo masz rację. Sylwia, ja staram się dać na samym końcu taką przestrzeń gościowi, w której on może powiedzieć to, co sam czuje, że chce powiedzieć, a nie, że gdzieś, wiesz, ja nakierowuję go. No i to jest właśnie taka przestrzeń dla ciebie. Możesz się... I teraz uwaga. Możesz się zareklamować, zrobić chamską reklamę i powiedzieć, słuchajcie, kupujcie moją usługę. Subskrybujcie i hit that bell button. Tak. Łapki w górę. A możesz powiedzieć cokolwiek chcesz. Serio, w sensie daję ci przestrzeń taką, żebyś mogła ludziom powiedzieć, co sobie tylko chcesz. O kurczę. Nie miałam przygotowanego, jest tak na Oscarach. Ale to dobrze. Możesz mieć podziękowanie. Tak. Wiesz, co jest ciekawe, jak byłam nastolatką i czytam takie Brawo, nie? Jakieś takie gazetki. I tam były wywiady. I sobie myślałam, Boże, jakby ktoś tak ze mną wywiadu, wiesz, to co ja bym odpowiadała na te pytania i tak sobie wyobrażałam, wiesz, że ktoś ze mną wywiad przeprowadzaj, to było takie śmieszne. Co ja bym mogła powiedzieć? Ale to jest fajne, że o tym pomyślałaś w ogóle, tak? Ale to jest super mi miło w takim razie, że tak się czujesz. Jest takie fajne, może, tak wiesz, takie marzenia tej Sylwusi, tam gdzieś, wiesz, z Nysy.
z Podzamcza. Nie, to co chyba do czego chciałabym zachęcić słuchaczy, to po pierwsze do takiej ciekawości. Naprawdę, ja was zachęcam do tego, jak widzicie człowieka, to postarajcie się zrozumieć, co nim kieruje. To jest ciekawa po prostu zagadka logiczna, wiesz, taka łamigłówka, ale dwa, że będzie wam po prostu łatwiej coś z tym zrobić, nie? W takim duchu współpracy, żeby ta osoba dostała to, co chce i żebyś ty dostał to, co chcesz, bo gdzieś to jest pośrodku. Więc pamiętajmy, że na ludzi działają różne siły i jak przychodzą do pracy, to nie odwieszają tego na kołku. I drugie, do czego bardzo zachęcam, to jest taka w Disneylandzie. Są... Byłeś kiedyś w Disneylandzie? Nie. Polecam, ale bez dzieci. Wtedy świetna zabawa. Myślałem o tym. No chyba, że twoje dzieci już są, wiesz, nastolatkami. To wtedy. Tak. I tam jest tak, że niektóre karuzele są od 1,40 m. No i tam oczywiście w aplikacji to jest na mapce, to jest w kolejce w 10 różnych miejscach jest taki, wiesz, tekturowy ludzik i tam zaznaczona kreska i sprawdź. Ale oczywiście zdarza się tak, że rodzice to, nie wiem, przegapią, zignorują, no i dochodzą do tej kolejki, no i dzieciaczek nie ma 1,40 m. No i obsługa nie może go wpuścić ze względu bezpieczeństwa, no pasy są na jakiejś wysokości i tak dalej. No i można by powiedzieć, że to nie jest wina Disneylandu, że rodzice nie mają oczu czy cokolwiek. No i że po prostu odsyłają dzieciaka i to, że on płacze, no to nie jest jakby ich problem, tak? No płacze dzieciak. No ale oni doszli do wniosku, że jednak ich biznes to jest, wiesz, ich sprawa i to, co wymyślili, to jest to, że robią takie vouchery. Jak ten dzieciaczek nie może wejść na karuzelę, to wypisują mu voucher, że i ten voucher oznacza, że jak dzieciaczek będzie miał 1,40 m, to może wrócić z tym voucherem i z tym voucherem może przejść na początek kolejki. Czyli może wrócić, nie musi stać w kolejce, tylko idzie z tym voucherem na tą karuzelę. No i oczywiście, wiesz, dzieciaczki tam wieszają te vouchery na lodówce i czekają i pytają mamy, czy już mają 1,40 m, a mama mówi, że jak będzie jadł brokuły, to szybciej będzie miał, więc to jest to win-win. No i generalnie z tego wynika właśnie taka zasada, że okej, to może nie twoja wina, ale to jest dalej twój problem. Piękne. I bardzo wiele różnych rzeczy w naszym życiu zawodowym to nie jest wasza wina, ale to dalej jest wasz problem. Więc ja zachęcam do takiej właśnie sprawczości, czyli do takiego poczucia, że no dobra, pewne rzeczy nie są moją winą, że mój szef to, że moi pracownicy tamto, ale to jest dalej twój problem, więc skieruj tę energię, ten wysiłek intelektualny na to, żeby się zastanowić, dobra, jakie mam możliwości, nie? Co ja mogę w tej sytuacji zrobić, bo możesz albo coś zmienić, albo możesz zaakceptować czasami, może odejść, może nie dzisiaj, ale przynajmniej już ruszam, tak? Jakieś koła historii, żeby coś się toczyło we właściwym kierunku, bo no rzeczywistość, nie obrażaj się na rzeczywistość, bo rzeczywistość ma wywalone. To, że ty się obrażasz. Super. Ja od siebie dodam, że genialny pomysł, żeby zrobić upselling na dzieciakach w ogóle. Nie wyciągniesz chłopaka. Nie wyciągniesz marketingu z chłopaka. Jaki pomysł. Niesamowite. Czyli obracasz jakieś takie złe doświadczenie, nie? Takie traumatyczne wręcz. Sprzedaż. Pozytywne, tak? Że ktoś miał coś bardzo smutnego, to też i ten customer experience super. Obracasz, mega. Nie? Bo też są przecież takie to jest efekt taki, też to ma nazwę, nie przypomnę sobie, ale generalnie, który pokazuje, że jeżeli firma popełniła jakiś błąd, tak. ale była w stanie go naprawić, to masz lepsze zdanie, niż gdyby nie popełnili tego błędu. Totalnie. I też podobna trochę zasada działa na ludzi, inicjacje działają podobnie. Im mocniejsza i bardziej traumatyczna jest inicjacja, tym bardziej czujesz więź z grupą. O, naprawdę? To chyba sekty to wykorzystują w takim razie. Prawdopodobnie tak. No. Sylwia, warto było poczekać 2 lata. Ojej. Dzięki. No, szalenie serio. mi miło. Super materiał. Dzięki za twoją otwartość, dzięki za twoją ekspertyzę. Pytałaś, ile mam jeszcze pytań? Myślę, że ze 400, ale poczekamy na rundę drugą. Szalenie mi miło. A jeżeli kogoś interesują moje przemyślenia, to zapraszam na LinkedIn, bo tam często bywam. No, również zapraszam no i co? No i wejdźcie do opisu. Macie w spisie treści bardzo dużo rzeczy i dużo cytatów i tak dalej. Dzięki. Dziękuję bardzo. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca.
zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego twojej uwagi, podzielę się tym z tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od ciebie dostać. Jestem twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.